Ej, a w ogóle to podczas ich streamu to miały być rozdawki na Twitchu. To jest ściema. To co te rozdawki na Twitchu, to był fake. To jest przez fejkowe konto Pipeline'a na Twitterze robione. Nie Poważnie? wierzcie w to. Tak. Ale lipa. CIGB Miałem nadzieję- dawno o tym mówiło. Rybak, Miałem a to do nadzieję, kiedy że można ci kupić tą coś pizzę jednak nową paczkę kusiły. jeszcze? Do końca Citizenconu tylko? Lol. Dobre, dobre. Fajnie by było, jakby jeszcze jeden ten test zrobili, to go nagram. O, bez mojego audio nadawaliśmy. Dobra. Teraz będzie bit. Nadfrizujesz babuszkę? Czy zdjęcia robisz? No, burzu na streamie, małpa na streamie, siema. A tak w ogóle, Gdzie jest to ten na stream? koncie Cigów, jak teraz mają start do transmisji, to w ogóle pokazują chyba intro z Polarisa. No bo to taki pewnie surprise będzie, nie? Czekaj, to coś mi tutaj... Tak, taki surprise, o którym już wszyscy od dawna mówią. Nie? Surprise, motherfucker. Powiedzcie mi, gdzie wy oglądacie ten stream? Możesz ewentualnie... Na YouTubie też jest. No, ewentualnie u mnie można. No, widać do ojca. Tylko już, bo ja w międzyczasie pokazuję jeszcze to, co Rybak ma na telefonie, ale na razie to się zafrizowało. I teraz muszę ogarnąć... To jest. Także taki surprise without O, surprise. Rybak. Rybak ożył. No, to teraz to wszystko będzie na YouTubie. Model F7A MK2. I wszystko na omniskach. Już Wszystko wiadomo na jaka meta. Nie, już nie. No, A ogólnie podobno- zanim to się zacznie, nie? Trzeba To tak trochę NDB? testuje na NDB i omniski podobno. PC są głupie jak nigdy, nie? Nawet nie trzeba misji robić, one same o siebie się rozbijają. Dziwne, Chłopaki dlaczego? tam To nowe AI. Wasili wczoraj z Gorfem ponoć na OM-ie dostawali bęcki od gości w Hornetach na repeaterach. O, Ja raz zrobiłem test, coś mi się skopało z deadboltami, wykorzystałem całą amunicję, po prostu wylądowałem na Nie to. Leciałem sobie na kolejną misję nielegal, a jakiś idiota włączył tam linka. Więc podleciałem i patrzę, one się cały czas obijają o siebie. Czekam, aż one go zabijają. Okej, dobra. Okej, mamy już streama. Muzyczka daje ostro. to co panowie, wszyscy lubrykanty naszykowane? Ja tu jestem, żeby hejtować, a nie podziwiać. No właśnie to samo chciałem powiedzieć, że pełna krytyka była. Nawet jak będzie coś dobrego, to będziemy psioczyć. Rybak, wiesz, co kto lubi. As a friendly reminder, please refrain from abandoning your medical gowns outside the medical rooms. Lol. Dobre linie nagrali. Dobra. Kurde, nie wiem, zgubiłem się z naszymi, nie wiem, czy się podzieli. Kogo tam masz w grupce? Kogo dorwałeś? Jest Wiznar i jest Nowa. Weźcie, zatagujcie go tam w jakimś czacie i powiedzcie, żeby przyszli tutaj do tego Horneta. Dobra. Ciężko mi jest pisać na telefonie. Już na Citizenconie to Ja zrobię. mogę, ja mogę. Wiznar i Nowa. Albo dobra, zróbcie to, ja nie będę musiał z tego Nowa zagrać. Pioneer i kto jeszcze? Wiznar.
I ewentualnie Judge'a jeszcze. Jak się jak to się Przez pisze? V. Wiz. I powinno ci podpowiedzieć reszta. Przez Z? Wiznar, okej. I, Coś jeszcze? i sędziego, Judge. On też jest na Citizenconie. Judge. The Judge. No, the Judge. ETS 59402. Please move your ship. You are Mówię shit. O, tam gdzieś Jared powinien się podobno kręcić, to weź go też kurwa wrzuć na siebie. Znaczy w Jak sensie u znajdę siebie Jareda, na to kamerę. kopię. That's alright, man. Too excited. I didn't play attention. It's okay. No, nowa Pioneer idzie. Kolega tutaj nie zwracał uwagi. Aha, i cię potrącił. Znaczy na jego miejscu też bym się obejrzał za tym Hornetem, nie? Ale gdzie drabinka, gdzie otwarty kokpit, gdzie można usiąść w nim, no. I odlecieć. Dobra, ja wyłączę na razie stream, bo mam przeczucie, że zaraz ten test zrobią. Spoko. Za 3 minuty startuje ogólnie stream na tym, na Twitchu. Siema ojciec! Siema! Ojciec jest? Kto tam mówi Cała siema? ekipa tam siedzi. Siema ludziska. Siema! Kolega Nowa. Siema, Siema. siema. Siema! Chyba. Ojciec pokaże bardziej jako super traka. O, No tak, pamiętam oczywiście. Zmianę niku. O, i rybak. byłeś tutaj na teście silnika? Byłem. Kurde, robi wrażenie, nie? Siema ludziska. Jeszcze Siema. tylko wideo nie mamy. Tu jest ten, tutaj twoje pijaństwo będzie się działo, nie? Ty masz ten trening? Pijaństwo. Okej. Jest wejście na halę. Na którą halę? Bo gdzieś będzie hala, Dobra. nie? Tak główna. Za 2 minuty Kurwa, nie startuje sobie główny zdjęcia. stream, to na razie ten Discorda sobie wyłączymy z A podglądu. tak. Gdzie to jest? Jak wszedłeś od razu do budynku, to na lewo podszedłem. Aby tylko mi net nie marudził. Teraz idziesz do boczem w lewo i jest na hala. Okej. Ludzie już siadają, czy już? No, to już siadają, to jest. Tak? Ja zaraz idę, no bo nie będziemy się No, półtorej minutki, panowie, półtorej minutki. Ale to pewnie i tak przez pół godziny będzie Jared jeszcze gadał. Pół godziny jeszcze jest do startu. Chciałbym, żeby ten Jajca test ze jeszcze raz sobą zrobili, żeby wzięliście? go nagrać, ale... I mi brakło kilku sekund początku, jak mówili imminent engine test start. No, nie zdążyłem kliknąć na czas, nie? I kawałek nie brakło, ale reszta jest. Jak nagrałeś, to dobrze, to wrzuć tam na... Tak. Jest to dobra. Jak tam Chrisa będziecie gdzieś widzieć, to rzućcie w niego jajcem. Zmniejszę się. Stary, specjalnie przyniosłem. Całą porcję jajek i pomidorów. Amunicja naszykowana, Siemano. tak? Może będzie coś. Czekaj. Dobra, ja kończę stream na razie, chłopaki. Okej. Dobra. No, spoko, ma. No ciekawe. Dobra, będziemy teraz patrzeć, czy będzie test, czy nie będzie test. Aż se włączyłem normalnie na nagrywanie. 30 sekund do startu. A to było tego testu z boku, bo dużo temu silników dają. Chciałem. Ja byłem spokój akurat wtedy, jak ktoś wypił. Dobra, ja się na chwilę wyciszę, zaraz wracam. Okej. O kurde. O jednej rzeczy zapomniałem. O jakiejś szklance. 10 sekund. Dobra, im rozjebałem Indindę, jest dobrze. I start. Następne obliczenie. O, i pół godziny wrzucili. Kolejny timer. Kolejny timer wrzucony. Server lag. Serwer. Okej. Ryszka, bo to jest jeden wielki budynek, a to no. Czyli musimy wyjść i w prawo i w prawo i będziemy na go wjechały. Dobra. Czy stało?
robią test, pójdziemy, bo chcę mieć cały ten test. Chyba, że chcesz iść teraz, więc miejsce zająć. Może nie lepiej było na samym samochodzie? No jest okej tutaj. Już troszkę dalej. Zrobię przejście ewentualnie. Tam ewentualnie rybak też judge jest na Citizenconie, więc nie wiem, czy akurat podejdzie. Ale możliwe, że Discorda nie ma odpalonego. Bo ma słuchawkę w uchu. Panie Czemu timer leci od początku? No bo to był taki półgodzinny rubber banding serwera, więc wiesz, cofnęło nas o pół godziny. Ja... Ej, to jest sukces, panowie, recovery działa. Recover działa. Okej. No wiem. Mnie te modele nie interesują. Ja bym się też zrobił, jak to wiem. Nie, mnie to nie bawi. Kiedyś miałem całą kolekcję Star Treka i musiałem to sprzedać. Miejsca w ogóle nie mam. Nie ma wilk. Assimilate this. Co działacie? No, dawać test. Tutaj się wydaje kości, jak ciężkie te testy są on pewnie nie wiedział. Okej. Także jeszcze na spokojnie pół godzinki, zanim to wystartuje. No to dobrze, to będzie można pójść po szklankę. Chcę nagrać ten test. Jak nagram ten test, to zwijam się na tą główną halę. Spoko. Ludzie się śmieją, że 30 minut do następnego odliczenia. Słychać mnie w ogóle? Słychać. Słychać mogę. Okej. No cóż, to przed nami praktycznie cały dzień. Zobaczymy, co się będzie działo. Prawdopodobnie jak będzie ten... bo to nie wiem, czy cosplay jest dzisiaj. Jak będzie cosplay, no to będzie taka dłuższa przerwa, bo w sumie cosplay zostawię, żeby leciał w tle. No, w międzyczasie się coś zje, no nie? Mnie tam nie interesują te kolesie w majtkach. Doktor, który samo po angielsku mówi, ale z tego co miałem, to 15 minut robię. Okej. Dobra, czyli gdzieś koło pół do powinno być. No już jest po wpół, to już na 4 minut zostało, czyli... Jeszcze do za 15. To naładować, coś tam... Okej. Nie jest to, jakaś tam angielski. Jeden znasz pewnie. Nie ma spili. Jeszcze na spokojnie, jest trochę czasu. Dobra, ja rybaka trochę sobie przyciszę, bo ma przestery. To są te skrzynki premium pewnie. Dokładnie. No widzisz, wilku, ale możesz jak jesteś w robocie, to i tak możesz sobie na telefonie odpalić. Chociaż tyle. A jakbym w robocie, to no, nie miałbym na czym nawet. Ani kiedy. Na pewno byś pierdolnął L4, na 100%. Nie, ja już sobie wcześniej załatwiłem wolne, żeby akurat ten weekend mieć wolny. Jeszcze było z medpenem. Please do not leave your medpens outside of the medbay. Medical gown was found on aisle 15. Naprawdę, te reklamy się będą mi wyświetlać w tym wbudowanym web. O, windy działają? Dante Noob, your skill was found next to the medbay. Moja religia zabrania robić w weekendy. Okej. Ej, Burzu, No, palać tego horneta. Burzu jesteś? Widziałeś kolegę do meczu? Nie widzieliście kolegi do meczu? Tak, DC będzie, Discorda będzie słychać. Bo to ogólnie z całym komentarzem wszystkich. Tylko po prostu rybak jest troszeczkę przyciszony, bo on nadaje cały czas, że tak powiem, z ziemi.
Ale go troszeczkę przyciszyłem, żeby nie przeszkadzał za bardzo na streamie w tej chwili, bo na razie nie relacjonuje niczego, tylko tam z pionierem się organizują. Dobra, mamy. Na razie sobie zgłośnimy na chwilę rybak. Rybak, tylko pamiętaj, żeby ten, na krzesłach to ten, w T-pozie, no nie? Pan mnie nie słyszy. Ten stream jest na Twitchu? Tak jest na Twitchu. Na YouTubie też jest. I u mnie. Nikt nie chce cię oglądać. A, super. No. O nie. Okej. Zdrówko. A to Pinku jest taką Dobra, świnią. mam nagrane, możemy iść na halę. W sumie różowy. Co? Co? Zaraz zobaczę, czy mi się uda to wrzucić w całej klasie. No, wrzucaj. Jak dojdę do tej hali zasranej, to wtedy sprawdzę. Na razie to Nie no, jesteśmy bez- tutaj pogubieni trochę. A czekaj, tu jest. Dobra, mamy to. Bez spiny mamy Mam to drugie mało. terminy. O kurwa. Dobra, włączę wam teraz jeszcze stream, jak ta hala wygląda. Dobra. Okej. Stream. Dobra, chyba to. Widać coś? Widać, widać. Widać. O, w mordę jeżdżę. No tak trochę ludzi jest. Ej, gdzie? Nowe zgubiłem. Już w windzie się zapodział pewnie. Na lagu go cofnęło. Pewnie tak, no. Las do windy i tyle go widzieli. Dobra, idę go szukać. Tak jak mówię, tam jeszcze macie tego sędziego. Sędzia dziś powinien być. Rybak przełącz się na wulkana, bo coś przycina stream. Na wulkana. No, to też tak myślę, no. A i pamiętajcie o T-pozie, no nie? Na krzesłach. Tak. No i Tipo, wyłącz chmury. Rybek, jak staniesz Lagów na nie było. kresie w tej pozie, to zrobisz tam imprezę we cholera. Na pewno wszyscy Windzie zaczną wrzucił go nie do tego hangaru. Dobra, Burzu, jesteś już? tutaj? Dobra. ja zaraz wracam. Idę jeszcze po szklanicy, zanim wszystko wystartuje. Bardziej. Bo i tak po 12 to już można... Kurwa, Kole. zwykłe krzesło mają, ja pierdolę. Ty weź sobie siądź gdzieś bliżej sceny, bo stąd nie doplujesz do Krzysia. I zbieraj ślinę. O mój Boże. Patrzcie tu, interfejs jak w Hornetach, nie? Świeci w oczy. Boże, jak ja tu coś będę widział, to będzie dobre. Ale tu siądą będzie lepiej. Ja ślepy jestem, człowieku. Na bank nic nie będę w stanie wyczytać tutaj. Gdzie jest Biznor, kurde? Morrison. Jeszcze 20 minut idę kawy zrobić ze dwóch. Czemu te krzesła są tam pozajmowane? To mnie interesuje. Sprawdzimy. Zaraz wracam. Kto? rezerwację może zrobił. Może ktoś tam nasał. No, Rybak połóż ręcznik. Reserved seating. Ciekawe dla kogo. Dla VIP. Za mało dałeś, kurwa. Kup Jared! Cebulak. Polak, cebulak, kurwa. Widział pewnie bileta za 500 funtów, to powiedział nie. Kurwa.
kultyści. Teraz każdemu pogłaskaczу za to pierdolenie głupot na czacie, na F12. Yeah. Hi, George. Citizencon 2954. We are live from Manchester Central here. It's beautiful. Bla, bla, bla. Bla, bla. Good joke. Dobra, chłopaki, ja się wyłączam. Do następnego. Siema. No, elo. Dobra, ja mam teraz pytanie do tych, którzy grali w tym patchu, albo chociaż dużo czasu spędzili w PTU. Odnośnie spluw teraz na statkach. Bo z tego co widzę, to laser repeaterki są w dobrej formie. Czy to prawda? Prawda, ale pogadamy o tym może po tym. Po prezentacji. No, mam już 4 minuty. A już jest live, dobra. Nie widziałem. You can't see them. There's a bunch of people down here below me. What's Citizencon? Nothing. Ships? It's more than ships. Grand vehicles too? Okay, we're not talking to that guy anymore. Citizencon is our annual showcase of all the work our developers are doing for both Star Citizen and Squadron 42. It's also a chance for Star Citizens to come from around the globe and gather much as they're doing here. Let's take a look across the field here. I'm going to get out of frame here. Let's take a look at the field. Look at that. This is our hangar bay of the UEES Barbary. Here now, every Citizencon we theme our hall B, our expo hall, to one thing or another. In 2019, it was themed for Grimhex. Last year, it was themed for Pyro. This year, the UEE's in town celebrating Citizen Day, and we'll learn more about Citizen Day later in the thing. So, what's on the agenda for this year? Well, Citizencon, like it was last year, is now a 2-day event. Szybko zleciało te 20 minut. Nie no, mówię przed chwilą, że się opóźniło, nie? Czy jeszcze chwilę poczekam, by w niego wstawili, wiesz, żeby się ludzie nie wkurwiali. Wypełniasz taki. Szykuj jajka, szykuj jajka. We're just the pre-show here where we like to have fun. After Chris Roberts takes the stage, we are starting with Brave New Worlds. Now that is our core technology and Star Engine Group's presentation. Dobrze, że tą brodę zapuścił z powrotem. They kicked off last year's presentation with that amazing Star Engine trailer that was like 25 minutes long or something. We don't have a 25-minute long trailer today, but we do have a chock-full 90-minute approximately presentation of their new Genesis system, which is a subsystem within Star Engine that will let us build planets at the size, scale, and scope that we've always dreamed of. So you can check that out at the start of the day. After that, we've got a social universe. Now this is the sleeper presentation of the entire thing. Now, we were a little cagey in the description on the website about what this is. You know, it's everybody getting together and playing with their friends and stuff like this. But I'll just say it's the sequel to a presentation we did approximately 10 years ago at Citizencon. And if you want to look back at what we did back then, you can probably guess what it's about. Folks that are in large groups of people Tak, już chowam, już. will want to pay attention to this one. After that, we're going to take a lunch break because this is a very long day and, you know, we all need to take a break here. That's your chance to get your snacks, get your food, say Nie goodbye to wiedziałem, że your loved wystartują ones. już Because the second half of the day, you przed are not timerem. going to want to be anywhere else but in your seat. Because when we come back, we've got that cosplay contest sponsored by Tobii Eye Tracker, and then Dressed to Kill. Now, Dressed to Kill is also a sequel to a presentation we did in 2019 about armor specializations and basically bringing high function to high fashion in the universe. And then, as we said in our summary on the website, the return of an old friend from Citizencon past. Yes, Virginia, it's true. What you've guessed on Reddit, it's here. And then finally, Beyond Pyro, where I promised on SCL just a few short weeks ago that there's no 4.0 content at Citizencon. Well, guess what? There's no 4.0 content at Citizencon. We're all beyond 4.0 this year. All right, I'm going to need you to do better with your cues there. Jak będziecie chcieli Twitcha głośniej, to mówcie. We're going
going to take a short 15-minute break after that, let everybody recharge, and then there's something on the schedule that is currently redacted. I'm not allowed to tell you what that is, but I'm going to tell you guys watching at home the same thing I told everybody out front when they were waiting to get in. Do not let any force on this earth stop you from being in your seat when whatever that is happens at the end of the day. And then on day 2, we come back tomorrow with a look at crafting your home. That's a look at base building, which we first introduced at last year's Citizencon, and the new crafting system. The crafting system that aims to dynamically change the face of all life in Star Citizen. There's a reason it's kicking off day 2. You're not going to want to miss that. Then Captains of Ministry, that's replacing our general Ship Talk 2054. Is that what year it is? 940? Yeah. George is saying yes. Replaces our generic Ship Talk segment with a presentation dedicated to the ships and vehicles that will make crafting and base building possible, with the return, with a revisit of an old friend that hasn't made its appearance in the Persistent universe yet, but it's getting a big blow up before it does. So you're gonna want to check that out. And then, well, if I can be honest, we got a tight zoom. You got a tight zoom? Yeah. Let me talk to you here. The Star's my destination. Star Citizen Alpha 1.0. If you're an old school sci-fi head like me, you'll recognize that title. This is perhaps, and you know me, I'm not the one to hype. I'm not generally prone to hyperbole. I'm always like cautious. I'm like, well, you know, it might be this, might be that. I'm going to tell you right now, the most important presentation we've ever done at Citizencon. Mark it, be there for it tomorrow. Now, that's enough for me. We're going to throw it down to Dan, down on the floor of the hangar here, and we're actually going to explore a little of what's here in the UEES Barbary. Dan, are you there? Thank you, Jared. Welcome back to Citizencon 2954. My name is Dan Haubrick. I'm the community producer here at Cloud Imperium Games, welcoming you all back to Manchester, home of the previous Citizencon 2949. Although unlike then, things look a little bit different than they did before. That's right, as Jared said, gone is the grit and grime of Grimhex, and now we have the spick and span floors of a UEES Bengal-class ship. That's right, we are aboard the UEES Barbary, just locked in orbit above Manchester. That's right, this entire Citizencon is themed and brought to you by the UEE Navy. Why, you may ask? Well, you'll just have to keep watching to find out. Now, if you're looking at the screen going, who's that handsome man I'm looking at? You probably have a different tab open. So I'll give you guys a quick second to get to Twitch or YouTube and get to the right tab. Tak jak pierwsza prezentacja w 2012, no nie? Prędzej używa I know, it's a disappointment to me too, but I'm told that eventually you get over my face and voice and everything about me. But in case you don't, this year I'm joined by Manchester's very own Sam Haley as my co-host here on the show floor at Citizencon. Sam Haley is one of our QA supervisors here at the Manchester studio. She also has some impressive street cred. She was the pilot of the Carrick in the 2949 Citizencon demo, and I literally found this out yesterday. She's also the voice of the ASOP terminal. So we'll make sure that you guys get to meet Sam later today as we're going through. Now, I know Jared just went over this a moment ago, but if you're like me and you can't listen to a man in his, I don't know, mid-80s ramble on about how the sky used to be blue and dial-up used to be a thing, let me explain what we're doing here. I'm here on the show floor at Citizencon here to show you guys the awesome stuff we have for those of you who are at home and aren't able to attend. So we want to make sure that you guys feel as though you're not missing out. So come follow me and we're going to check out some cool stuff here on the show floor right now. Warkam ogólnie, jeżeli chodzi o tą replikę, to ponoć ma tam stać. Nawet po zakończeniu Citizencon. No further than the Voyager bar. As you can see, we have some impressive refreshments based on our in-game drink manufacturers. We have some awesome flags, we have some awesome pennants. I don't know how well they're going to pick up, but we also have some amazing 3D torpedo burrito dancing Garmin Humble stuff in the background. If you guys are looking for a drink here at Citizencon, look no further than the Voyager bar. I'm sure we're going to see some of our developers here around 4 p.m. Probably closer to 3 p.m. They're going to be here any second. It's been a long couple of weeks, so we'll give them some privacy and we're going to move right on. Also to my left, we have our Monster Tech Sim Pit. If you guys are looking to experience Star Citizen in a way that you've never experienced before while you're here at Citizencon, then the Monster Tech Sim Pit is a great place to be using our VKB sponsored joysticks. These are awesome places to check out Arena Commander and Star Citizen in Real D4D.
Now over here, come follow me. We're just going, excuse me guys. Come follow me. Now over here we have our community booth section. We're going to be visiting the community booth section a bunch during Citizencon, so I'm not going to get into too much detail now. But as you can see, all of our community booths are themed after in-game cargo container manufacturers. We have Anvil, we have Argo, we got RSI, we got Kovalex, we got MISC. All of these containers are filled with orgs and booths that signed up to be part of our community booths. There's some awesome stuff. Like I said, we're going to be going there a little later today, so I'm not going to get into too much detail right now. But there's some awesome stuff there, filled with groups that make the verse a more immersive, impressive, inclusive place to be. Excited to check them out later. Come follow me. As you can see right here, we have our general lounge here at Citizencon. If you guys are looking for a place to escape the humdrum and bits and bustle of the auditorium, the general lounge is a good place to hang your cap, sit down, and relax. It's also a good place for you guys to make new friends. You guys are here for a shared love of Star Citizen. So if you guys want to make new friends, feel free to grab a seat. Ask people what their favorite ships are, their favorite ship manufacturer, their favorite game feature that may or may not have an issue council report. And you guys will make friends for life here at Citizencon, here at the General Lounge. And I know there's something that we haven't talked about. It's a pretty big thing, it's a pretty big deal. I know we've just been glossing over it. I think we finally should talk about it. I'm talking about, of course, the Addison Lounge. That's right, the Addison Lounge. If you are looking to sit down in comfort and style, the Addison Lounge is the place to go. We have our United Empire of Earth timeline. We have our UEE branding all over the place. It's a good place for, again, for you to hang your cap, sit down, relax, and enjoy the show. And I think that's it. I mean, Sam, I don't know where my co-host Sam is. Sam, hi Sam, I don't think there's anything else that I'm missing on show 4, right? I don't think there's any major stuff I glossed over, nothing big or exciting that I didn't talk about, right? Dan, I know the most big thing in the room is your ego, but other than that, there is one thing you haven't mentioned yet. Yeah, let's talk about the Hornet in the room, shall we? We have an amazing set piece here at Citizencon this year. It is massive. It is the biggest thing that I think we've ever had on the show floor here at Citizencon. It is absolutely impressive. It has some really great audio displays as well, if you guys were here earlier. I think, Sam, while I go powder my nose and make sure that I'm picture perfect, why don't you head on over there and give the people more information about the biggest and best set piece we have here at Citizencon. Let's check out exactly what we're talking about, shall we? Happily. Thanks, Dan. Let's go check this thing out. F7A. Dobrze, że MK2. So, as you guys can see, we have a near life-size replica of the Hornet F7A Mark II. This thing was made for us by Mango Stone, and they spent 14 weeks putting this together, from 6 weeks of concept, 8 weeks of build time. Pewnie ze styropianu. 8 tygodni go budowali. This thing was their biggest ever build, but they have built stuff for us before in the Manchester studio. Now, as you guys know, this is a medium fighter, so it packs a punch, but it is pretty quick. If you guys have flown the F-7Cs before, it's very similar. However, this thing, if you guys haven't seen the guns and the Gatlings on this thing, it's pretty powerful. Well, yes, this is my now second favorite Anvil ship, dare I say. And, you know, I haven't got to drop my cred yet, have I? Let's just... Your vehicle has been delivered to the following location. Yeah? Did I sound like me? Yeah? Good, good.
it has been delivered right here to Manchester, 200 miles away from Brighton by our amazing Barka guys nalał at ciebie na Magnozone. podwórku. This thing was built with a huge steel spine structure, and there is a platform in the middle, steel platform, that they use to build the top details. Fajnie to wygląda, no. No. Yep. If you guys don't get the chance to see this in person, just look at everybody's social media for the next 5 years. I'm pretty sure this is going to be people's profile pictures, cover photos, whatever it might be. So yeah, if you're at the event and you don't get a picture with this thing, I think you're missing out. So yes, are we ready to head over? Brill, I think we're nearly ready for the first presentation. But before that, I'm going to hand you over to Jared. Jared, over to you. Hi, Sam. Thanks, Sam. Look, there's Sam. Hi. And there's me. And there's Sam. There's me. Now, what Sam was far too humble to tell you is that she, as in her role in QA, has more flight hours on the Hornet than almost any person at CIG, which is why we gave her the wonderful introduction to the Hornet. So, and you might remember Sam from Citizencon 2019. She flew the Carrick through the very first jump point to the very first visit at Pyro. So let's give Sam a round of applause, please. She was too humble to give her credentials herself. So now we are going to go into Hall A. Hall A is where the magic happens. It's where everybody needs to find their seat and get ready for the start of the show. So hey, if you're here in Hall B, let's all move over into Hall A. Because the sooner we all get in there, the sooner we can start the show. And the less I have to vamp like this. Everybody in Hall A. All right. So look, I'll show you how. No, Follow trochę me. czasu minęło, ale pamiętam jak wtedy ledwo wypadła, prawie wypadła po prostu z tunelu. Oh, that way. There you go. Hi. Oh, you have a timer on it. I don't got that kind of time, man. Okay. You want to? Here, I'll take the. No, I'm a professional. Hold on. Okay. No, let go. Let go. Let go. Oh, you got a battery. Yeah, I have to. I'll do it. So now you push the button. Yep. There you go. I'm a professional. Ready? Stand over there. Yeah. Hey, I gonna be. Okay, now we're good. All right. Now we're gonna do 2 pictures. Ready? We're gonna do down low, like we're in a rap album. But we can see our bellies then. Well, okay, I'll do this. Good call. And then up high, like we're teenage girls. And then one that's really awkward. Ready? Okay. Yeah, how's that look? How's that look? All right. Thank you. No problem, guys. All right, let's get into Hall A. Everybody in the Hall A. Everybody moving Hall A. Slice of pizza? What is that, just cheese? Yeah. All right, thanks. Everybody in the Hall A. Rybateczka pójdzie tam dać zdjęcie. All right. Hall A, give it up for pizza. A właśnie Ryba może tam wejść, czy nie? Gdzie on stoi teraz? We've got Big Benny's noodles, we've got torpedo burrito, we've got pips, no Ryba, co tam jest? No jest rybak. Gdzieś siedzi. Wow. There's a nie może lot tam of you in wejść. here. This is the largest audience we've ever had for Citizencon. 4,200 people, plus a bunch of employees, plus a bunch of crew members. Over 5,000 people in this room. 5000 ludzi, każdego bilet ile? 200? Are you streaming? No, I'm just videoing. All right. Well, hi, Mom. No może będzie Rybak na You're streaming. What are you doing? Widoczny. I'm just recording, mate. Are you just recording? Yeah. Za to Zeusa można kupić. All right, there we go. Oh, what are you doing? You doing the same thing? All right, here. Let me see. Thanks. All right. So, Citizencon, who are you? Martin. Martin? Yes. Where are you from, Martin? Netherlands. Netherlands. Yes. I love the Netherlands. I don't remember most of it, though. Do you? Yeah.
Yes. All right. Must be different for visitors. Different priorities. I don't know if I'm supposed to say that on stream. Whose phone was this? There you go. There you go. All right. Let's go. How much time do we got? Hold on, I got to put my headset on. How much time do I need to do this for? Where's Chris Roberts? Chris Roberts is here. Does he have his mic on? Okay. All right, sure. I mean, if that's what he wants. I apologize. You ready? I think I legitimately pulled a hammy. Oh, that thing is rock hard right No now. właśnie, niech Oh, Sofita you zje have też. No championship właśnie. shoes. Tak Yeah. chodzi z nią. Donatello, Michelangelo, Leonardo, Coś mi Raphael. tam chyba wypadło. Yeah. All right. So that's all I got, everybody. We're going to take a few short minutes. We're going to start the show. Chris Roberts, he's going to kick this thing off proper. So stay tuned. We'll be right back. You're going to love the show, everybody. Kurde, jakie buty ma tęczowe. Po 12, po 12. Ten co pizza macha. Cześć Robert, przyjdzie sługa. Ale nikt w T-pozie. Aż dziwne. No nie, było tam na tym, na stolikach no T-pose, nie? Ej, no brakowało. Naprawdę, po prostu rozpiętość ludzi od wieku sięgającego 70 lat. Najstarszy fan Star Citizena ma 99? Tak? Nie wiem, nie widziałem takiej statystyki. Ja byłem najmłodszy. Z 8? To byś musiał zapytać, ile syn Raptora ma lat. Właśnie. Czytałem coś o tym. Ale to i tak chyba młodzi to będą od nóbka. Bo u nóbka to jeszcze przedszkola, a mówi już powoli zaczyna szkolić Na pilotów. Co masz na myśli przez przedszkole? A później będzie przebranżowienie, bo engineering będzie potrzebny. Więcej ludzi będzie potrzebne z bezpiecznikami, żeby latało niż strzelało. Już to? No, Bengal. Chris Roberts. No, zobaczymy, co Krzysiu Czyżby mu się powie. schudło? Pompki robi. Albo brzuszki. Hello, Citizencon 2954. Gdzie jest rybak? Rzucaj jej kamień. There's a lot more of you here. Rybak, rzucaj jej kamień. Last year, 5 years ago, there was 1,200 people. Nasz There's pan almost zbawca 5,000 przyszedł. people in the building today, which is amazing. I'm so grateful. I know a whole bunch of you around that have come from around the world to visit the lovely sunny Manchester. But inside here, there's going to be a lot of very cool stuff, although in this up-and-coming presentation, you may see a few things inspired by the Manchester weather. Anyway, so like the first title of our first presentation, Brave New Worlds, we're on the cusp of a new era for Star Citizen because server meshing is finally a reality. People are making their first jumps to Pyro in Evocati testing right now, which is pretty awesome. We're going to have it out at the end of this year. So I think it was going to be a great new phase for Star Citizen. And over these next 2 days, we'll talk about
the new tech and tools in Star Engine that will help us craft those worlds that you're going to be flying around to. And you'll hear about our plans beyond 4.0 and how we get towards Star Citizen 1.0, which is out of alpha and for everybody to play. And a little later this evening, I've got a special surprise for you, so you definitely want to stick around for the 5:30 show. Anyway, the team has worked really hard on the lead up to Citizencon and this year to work on, first of all, what you've been playing in live, what you're going to be playing, what you're going to see here. So I'd like to thank them all for working extra hard and putting all their love and care, just like you guys love and care what we're building, into what we're doing. So thank them and you guys. And without me waffling on, I'd like to bring CIG's CTO, Benoit Bézageur. Did I say it right, Benoit? Yeah, okay, good. I'm always bad with French surnames. To the stage to start our journey into the future. So let's have a great show. Benoit ostatnio dużo porobił w Star Citizenie. Więcej niż oni byli w stanie. Ja mam jeszcze pytanie, bo tutaj padło taka fraza out of alpha ready to play for everyone. Co miał na myśli mówiąc to? Nie wiem dlaczego play for everyone, jeżeli no właśnie. everyone to i tak mają dostęp, no nie? Czy chodzi może o model free to play jakiś? Oby nie. Bo jestem ciekaw, zaciekawiły mnie te słowa. No tak, dlatego jestem ciekaw, co miał na myśli, nie? Zobaczymy jak będą mówić o 1.0, ale to prawdopodobnie jutro. Today, we will talk about Brave New Worlds. This is Pyro 2, Monox. It's a barren planet, not really habitable. Now, since the advance of our planet tech, we've always allowed players to circumnavigate planets and move from orbit to ground seamlessly, explore complex areas in intricate detail. Now, with server meshing, we're going to need a lot more locations for missions and destinations for more life. But there's a major question that has always followed this project since the beginning of Alpha 3.0. How are we going to make a large number of planets and systems? How are we going to meet the fidelity benchmark we've established? In this technology update, we bring life to lifelessness, even to Monox. We take the physical representation of the terrain, the geology, the atmosphere, the climate, and the environment to create accurate biomes that spring naturally from the collision of all these environments. Coherent, denser biomes that follow the laws of nature that we encode into data. Data that we then leverage to place flora and fauna, yes, but also settlements, buildings, alien and human life in a planetary context. This creates worlds that are scientifically plausible, richer in gameplay opportunities. We want you to find adventure just by going around the planets without a quantum point. We want you to find actions along your path. For this, we are changing how we made the game. We are scaling how we make the game in all areas. This is not just a Planet Tech update. This is a collection of systems that we call Genesis. No, pytanie. Now, to help me explain all this nice work and this nice technology, let us kick us off. And I welcome our very own Ali Brown and Will Hine for Phase 1 of Genesis. Hello, Star Citizen. River guy. Yes, hello, Citizencon. Yeah. So let's start with some introductions. This guy over here is Will Hine, aka Water Guy or River Guy. And this lovely gentleman is Ali Brown, pusher of pixels extraordinaire. And we're here to tell you about Phase 1 of Genesis, which we're entitling The Laws of Nature. And this revolves around the fundamental approach we use to build our planet and is the literal foundation for everything else we're going to talk about in this talk today.
Now, it centers on data-driven, physically based rules that we aim to realistically emulate nature and its incredible diversity. Before we dive in a bit deeper, let's just recap on some of the things we already have on our planets. So here you can see our lovely atmosphere and our cloud rendering, which can provide some spectacular views. We have our on-the-fly terrain generation, which is no loading screens in our game, which we're very proud of. And then we have our scattering system that can populate these planets with many different diverse biomes. And we've been setting quality benchmarks for each of these biomes as we come across them one by one. But what we have isn't perfect. This scene on Microtech, it looks great, but it's not getting the same density that you'd expect from a real pine forest. That's one of the things we want to solve. The other, if I take you to the other side of Microtech, you'd be excused if you thought we'd just turned around and looked at a different part of the forest. Why is that? Well, this is because currently our artists create slices of biomes in great number, and then they distribute them across the planet using humidity and temperature properties. Each slice looks great in isolation, as you've seen, as you've explored. But this is not the solution to give us varied and natural biomes across an entire planet. Additionally, just using humidity and temperature limits us to only 2 degrees of variation. And that's not enough for the sorts of planets and worlds that we want to create and for you to explore. So how are we going to scale up our planet generation? Well, as I said before, we're going to start with physically based rules that drive everything. We want nothing to feel random on these planets. We want no limitations on the number of biomes. We want infinite biomes that are continuously changing across the planets. And we want extreme density, and we want to maintain or exceed all of the quality levels we've set with our existing biomes. And most importantly, we want it to be scalable so that we can really scale up to the level of content that the designers are expecting. And from your perspective, we want you to be able to truly explore and find unique playing opportunities everywhere on our planets. So to start this, we're going to need more data. So if we see here some of our existing data sets on our planets, we have temperature, which we define locally and globally, and humidity, and that's it for now. With Genesis, we add many other data sets, such as the geology type, the soil type, and then we also go for things like the soil depth and the quality and the nutrients, and many other properties all drive this complex data set that we use to build rule sets on that each individual asset can describe how it should work with them. We're going to put something together and show you some demos today using some of the assets that you've already know and love in the PU. Although you might see some new stuff later, we'll save that. What you're going to see is a vertical slice of development. It's very early stages, very work in progress, you might see some bugs, but that means it's only going to get better, so be excited. The number one challenge with planets in our game is scale. In no other context do you need a planet to look great from first-person perspective when you're stood among the trees. You need it to look great when you're in a spaceship at a quantum marker miles away, and everywhere in between. There are no loading screens, you see everything. We cannot afford for it to look bad in any of those scenarios. So, let's start from a ground perspective. Demo number 1, let's have a look. I to dalej 20 FPS-ów w takich miejscach? Zobaczymy. Ale wiesz, no byłem już w gęstych lasach na Micro. To wygląda jak Minecraft, tak moim zdaniem. I nie, to jest Micro. No i nie było problemu z FPS-ami. Większy problem jest na stacjach i w miastach niż na przykład w gęstym lesie na Microtechu. No albo na księżycach Crusadera. Spojrzysz czasami w jedną stronę i masz, wiesz, 5 FPS-ów, odwrócisz się i masz 120. Najęli jest tak. How do we make that? Wiesz, plusem jest to, że oni dodali tą mgłę, która się pojawia w oddali, więc to pewnie im gdzieś tam maskuje ten low level detail tego, co jest dalej. No i odciąża trochę. Zwiększa performance, ale wiadomo, że optymalizacja na samym końcu się robi. Now the terrain shader is based around 4 layers. We always first consider bedrock at the bottom of it all. Then where appropriate, we add layers of soil of different types. We then add debris where appropriate, whether it be pine needles, dead leaves, etc. And then when it gets cold, we add snow.
Each of these layers has unique shading properties and unique transitions between them. Because we do this all in one shader, we're able to achieve that as well as being performant. We can also use things like water saturation to darken and tint the soil and other properties to make it look more realistic. But that's not what filled most of the screen in that demo. That's the vegetation. Like what Ali said, we want to emulate the laws of nature. So in Genesis, we have rule sets for every asset that tells it how to respond to our rich data, whether it be soil type, water availability, temperature, geology, or whatever. We assess the viability and the vitality of each asset and compare them to decide what is likely to spawn in a natural environment. This automatically creates the cohesive environments that you saw in that clip. Not handcrafted anymore. No one has told those ferns and those pines to be like that. They each want to be like that. And that's what we're doing, multiple assets coming together to create a unique microbiome. What about trees then? Same thing. They have a larger requirement for space. They have a larger requirement for nutrients. That's how you see the distribution, and it's how it all works. Let's meet the flora that came together to make that forest, and have a look at some of their properties. Now, just to note, they are all going to look quite similar because we've already seen them in the same place, so they must be similar. So, building blocks, like grass and common grass, medium amounts of sunlight. We had ferns, see it's a much lower requirement for sunlight. We had salix bushes forming our undergrowth, and we had pines, of course, and multiple variations of pines. Diversity is driven by competition. Everything has ideal conditions, which affects its competitiveness. We also have additional control over this in the form of dominance, which allows us to make one asset more competitive and more dominant than another, which is just what we see in nature. Everything is constantly fighting for resources and, of course, light. Because we spawn these assets in a hierarchy, it's easy to propagate shade data down over the distribution of the assets so that we can control ones that prefer or reject shade. Often, like these ferns, they can spawn in light, but they are outcompeted in those scenarios most of the time. So you will see a rogue fern, or a place where there's no seeds for a specific asset, you might start to get this coming in. Let's take a look from a larger perspective again. W takim lesie urządzić naparzankę FPS-ową. Widać zasięg rysowania. So, to take you through some of the things we saw in that clip, let's talk about rocks first. So, anyone that's done a lot of ground driving and ground vehicles might have seen that our rocks sometimes feel a little bit randomly scattered and can be quite an obstacle sometimes. So, in this clip, you saw that the rocks are no longer randomly scattered and they're now placed based on physically based rule sets. And this logical grouping is achieved via erosion simulations, which we run offline to build localized data maps. And they describe the size of the aggregate and rocks and the density and where they should naturally form. And that means we get things like these natural clusters of boulders at the forest edge underneath the cliffside. And on that note, you might have noticed that the cliffs have been dramatically improved in how they shade. We also see things like the natural clumping of vegetation caused by seed dispersal. This is controlled per species, so we can get better emulation of their unique growth patterns and create a much more realistic environment. And we also calculate the slope aspect, which is the exposure to vegetation to solar radiation and other environmental factors. And this allows us different species to flourish in different conditions, as we can see on different sides of this valley. Then over larger scale, we calculate the age and vitality of each tree individually to drive exactly how high they should be, but also the color of their leaves. Now, this isn't the only thing that will drive the color of the leaves. We're going to introduce the concept of seasons to the game. And this will mean our planets will evolve through the year, and we'll be able to shed leaves from trees and have the grass wither in winter. Oh.
pytanie, jak to się będzie zmieniać. So as you're starting to see, all these rules, all this data, it's all coming together to create what we call truly emergent biomes. Let's have one more look at how this varies over a much larger scale. Polatać pod takimi chmurkami normalnie wow. Tylko niestety te chmurki wymagają Już sporo kurwa mocy. widzę jeżdżenie po tych Na kamieniach. Citizencon pewnie specjalnie pożyczyli komputer z NASA, żeby to wyświetlić. Nie no, to jest przecież nagrane. Trochę boli mnie w oczy ten lot, nie? Level of detail. Po tym jak się przemieszcza i się ładuje. No. Tym bardziej, że jak będziemy latać i tak dalej, to zwracasz uwagę na te dalsze punkty, nie to co jest pod statkiem, oczywiście. tylko jak lądujesz, nie? No ale coś kosztem czegoś oni muszą zrobić taki zakres rysowania, bo inaczej by rzeczywiście nie było kompaktu. No ja wiem, no. Akurat na 4090 nie ma problemu nawet z tymi chmurkami w trybie foto, tylko że poza miastem. No, fakt. Miasta są dziwne. Another very important factor to mention is the distant look. In this screenshot, you don't see a single tree, and yet the terrain is still green. We previously did that with artist-made lookup tables that told the planet what color to be at what position. But that wasn't going to work with all our new data and our far more complex spawning. Now we have a systemic solution. The planet shader is able to intelligently evaluate what's going to spawn there using the same rule sets that cause the assets to spawn there when you get there. That means we can sample the sort of color that is going to project onto the orbital view and use it. We get a far better accuracy from the result. Together, by creating rules and authoring data that works, we create a continuously varying planet that sets the scene for the incredible exploration gameplay I know you guys are going to have. But how have we done this without compromising on performance? So yeah, with all this new data sets and these physically based spawning rules, you're probably wondering, how is this going to handle in your CPU? We don't want to melt anyone's CPU, so we've redesigned all of this tech to work much more efficiently than before, and now it can run on many cores. This allows it to be run perfectly well on both the CPU and the GPU. So we've redesigned our framework so that we can run it at both and swap between them freely. Now, the benefit of this is we can do things like, first off, move the terrain system to the GPU, and we've now done that to get some incredible performance improvements, but we then also cache the results in some what we call a virtual terrain texture. I'll just give you a quick demo of this now. This is now vastly faster than the previous system, but it also allows us to generate the terrain in much higher resolution, which means all the popping you can see on the mountains as we're approaching, all that should be completely eliminated on the right-hand side of the screen. No, na Legacy widać, że tam w tle się renderują górki. Including high resolution ground textures, proper blending between surface types, and of course better tiling. If you're familiar with any of our planets, we've taken off all the assets so you can see the issue. And now how it looks, you don't see those lines going at all. To jest dużo gier, które właśnie mają taką teksturę i nie, no to kurwa, no to teraz jest dużo lepiej. No wiele. Kurwa, zajebiście. To mi zawsze przeszkadzało przy otwartych terenach w Star Citizen. All those algorithms that we've used to generate those first bits can run there without being more expensive on your CPU. And it also means the results are directly there on the GPU. We can render straight from them.
That allows us to have dramatically more density in our new system. We can render objects directly without having to go via the CPU every frame. We also cull at different levels of granularity, with bigger groups in the distance and individual assets up close. Just as a demonstration, this is the sort of density you can expect on Microtech today. And in a second, we'll flip over to what you can expect from the new upcoming tech. Okej. Ooh. In a second, we're going to turn on the culling groups debug so you can see. These are the groups that will create of those trees. Mam nadzieję, że to znowu nie będzie game changer, który się pojawi za 10 lat. Zobaczymy. Wydaje mi się, że z tym techem jest też powiązany base building. Jeżeli chodzi o działki. Na pewno. Działek, więc... So to recap some of the things you've seen here in phase 1, we had data-driven rules based on physically based data, generating emergent biomes that continuously vary across our planets to get infinite possibilities. And we've achieved this with much greater density than before and much faster rendering. And we also achieved seamless transitions from ground to space with zero popping. So now that we've got all this tech, it's time to talk about how art might make use of this. So for that, I'll hand you to the next phase towards Sebastian Schroeder. Thank you, guys. Thank you. No physical. Thank you. Wow. Thank God there's only 20 of you, otherwise I'd be nervous. Right, thanks for having me. I'm here on behalf of the Planet Content team, and we're very excited to finally show you some of the things we've been working on. As you've just seen from Will and Ali, the system keeps growing both complexity and capability, so our libraries have to grow alongside it. Wait, should I click? No. No, I should click. Yeah, click. Oh, there we go. So, our goal with the content is to provide the content that the system needs to populate every corner of every planet with realistic environments. And this content is what this phase of Genesis is all about, emergent biomes. For our first example of today, it's almost a shame Will left because it's about moisture, but let's look at very high moisture and medium to high temperature. O kurwa, bagna. Nowy biom. Dobrze. Dużo planet później w kolejnych systemach bazuje też na bagnach. Już na aligatory będziemy polować. Chyba na dinozaury. Może i też. Prawie że next gen na poziomie Starfielda z drzewami. No, muszę się jeszcze nauczyć Ark dużo. Survival Citizen. No ale jestem ciekaw, bo jak pokażą base building i crafting, jak to dobrze zrobią, to będzie wciągać po prostu. To jest dla mnie... Coś za to. Jakieś apartamenty powinny zrobić. Gdzie jest Joda, żeby wyciągnął ten statek? statek? Materiały czy coś, to będzie dodatkowy gameplay, nie? No. Ja mam trochę właśnie zastrzeżenie wobec tego base buildingu. Ze względu na to, że w chwili obecnej mamy shardy w grze. Co jak wyjdziesz? Wszystko co zbudowałeś jakby... Będziesz musiał szukać tego sharda, na którym grałeś? No bo ten tech już jest. Nie, mi się zdaje, że to będzie jakoś na zasadzie instancji. Wystarczy, że masz persistent hangary i zrobią to samo kurwa na claimie. Oj, nie wiem. Tylko jak atakować taki chatkę kolegi. To znaczy, z tym musimy ewentualnie poczekać do panelu z base buildingiem, bo pewnie dużo się wyjaśni, a przynajmniej ja mam taką nadzieję. No, ja mam właśnie bardzo dużo pytań odnośnie tego, bo nie widzę tego na chwilę obecną. Spokojnie, Morgo, wszystko będzie. Wszystko będziesz widział, spokojnie. Będzie. Na 30 lat. Będzie.
To zdjęcie, będzie. After, a Chinese tallow tree, while comfortable near water, we can also use to replace some of the more aged assets used to seeing elsewhere in the game. The last one, it's taking a bit longer now, but the last one, I'm gonna wait. The last one, you may not see used much in other biomes, but it's a very iconic one for the swamp, the bald cypress. So another feature we need to make a swamp experience a proper one is water interaction. Over the last year or two, a lot of work has gone into improving the way our water reacts and renders. So naturally, we wanted to make a biome that highlights those advances. Let's have a brief look at what it's like being inside the swamp. Ja już widzę tą bazę Shreka. As you walk or swim through the water, you may come across obstacles Ale like logs noob, or na debris przykład floating on the surface. jedna rzecz, która może wyjaśnić pewną twoje pytanie. Jeżeli zostawisz statek w kosmosie i się wylogujesz i trafisz do znajomego... Tam jest ryba, widzicie? Nie? Czekajcie, dodali pływanie. I jak się wylogujesz, zalogujesz do znajomego na inny shard, to ten statek masz w tamtym miejscu. Więc base building pewnie będzie działał na podobnej zasadzie. Tak, ale jeśli zostanie na szardzie, jak ty wrócisz do tego szarda? W jaki sposób żebyś wrócił do swojej bazy? Nie sądzę, że to będzie tak tech. To będzie tak jak zwykle tech z server mashingiem. Wszystko server mashing. Nie dostajesz techu. Nie, masz po prostu bedlogout. Jak teraz możesz się wylogować w statku w dowolnym miejscu w kosmosie, tak samo będziesz miał bedlogout. Wprowadzają trakcję, nie? Więc pewnie będzie można zrobić tego, całego orga w grze już, nie? O, dżungla. No dżungle to będą klimatyczne miejsca. Przynajmniej mam taką nadzieję. To też może być tak, że oni przygotują ten nowy Planet Tech na takiej zasadzie, że jeżeli ty postawisz swoją bazę na innym szardzie, to osoba, która jest na innym szardzie, będzie widzieć tą działkę zajętą, nawet jeśli nie będzie widzieć bazy. Poza tym zapominać o jednej rzeczy, przecież szardy między sobą wymieniają No tak, bo jest replication layer. Cały replication layer jest, który zapisuje ze wszystkich szardów. No a Sky tak jest, że widzisz działkę zajętą, więc ale nie. tam, gdzie przemieszcza się gracz, to tam za nim idzie cała informacja o wszystkim. Spokojnie. No ale to musimy poczekać do panelu, bo domyślam się, że ten panel nam dużo wyjaśni. A przynajmniej chciałbym. Już kiedyś była tego, na była sytuacja, gdzie to omawiali. Znaczy, jeśli chodzi o odkrywanie ogólnie światu, to miało być tak, że na zasadzie podobnej do No Man's Sky'a, że to co już gracze odkryją, to będzie dostępne jej, tego już nie mamy na serwerze na stałe, nie? Przynajmniej takie było założenie kiedyś. Nie wiem, No, dużo starych założeń odpadło, więc zobaczymy. Tak, ja wiem. Endeavor na przykład cały czas odpadł. As they are the prime example for that. What it means is that you have horizontal layers of microbiomes defined by the species that thrives with the amount of sunlight and rain that still reaches there. Nie chcę przypominać o tym, że trzeba kupić jeszcze ziemię. No ja mam już geotagi razem z Pioneerem, więc... To nie problem. I podatek zapłacić. A to zależy, w jakim systemie będziesz stawiał bazę. Bo będzie taki system, gdzie nie będziesz musiał płacić taksa. Tylko będzie very risky, no nie? Na przykład Pyre. Dokładnie. A ziemia będzie dziedziczona? Rodzina będzie mogła ją dziedziczyć? Tak, którego czekają się nasi wnukowie, kurwa. Spokojnie, chcesz przepisać swoją ziemię na dzieci? Now, to get us started on our certification, we made EP files like the Epiprenum and the Spromeliad, including a version for your hab. Then obviously you need jungles for lianas for a jungle. And we also made agreeas, which add character to the herb and tree layer.
For tall trees, we decided on a fairly generic rubber tree, as its different growth stages serve as a nice foundation for all height levels. And that's pretty much it, what we need to make a pretty good base for jungle. Now, for our third and last use case, let's pretend the data indicates regular rainfall, moderate temperatures. This climate would support a lot of different forests, but we also wanted to use this opportunity to explore extreme scale. And they're just really cool. Optymalnie 40-70. Wiesz, 7 lat temu kupowałem komputer, który był optymalny do ESC, niestety w tej chwili już nie jest. Za 2 miesiące 5000 Nvidia. Musisz kupić komputer z demobilu z NASA. W NASA to mają kalkulatory. Na XP-kach jeszcze tam. To znaczy nie wiem, czy 50-90 jest wymagane, jeżeli na przykład na 40-90... O, dobra, Endor. Ktoś chciał Endora, wyścig na Endorze. Teraz kojarzę tą scenę z Gwiezdnych Wojen. Jak się rozjebał o drzewo. Tak. I będzie też ten zrobił akcję, że rozjebie? A widzieliście X-Winga w bagnach? Tak, widzieliśmy. Ej, to jest żywcem wyciągnięty ze Star Warsów, nie? Misi tylko brakuje. No, Redwoods to są normalne lasy, no. Tych Ewoków musieli gdzieś w jakimś lesie nagrać, więc to jest rzeczywista lokacja. Ale nie wydaje mi się, wracając do karty graficznej, żeby 50-90 była wymagana. Obecne karty stoją na idol Star Citizen, bo dużo stoi po stronie. Nie mogą robić gry na wysokie bo większość graczy by w to nie zagrała. Przeważnie celują w średni. A od tego jest później optymalizacja. Fairly common family of species for the ground levels of all redwoods are ferns. In our case, the sword fern. We also made a huckleberry variant to provide some visual density for the shrub layer. To add some Jurassic variety and tree ferns, as they can be found in New Zealand's redwood forests. The most No important tak, no drzewa są na razie immortal, więc nie wiem, czy kiedykolwiek wpadną na pomysł, żeby się łamały, albo żeby coś się zmieniało w nich. It keeps going. To byłaby kolejna przełomowa technologia do Black. To chyba z 20 lat. Boże, kraka postawiła. Now, one thing our game's foliage is Baobab, sorely missing is the ability to properly react to what's happening around it. The goal here is to unify all forces from all sources. Sorry for the horrible rhyme. Zadamantium. All sources from all forces from all sources. Wind, Ładne drzewo, większe od kajaka. ships, explosion, and whatever else, and have the vegetation behave accordingly. Now, as part of our tech improvements, we will be implementing a GPU-based simulation that's fit for our game scale. For now, we've set up the ferns with our existing CPU-based one to better visualize what it will feel like to walk amongst those giants. Also, with the biomes on our planets now being defined, where an individual object wants to appear, you can expect a lot more happy accidents by having species invade different biomes, making for some unique locations, hopefully. Surely. Now, before I get to disappear off stage, I just want to say a big thank you to everybody involved, especially my team in Frankfurt for doing such amazing work and being all around great people. And also to all of you guys. I really hope you have a fantastic Citizencon. This concludes this phase of Genesis, so please welcome Ian to the stage so I can tell you all about the next one. Thank you. Hello, Citizencon. All right. Those new planets and biomes were pretty, right? But it's time for Phase 3 Civilization to give you some stuff to do. So, let's talk about location density. We've emulated nature as well as we can to make sure our planets are physically based, realistic, and our biomes are emergent. But it's time to start populating the verse.
Czyli zamiast tych psów będą dalmatyńczyki their jeszcze. lives and the structures they build. So it makes sense that whenever you go and explore these planets, that you find their lives. And what's even more important is that when we make these structures, that they use and they follow the same rules as our biomes, such as the jungles and the swamps. But before we continue, let's first take stock as to where we are now. At the moment in the verse, we have these custom, beautifully made locations, such as Ghost Hollow, we've got our distribution centers, or even just some outposts. And these have all been handcrafted by our designers and artists to hit that benchmark. And they've been working directly on the planet. However, going forward, this doesn't really scale with how we want to go forward with the game. Server meshing is about to arrive, and we're gonna have a way higher player count. So those 73 bunkers across Stanton just won't cut it. But in general, it's also pretty barren. There's not much for you to explore and find stuff out there. So there's no exploration gameplay. You haven't really put your character to use for the way that you should. So this means we need to go bigger, which means we need to change our workflow. And with any workflow means we need to first establish a new benchmark. So, with our new benchmark, we are ensuring quality and improve on our previous work and make it even better. And any location that you'll find needs to have its own unique personality and no repetition. We don't want you to find the same location twice. This also means that this is your exploration and your findings. Na Karaku ten kartografia to działa. With your To tak character trochę... or with your corsair, is Okay. that whatever you find, you can Właśnie share o with tym your orgs zapomniałem, żeby or with your sprawdzić. friends. Jak se podlatujesz pod stację, nie? To ci wyświetla w okolicy, nie? We want you to find Stacja, something, jakieś let's tam say, every pierdy. 100 clicks. But also improve the mission experience. So when you stay more on the planet, you're more immersed and you go from location to location. Just keep going. So going forward, we are modularizing all our existing locations and assets. And we're basically making a library of buildings and layouts that we'll be using to no longer work directly on the planet. The neat thing, all these modules and assets can be iterated upon and tested right in the editor for all the designers and artists to ensure fun gameplay and interactive sandbox activity, and also make sure all the mission stuff is there. Basically, we're building a toolkit. So let's look at some of the things that we need to keep in mind as we are making that toolkit. First and foremost, we've got our art style and branding. We've got things like Frontier for our settlements. We've got high-tech for the emergency shelters, but also utilitarian, like our bunkers and distribution centers. The richer the data, the richer these locations will be. Secondly, they all have a function. We've got mining for our mining outposts, farming for the farmsteads, or just places where people live. The function of the place will define the way the place looks as well. And, spadło z wrażenia. and last but not least, the people as well, the faction and their loadouts. We've got lawful people like the new Citizens for Prosperity in Pyro, unlawful such as Xenofred, and sometimes not even no one. And the place needs to look a bit, derelict. In different places, you'll find different people. So, now that we've made our toolkit and we've defined all this new stuff, let's start building thousands of locations. Yes, I said thousands. So, to avoid the same issue of working on directly in the planet, I'd like to introduce to you Starchitect. To polecieli z What nazwy. allows us to do is directly on a planetary scale scatter all these new libraries and modules and assets and no longer work directly on the planet. And it uses the same logical rule set as our emergent biomes. And it also gives us full control over the data that we set on these locations. So expect locations in places where they make sense. Let's kind of look at all this new Genesis data and all these new libraries and chuck it into Starchitect and see what it gives us. As you can see, we're now able to make full-size locations, and they will look completely different based on where you'd find them. The layouts are controlled by the rules, and it will reflect its place in the verse. We've got farms, mining outposts, but even our older locations, such as the bunkers that you find on Stanton. O, bunkier obok bunkra. A to ciekawe.
Będziemy lecieć na 2 odrębne misje i machać do siebie przez lusterkę. Przez okno. So, let's look at an example and kind of use the tool to really, make a location. We can define the rules, as I've mentioned a couple times by now. So for our mining outpost, it wants to be near a resource. We can specify what this resource needs to be. But we can also give it suggestions where sometimes you'd find it here and sometimes you wouldn't. If the location has refineries, it might want to be near water to refine the resources. Then secondly, we can define what buildings should be there. So obviously we need mining buildings, houses for people to live as well, and even power buildings that we can leverage with the resource network. Starchitect will intelligently figure out where to place these and what needs to be at the location. Next up, farms. Its rules, well, temperature. Not every plant can live in every temperature. It's the same with soil type. Only certain plants can be in certain grounds. And then we can query the seed map to determine what plants you would find there. What are the harvestables? As for the targets, again, farm buildings, obviously, power buildings, houses, but even animals such as our beloved quasi-grazers. And last but not least, derelict ships. We've got these all over the place currently. Rules, well, they'd be close to anti-air because I would be shot down, but even in harsh flight conditions such as mountains or low visibility, you'd probably most commonly find them. Targets, well, crash ship parts, of course. Sometimes you'd find the full remains of a javelin, and the other time you might just find the nose of a starfarer laying around. So, let's talk about coherency. Sure, we can scatter all these locations everywhere on the planet, and you'll find them in places they make sense, but we can do better. You don't just want to find an outpost completely on its own, right? We want to make sure it really feels like people have built their lives here. So, let's talk about some missing bits. We want to tell tighter stories, such as the people's lives, but also logical exploration. If I find one thing, I expect to find something similar or something else nearby. We also need more data control. What defines one mining outpost being different from the other ones, aside from the harvestables? And also give the narrative developments. Make sure, people build near rivers, on mountains, they build near town halls, they build near distribution centers. So to hit that bit of our benchmark, we make sure that locations are near each other and group them together. The effect it gives is a fully developed landscape with vistas and points of interest all over. And we group them together in what we like to call a cluster, like this one, that has 13 locations. Let's talk about clusters. Clustering means generating locations near other locations. So, for example, if you find a distribution center, just like in the verse currently, I would find forward operating bases next to them. But if you go even further out, you'd find mining outposts to funnel those resources to the FOBs. W końcu pojazdy będą Go out bardziej even użyteczne. further, you'd find caves around them, because that's where they might find some of the gems. Szybciej będzie się przemieścić autem niż And then we can even specify the data on a cluster level. All of the factions that live at this whole cluster, any mining outpost, that would be the same people, but also what commodities they sell, to find on what resource you'd find. So let's look at an example of the clusters. We have our mining cluster. Again, we can define what rules we should have. Rules, well, near a resource, just like our mining outpost, but also it needs to be on a lawful planet. We can target on a planetary scale where they would need to be. They need protection. As for the targets, well, caves, mining outposts, but even trade posts. Let's go to the other side of the spectrum. Before I do so, I forgot. Data. We can, on a cluster level, specify, again, what mineral commodities, but also what harvestable types you'd find are in that region. Now let's look at the other side of the spectrum, an unlawful cluster. What rules? Well, they need to be far away from any other cluster, because they want to be isolated and do their evil deeds on their own. And also on an unlawful planet, such as somewhere in the Pyros system. For the targets, outlaw outposts, crash ships, because they would shoot them down, and also ruins from just places they just completely overrun. The data on this one,
You'd find specific loadouts, and they'll be using weapons that you wouldn't find in any other legal system. And these weapons will be sold at the shops in these regions. So, now that we have a cluster, let's go even bigger. Just like our locations, we can put clusters near other clusters, and we group them together, ranging between 10 to 15 locations each. And we group this into what we call a sector. Like this one, that has about 120 locations. However, on a planetary scale, we can define how many sectors we should have, with each their own data and persona. And every single one of these locations is now ready for the mission system to hook up and give you gameplay, and for you to find a bunch of places on your own. No, to może być ciekawe. And just on this side of the planet, can you guess the number? We've got about 3,042 locations. No to raczej nikt się nie będzie nudził. This means that Starchitect, we're just able to, on a planetary scale, just define how many locations we need, what you'd find there, and to just give that full identity. To znaczy? No, bo oglądam bez dźwięku, bo przebicie mam. Aha. Thank you for listening. And I won't just see you in a verse, but I'll see you in a denser bunkrów verse. o lokalizacji na planecie. Większa. However, this was only the first phase 3000 of na jednej planecie civilization. na przykład. Let me introduce you to the stage, the person who will introduce life at these locations, Francesco Raccucci. No a wczoraj pokazali na Pyro live on this location. Jak gościu wpadł tam do jakiegoś settlementu, koło na Pyro i wszystkie NPC były gołe. Tam ponoć zapadają się pod ziemię tam, jak chodzili tam. Where are we today? So my name is Francesco Raccucci and I'm the director in CIG. Welcome to the next step of phase 3. We will look into how life adapts to the laws of nature and how all the NPCs can interact pretty much with these incredibly vast and dense worlds that we just saw. So up to this point, we have seen how we are building the worlds. We start from the physical data set, and this is to make sure that what you see is not just beautiful and realistic, but also physically accurate. So the distribution of the elements that we have seen and the location and the POIs are influenced by geology, mission, Znowuż nawiązanie do Star Citizena, kojarzy mi się z bunkrem na Endorze. W takiej fazie, w takich lokacji to już się można było zakochać. So from an AI perspective, we categorize the elements of those worlds to samo, into co 4 pomyślałem przed chwilą. Emergent environment, that is everything we have just seen being built out of the physical data set. Users-made locations. So this includes everything that our designers or you players will create in the world. So something that is mankind-made and not predefined in the environment. Interior of those locations. Now, this is very connected to the previous point. The difference is that they represent usually a confined space where there is much more tight interaction. And for NPCs, it's a lot about interaction with objects that we are usually used to in our everyday lives. And then the day and night cycle. So in essence, the passage of time. That so far didn't have really a lot of impact on the gameplay. So to allow life to respect this world and conform to the rules that this environment defines, well, we want to improve our tools and workflow, and we want to distance ourselves as much as possible from a designer-driven approach. This is because, first, it's labor-intensive. It can be prone to bugs, but also because the scale of the words that we have just seen are very hard to be, designer-driven and markup. So we want to improve this workflow, and we will see how manual markup is also not usually the best option, because with these words that are heavily impacted by users and changes and customization, it's very hard to know in advance where interesting things are. So today I want to show you a couple of examples of what the IT team has been focusing on to make these systems supported and scale correctly to support these vastly dense dynamic worlds. So we'll look at perception in light and dark environments and dynamic cover generation.
So, attacking an outpost now must have a level of depth that goes beyond what we had. So layouts of the environment can change, vehicles may or may not be present, and PC can be anywhere. And if it's a bright day, well, we will be more visible, but our enemies will also be more visible. And if you choose to attack at nighttime, well, we'll attack in shadows. During darkness, it's going to be a bit harder to see our enemies, but we will also be harder to be spotted. And it will give us more opportunities to be stealthy and sneaky. How do we do that? So as you see, there is also a lot of different light conditions in this outpost. So in this scenario, we will start look at how perception is impacted by the day and night cycle. On the planetary surface, as we've seen in the outpost, natural and artificial lights are the two elements that will impact vision. And knowing that, you can use this to leverage your gameplay style to exploit basically all the environment. So what is perception? On the NPC level is the combination of data that we collect out of the senses. And vision is one of the senses and just tries to, in a way, simulates the human side ability. So designers can already tweak the perception in different ways. And one way is defining how quickly NPCs can understand what they are seeing. And the light condition have a direct impact how quickly an NPC will fully understand, for example, if there is an hostile in front of them. And obviously, there is condition of light that designers can control, and some others, like the day-night cycle, that they can't. So in this video, we'll see two main elements. The graph on the top left and the two colorful cones. The graph on the left basically represents the current light level the NPC is in, and the current multiplier this light level generates to speed up or slow down the NPC perception and understanding. The two cones instead represents the primary and secondary FOV. The red color means that if you stand in that location, it will result in NPC reacting the slowest to you, and the green color instead represents the quickest response. So during the night, NPC will have a hard time to understand and foresee and see things, but if they have flashlights on their helmets, they can turn it on, and this will impact their primary FOV, making still the peripheral vision a bit more uncertain. And as you see here, first of all, the NPC is Moim zdaniem za dużo NPC na dzień dzisiejszy widzą w Star Citizen. The night vision capabilities of the animal, and it's kind of our tier 0 pets. So we will now look at the cover system. That is the next dynamic things that I want to show you. So when we introduced planetary navigation mesh the first time, our goal was really to create a systems that would support and process the environment in a very dynamic way. Our planets are just way too big to statically export them and process them, first of all, and then their regions only exist when somebody's there and the NPCs are there. So essentially, environment has its purpose only when life exists. Also, let's keep in mind that even if we could export dynamically and statically those planets, so processing dynamically all a static version of the planet, this would be, first of all, wasteful and on the memory side and time-consuming. And also because we have a lot of runtime modification of the terrain, this would require us to still reparse runtime. And pretty much that would be almost all the time. Okay. So to generate the cover data, we want to leverage the navigation mesh system. And what we do is, as you see here, the blue polygons are basically where NPCs can walk, and the green ones are what we call cover surfaces, that are our simple representation of the environment, what NPC uses to understand if they can hide behind something and if they can shoot from some positions. So up to now, we have an approach where designer would be a designer-driven approach. Designer can define in the locations where cover was interesting. They could mark it up, either the location itself or prefabs, and then with a special entity that would just sample dynamically the environment, but would still be designer-driven. This is obviously a good approach it's also a standard approach in gaming industry, but what about all those organic and inorganic elements that get scattered with a new system? Like if designers want to iterate on these ones, for example, and they want to change the physical data sets, those scattering tools will just change completely the layout. And what we want is that designers can do this change without being afraid of doing it because the gameplay was, predefined and controlled, and now they can just make something beautiful but also fun.
Besides that, yes, we did have a prefab approach where you can build stuff out of small building blocks. This is obviously a good approach because it's, in a way, you can build stuff out of smaller version, but this creates a lot of unnecessary data. Imagine a crate, and we can say that the crate can generate cover. Now we stack 100 crates, and what happens? That we have a lot of data to generate cover that we have to process, throw away. This would just waste CPU cycles for nothing. This is why, until now, you also couldn't find an NPC in a forest like this one and see them hiding behind a tree or a rock. So enabling the dynamic generation of covers on the planet allows us to exploit all the elements of the environment. Whenever navigation mesh generates, NPC can now have a chance to fight with you hiding behind available elements. Boulders, rock, walls, and are all useful elements right now. However, we don't have to limit ourselves to static geometries, but also vehicles can be used for cover. And as you can see, this is dynamically generating while the vehicle moves. So be careful where you park your Ursa, because now it can become a source of danger for you as well. Last but not least, these systems can be just used on all the different type of navigation mesh we have, so not on the planet, but also, for example, the interiors and everything you guys construct. Because obviously, you guys will build your own locations, but you don't really mark up stuff, or you don't want to decide that, because that's going to come automatically out of the system. So I want to show you what I want to show you now is just like a little bit of insight of what goes behind the scene when we generate cover and navigation mesh. These are some of the steps that our system does. So we always start from the environment voxelization. What that means is we process the geometry, the physical representation of the geometries, that is a little bit simpler than usually the render mesh, and we construct it in a voxelized approach. This is also using different types of agent definition. Why so? Because obviously where a human can move is not the same as where a vehicle can move. So we can define different type of precisions and then speeding up the process where we have to, or be more precise where we cannot be to. And we can also create overrides based on different things. For example, if you crouch, you can enter into smaller locations than where you stand. This process is basically common between navigation mesh and cover. After that is generated, then we can evaluate the voxel in different ways. For example, defining where we can walk. So can we make the step with our foot over a specific voxel? Or is there something in front of that hole in the NAM mesh so that we can actually cover behind? And then we can basically decide where to generate cover surfaces. And after the cover surfaces are generated, we can process where the cover locations are. Cover locations are a good spot for NPC to be behind the cover. So what we see here is that with the introduction of Maelstrom last year, obviously we knew this would revolutionize how you guys are playing. And we did have to find a solution to handle all the destruction you can create. Okay. So we destroyed so much stuff in this world that we had to find a solution, right? So this is why we approach the cover generation navigation mesh as it is, because there is just no way for us to predict anything that you're doing, and we want just Maelstrom to be another trigger for word evaluation. So as you see, this is all dynamically generating. And destroying anything just makes Pytanie, czy ta baza się później odnawia co jakiś czas, czy można ją zrównać z ziemią i jej nie będzie? To wszystko by było zrównane z ziemią w tej grze. The color that you see is mostly cover quality. So you see the light green is high cover, the dark green is low cover, and then we have the red that we introduced some time ago. Dariusz, patrzysz przez pryzmat Endeavora, dlatego po prostu tak krytycznie na to patrzysz. In open space. So let's just recap. What we want to do is finding a plan and having a good plan to approach life in this vast universe. What we want is the life to be able to systemically evaluate all the dynamic environments that is generated. We want to improve our workflow, not only to support designers and being faster, but also support all your guys' creations. So we want the life to adapt, and this is all for making the game fun for you, so that everything comes together. So thank you all. This was phase 3. And now, let's welcome Ben Parry, that will introduce you guys to phase 4 of Genesis.
Thank you. Hello, Citizencon. That's not my line. Sorry, someone's changed my lines. Welcome to Phase 4, Light and Sound. Now, we've seen already automated systems for automatically placing different biomes, different vegetation, settlements, and people. So now we're going to take the same approach to automatically handling light itself. First of all, why is this important? Well, it's not always obvious, especially when they do their jobs as well as they do. But there's an incredible amount of attention from the lighting artists that goes into all of the locations that we have in the game. Besides just marking up the reflection probe areas, they also manage the visuals really carefully, adding fill lights, approximating bounce lights off ground and up into ceilings and dark corners where there aren't any direct lights pointing, really. And the problem is, not only does this take a lot of time and really constrain the style that they're using, it's simply not possible. If you've got a planet full of forests and, what was it, 3,000 and something placed locations, you're going to be exploring places that no artist has ever visited. No, they've not looked at, and they're certainly not going to be able to have tweaked it for you. So we need something that works completely hands-off. And natural outdoor scenes are especially problematic for us. Indoors, you can put a lot of little lights around pointing from different directions, and you can probably justify it. Outdoors, you've got the sun, and you've got the sky. And if you're behind a tree, you've got the sky. And so you need that skylight to vary. Now, so this is the forest as you'd see it without the GI system. As you can see, all the shadows are receiving lighting from the same environment probe, so it's basically just a flat color across. We replace that with around 40,000 mini ray trace probes. Each of them has their own view of the sky, and so that gives you way more contrast and variation as you move in and out of the canopy. Now, there are a couple of other pieces of the puzzle that we've been working over the last year. Now, the first is, well, all the stuff that you can't stick 40,000 mini probes onto. Anything that doesn't have an opaque surface, we can't really know where it is on the screen and track it from frame to frame. But if we don't do anything, it's going to stick out like a sore thumb. We've got fog, we've got particles, we've got other little things, I don't know what they are. And so we need something to do with those. So to address this, we've added a kind of stable grid of medium-y kind of probes that are generated around the player as you move around. So that gives us approximately matching lighting that we can apply to all of those things. Now, this is a little bit difficult to illustrate in normal scenes, so for once I've been making my own levels. As you can see, Pico's in trouble again, but because the lighting team hasn't helped, you can't see anything in most of the scene. If you add the transparency GI system, suddenly the whole scene comes alive. And this is something that we could never have done until we added this tech. Pico jest porywany przez kosmitów. Now, the other piece of the puzzle is glossy reflections. Now, we've got a fair few shiny objects in the game, you may have noticed. And we've got the same problem that if we fix the lighting on one thing and then the reflections don't match, it's going to look terrible. Also, ray tracing reflections is really cool, and we wanted to do it. And the challenge here, though, is that the ray trace reflections you're going to do, they're not just mirrors. Like, we've got a whole range of objects in the game, from like a scuffed hull panel all the way up to chrome-polished pipes. And we want the same system to apply globally across that. So I'm going to do an uncomfortably short breakdown on what this tech looks like and how that comes together. So here's what we need to beat. Now, obviously it reads as shiny, but there's this kind of fakeness to it. It kind of looks a bit like it's flying. So let's see what the ray tracing looks like. Yeah, it's really noisy and horrible. We need to clean it up. So what we do is we let pixels share their data in space, and then also in time to clear up the final image. And then we let the game's normal anti-aliasing just kind of clean up the last stuff and carry us over the finish line. And that's how you make a chrome penguin.
Now, I'm going to derail for a moment away from the topic of Genesis, because this isn't actually just about automating the lighting for new environments. This is also about pushing quality in areas that have already had all of that work done by the lighting team. We're freeing the artists up to light more naturally, allowing the time of day shifts to be embraced rather than fighting against them. And as I'm about to show, players and NPCs are going to reap the same benefits as well. So here we start adding natural areas of light and shade and warm and cool colors. These open areas benefit in the same way as the forest scene did, adding areas of shade and areas of open lighting. Like I mentioned, the time of day shifting leads to different ambience as the sun moves. Część osób pewnie zrezygnuje z reshade'a, że ja nigdy nie korzystałem. And this is the shot that I just liked. Też nie. Finally, let's see how the new GI system can brighten up your character's day. Dariusz, szczegóły są ważne w MMO. Whoever they are. Przynajmniej dla mnie osobiście. Szczegóły potrafią zrobić grę w momencie, kiedy I promise you light and przemieszczasz sound, się but I przez to don't całe actually know anything about środowisko. sound. So here's the man who does, Graham Phillipson. To są to tak zwane małe smaczki. Good afternoon, Citizencon. I've been at CIGE nearly 10 years, and this is the first time I've done this. Very exciting for me. So, do you want to make some noise? So, sound isn't as fast as light, so it takes me a bit to catch up. Jared wrote that joke for me, so you can blame him. He says it right here, blame him. So now we have a huge amount of visual and interactable content. Locations, biomes, populations, planets and systems. And now they're all beautifully lit too, thanks Ben. But how do we paint this world with sounds? It's a challenge. It's a challenge of scale. We need to support multiple star systems, and it's a challenge of quality. We want the highest quality possible. We also don't want implementation to hinder creativity, and we want a seamless experience. So we're asking a lot. But with Star Audio, we can rapidly implement audio for entity classes, brushes, or audio sweeteners, all of which can be reused and reflected immediately across the game, including all of those emergent locations we talked about earlier. So again, this is Genesis data driving what happens in-game. And we can do all this without breaking flow. So here's a fairly dry video. It gets more exciting later, I promise, showing you our rapid workflow. So over on the left, I had to think about that, we have the Wise editor, that's where all our sounds live. In the middle, we have Star Audio editor, and on your right, we have an entity that needs some insect sounds on it. So we can very quickly drag from Wise to Star Audio. We can mark up very quickly a bit of logic, and we can re-trigger this entity's spawn sound so that it immediately makes a sound. I assure you there is a group of insects. Thank you, you're too kind. If you like that one, you'll like the ones that come later. But there's a little something missing. So to add some realism, sounds respond to how they move, how you move in the world and how they move relative to you. So we need to change the frequency as their velocity relative to the listener changes. This is known as the Doppler effect. In simple terms, the pitch dropping as something whizzes by. Or, in even simpler terms, now, sound designers traditionally needed to implement their own Doppler sounds. But given how fast we can travel through these rich, dense locations and the sheer number of them, we can't afford to be doing that any longer. So we've created a systemic Doppler solution. And I'm going to show you that now, the only way I know how, by putting a big Benny noodle machine on top of a mountain.
So you can hear the pitch and tempo changing as we move relative to the Benny Noodle machine, and this is all fully systemic, no special treatment for this sound. And I expect the noodle bar to be very busy after that commercial. So, how does it work? Well, the listener is surrounded by variable time delay buffering, not the horrible kind of buffering you get on the internet. This is a really nice kind that helps the game sound good. Each buffer represents a section of the sphere around the audio listener, and the audio is mixed into these buffers at a position that is appropriate to the object's position in the world. Changes in the position are applied to the delay buffer by interpolating the audio data. But that's not all we're doing here. Now, I know there was a bar Citizen yesterday, so some of you may not be thinking as fast as you might normally, but you may have realized that by buffering the data in this way, we're not just creating a speed of sound, we are not just creating a Doppler effect, we are indeed, and I just spoiled my own line, creating a speed of sound effect. So, introducing systemic speed of sound to the game, I now have a couple of minutes of video, and we go through rapid fire, looking at some fantastic examples of what this brings to the game, starting with a spaceship pass by that is supported tonally by the systemic speed of sound. Let's do this. Okay, sounds cool. What about weapon fire? So let's bring in a sniper and, unfortunately for the sensitive of heart, a Pico. We're going to hear this first from the perspective of both with no speed of sound effect. Okay, so that's, if you were at the Pico perspective there, that's how you'd hear it in game right now. Let's hear it with speed of sound enabled, and this time we're just going to listen from Pico's perspective. Oh. So Pico's down before he even hears the shot. But don't worry, he's not dead. Okay, let's finish him off. Now he's dead. And as the voice of Nie wiem, czy Pips ktoś power zauważył up, nowy hełm. I need to get some proper placement in. So there's one more example for you. I armor. Finally, Już niedługo not pojawi się finally, w we have ship weapons, subskrybach. so listen to the fire rate as the ship approaches the camera here, giving you a bit of a sense of threat. It's not too easy to tell what's going on there, but you get an increase in fire rate. Nie ma na kusiego. Finally, the really cool stuff, explosions. So we can put a cinematic element, a shockwave element, and a delayed speed of sound effect. Oh. To jest fajne. And that's A way too cool ten to do łańcuch just once, so we're świetlny going to do it LED. twice more Okay. from further distance. So again, cinematic effect first when you see it. Shockwave. And the explosion itself. This is all completely driven by parameters in the game, so we can do this for real whenever you drop a Moab. One more. That's pretty cool. So, the speed of sound, No tutaj ekipa dźwiękowców odwaliła kawał dobrej roboty. No, audio potrafi bardzo dużo zmienić, jeżeli chodzi o imersję. cinematic moments. So, in summary, we're trying to make the game more immersive and respond to all this Genesis data and make it feel more real. And that's not all we can do. We can make sounds respond differently to changes in atmospheric pressure and resultant changes in temperature. So, for example, the sound will travel faster in extremely hot, high-pressure environments. We really look forward to getting this in-game for you and getting you enjoying it at home. Now,
That's all from phase 4 of the Genesis cycle, light and sound. So I'm going to hand you back to the amazing Ben and Ali to bring us home with the final phase. Thank you, sir. So, as Graham says, this is going to be the final phase of Genesis, and it's called Nature's Wrath. And this is where we're going to bring the very planet itself to life. So, first off, let's start talking clouds. So clouds have got an atmosphere, have got to be one of my favorite visual features of our game. They're truly awesome, but they're also completely static. Nothing has changed with them. So, what we want to bring with Genesis is the evolution of clouds over time. But this isn't just some simple scrolling animation. We use the same physical data sets that drove the biomes we talked about earlier and Starchitect, and these are also now driving a physical simulation of the clouds so they can form and dissipate in realistic conditions. So this means things like the oceans, the prevailing winds, mountain ranges, and the temperature will all impact the clouds. But to complement these more dynamic clouds, we've also improved our lighting model. So it now correctly accounts for how light scatters multiple times inside a cloud. And this is important, creates much deeper lighting, and it can contrast against the sun's rays, resulting in much more vivid cloudscapes like we see on the left here. Something we're all too familiar with in Manchester. Now, it would be awesome to bring this into context and show it on an actual location. Let's take a look at a quick scene to round this up. It's a nice day on the surface, but something's different. The clouds are moving, but they're not just moving, they're forming naturally in changing shape. They dissipate as they glide on the atmosphere based on wind data, stratus and cumulus alike. Now we start seeing the new cloud shading model come into play. We are seeing enhanced occlusion beneath the cover, emphasizing the sunbeams, how it interact with the clouds, and seeing the light shafts peer through the layers. Now, as this is closing in, we can start to see the changes in visibility of the area. Light precipitation is starting. Previously, we authored static cloud shapes, but no longer. We didn't manually place a volume here. Its presence has been informed by Genesis data. Oh, and it's not just a cloud volume. It's a weather front. Oh. Now we're trying to see the wind picking up. Terrain and rocks are getting wet. Vegetation, grass, and the overall environment are responding to the weather. The system is changing. No tego brakowało, nie powiem. To naprawdę, to jest kurwa nowość techniczna poważna. Light, reflections, and rain droplets. Making it it's getting really ominous and loud in here. I can feel the danger. I think we should let this play out in the game. No, to wygląda. Ciekawe, czy piorun może pierdolnąć gracza. Ale FPS-y pójdą. Kurwa, nie no, zajebiście. Pięknie. O no! I kurwa, podzespoły Pixys. Tak. Spalone. Czy ktoś już zmieniał zestaw chusteczek? Ja już widzę, jak będzie mi to chodzić w 2 FPS-ach. Ja już zużywam drugi lubrykant. No jedyne co tam piorunów mi brakowało w tej grze. I fajnie, że się pojawiają. Bo w takich nebula w kosmosie też powinno być. Każą mu wyjść coś tam. W ogóle tego efektu tej burzy to brakowało, nie? Tego nie tak, było. Tak. Jeszcze z kosmosu, jak jesteś i widzisz te chmury na tym, na planecie, i na planecie by waliła burza. I rozbłyski od cyklony. Tylko kiedy? Za 10 lat. No. Fajnie by było, jakby teraz, pod koniec, jakby w tą aurorę pierdolną piorun teraz i spadłaby. To by było gites. EMP. Jo. A, dobra. Masz. Dobry masz. Wszędzie pchają teraz tego Zeusa, no. Co tu stoi Zeus? Czy statek... Ciekawy jestem czemu. Chwila, czy statek reaguje na pogodę, żeby ciężej wystartować? Nekusiemu się już rolka skończyła, no uspokójcie się.
Ogólnie statkiem to miota jak wieje, nie? O, i silniki ma włączone. No, będą lecieć przez tą burzę. Mam Kiedyś nadzieję. wiatr A2 zwiał. A nie umie sprintować? Deszcz Nie, pada. no wiesz, tu wszystko musi się dziać powoli Imersja. na prezentacji, no. Przecież No, on jak, tak się przejął tymi skoro, piorunami, że... Chris jest producentem filmowym, to musi być wszystko w kanwie filmowej, nie? Nie może być No, tak wszystko naprawdę. ale nie no, z kokpitu to kurwa majestatycznie wygląda, te przebłyski, ten deszcz. Teraz zobaczymy, czy szyba będzie Dlaczego taka zaboczna mocna stała. muzyczka? Nie no, nie ma wycieraczek, więc wiesz. To są specjalne szyby, na których deszcz nie zostaje. Bo użył antyfoga. Antyfoga. Nie no dobra, jakieś kropelki są, ale to ponoć, wiesz, te szkła, które są w Star Citizenie, są ze specjalnego metalu. No okej. Kurwa, nie no, w takiej pogodzie to ja bym sam polatał. No. Kurwa, no. Pięknie. Pytanie, czy... Ale to ja muszę już kupić lepszą kartę graficzną. Oby burza pierdolnęła w któryś statek. Naprawdę chcę to zobaczyć. Czy ewentualnie będzie to jako... 70 zaraz. No ta Aurora tak dosyć jest... Okej, dobra. I chuj. Ale patrzcie na Zeusa. Zeus ma ten, czerwony front. Zeus ma czerwony front i stracił tarczę. Nie no, pięknie bają. Ło. Kurwa. Zajebiście. Stanął mi. Uważaj na blat od biurka. Biurko co chwilę mu podskakuje. A potem sąsiadka Moja urca podskakuje. No to tam puka do ciebie do drzwi, a to co chwilę pu. Yeah, so that was a combination of lots of tech we just saw that all combined together to make a really great cohesive experience. So we started with the cloud simulation, which wasn't really a cloud simulation, it's a weather simulation. The rain will appear not at random, but it's based on physically plausible conditions, so you have real weather fronts evolving across your planet all the time. We have a host of visual effects, like the rain, and then you have the atmospheric scattering that you get under the columns of rain. We had the puddles and the splashes and all of this type of visual effects. I najlepsze zachowali na końcówkę Developing over prezentacji. time, and that introduced turbulence to the flight model, making flight very challenging. And then, of course, we saw the lightning, which plays havoc with your instrumentation, but direct strikes will damage your ship, and of course, some storms will be dangerous enough to be fatal, as Ben's unlucky Aurora just found out. And these storms will sometimes be short-lived and localized, but others will be larger and potentially permanent on some planets. And this is going to restrict access via flight. I mean, players will be forced to resort to ground vehicles or even foot. And this is all going to be dynamic, meaning that you might find yourself trapped in some really unexpected situations. So we really can't wait to use all these mechanics to open up many new gameplay opportunities for All in the Verse soon. All in the verse soon. Uwielbiam to stwierdzenie. A wise yogi once said, "It's your job as a pilot to compensate and stay on course." All right, what have we learned today, guys? Ogólnie patrząc na to, jak przebiega implementowanie to, co pokazywali na ostatnim Citizenconie, no to zatrzymaliśmy się na etapie 15 października na 71%, więc naprawdę to nie jest zła liczba. Patrząc na poprzednie Citizencony i patrząc na poprzednie rzeczy, które mieli wprowadzić. Znaczy, teraz to tak widać, że co roku to jakiś nowy tech wprowadzający jest całkiem spoko. Tylko wychodzi na to, że te 1200 osób tego techu to chyba raczej nie ogarnie. Zobaczymy. Pamiętacie różnicę pomiędzy Planet Techem V3 a V4? Jaka różnica w FPS-ach się nagle zrobiła? Nie dość, że się zrobiło to ładniejsze, to jeszcze więcej FPS-ów, więc mają szansę pójść dalej. Tak, tylko wiesz, brać pod uwagę, że mamy na razie 2 systemy, a tych systemów ma być coraz więcej, no to
A to wiesz, to nie ma znaczenia. To i tak przez inny serwer jest obsługiwane. Tak jak Pyro i Stanton ma 4.0. Stanton ma 4 serwery, przepraszam, 2 serwery i Pyro miał 2 serwery. I robili to na 250 osób, więc... Tak, tylko wiesz, chodzi o to, że tech mają taki wielki, że 1200 osób, to ja nie wiem, czy będzie w stanie ogarnąć, przełożyć to na fizyczne 1000 planet plus. Nie? O to się obawiam, że to jeszcze parę ładnych lat potrwa. Beautiful. That was a smashing presentation. How is it to do it here in Manchester versus LA last year? It's very different. LA is, of course, amazing. It was incredible to visit, but I think there's something really special about doing it here, just down the road from the studio. It's amazing to see the people you get coffee with, the people you work with, and you chat about problems and do design with. They're here too this time, whereas last time it was amazing and it was lovely meeting all the Oj, tam nie chciałem głośno mówić, że i ten bęben. Ja też mam countdown taktyczny, więc się nie odzywam. To się nazywa proces doświadczeń życiowych. No, Warkanowi się podoba, więc co chcecie? Fajna jest, no przynajmniej nie jest kościotrop czy wiesz jak na ciuchę, tak? Tylko gorzej jak ten, gorzej jak doda, że fajna dupa napisał i doda z przodu. To już będzie chujowo. What are the main 3 takeaways from today's presentation? So it's like Benoit just said, the whole Genesis set of technologies is all about creating more worlds faster and better. Nie wiem, czy od razu będzie kolejny panel, ale ja robię krótkie But we want to be able to deliver that more. We want to be able to exceed czy that faktycznie to benchmark, tworzenie planet to wyjdzie im tak fast. Everything we make going forward. And the whole Genesis panel, I won't pretend that I know everything about everyone's section because they're all experts. But all of it is coming together to create a much better game and much better content for it. Amazing. Okay. So, what was your tam w prawym rogu gościu na tym, na komputerko zmobić. That's not fair. I love all those people. The dynamic weather demo. I'd not seen that cut. It's incredible. I love it. I have to shout out Seb's work. He makes the techie stuff that me and the Planet Tech team make. He makes it beautiful. And his team, of course, over in Frankfurt. They're all incredible. I love them all. But I can't pick a single favorite. I could shout out everyone because it all looks amazing. I don't want anyone to feel like I didn't. Very humble. So, tell us a bit more about what players can expect off the bat with Genesis. What are the biggest changes coming for them? Well, you're going to see the planets become more and more physically based. As this technology matures and is finished out and is rolled out to the stuff that we're delivering to live, you're going to start to see all of these things come together. You're going to see that cohesion that we demoed today. And I'm hoping that we're going to show you some more of the steps along the way as well in the future, where we won't just be showing you pines anymore. We're going to be showing all that incredible stuff that Seb's been busy authoring. Together, it's just going to look amazing. I'm so excited to get this into people's hands. Beautiful. The personal highlight for me was seeing the water interaction with the biomes. Is that something you're excited for players to interact with? Absolutely. The swamp demo with the water interaction, I kind of knew it was coming, and I'd seen like the clip in the background, but seeing it there and it just working is great. I love it, and I can't wait for once those biomes are out and you can go and explore. It's so much more reason to be in the water. And see it all. I'm very excited, yeah. Immersion's obviously very important to our community, but I would just want to touch on the work you and the team have done. Is there anything you want to say to anyone in the studio, or any shout-outs you want to make to the people you work with? I don't know what to say about fans except come up and say hello if you are one. Back at the studio, you guys are all amazing. It's great being the person to stand up and talk about this stuff together with Ali as well. But there are so many people that go into making technology like this, whether it be the water sim and the rendering and all the people that worked on that, or the Planet Tech and all the people who have worked on the giants whose shoulders we stand on, and then the people who work today. It's not just me. We have a team. We have a group of people, and everyone brings a unique contribution. It's amazing. It's great. So thank you to everyone.
Yeah, just to echo that, thank you to everyone who's worked so hard on all this tech, including yourself. Chcesz pójść na arenkę? Tak, za 15 minut? Yeah. Może szybciej? Możemy spróbować, no? No, ja bym sobie tam posprawdzał parę rzeczy. Dobra, I like seeing zaraz the wrócę Pico get i cię shot. tam zawołam. Absolutely. Shoot that guy. He doesn't, we don't need him. Well, speaking of community, I think it might be time to throw over to Dan, who's checking out the community booths. Dan, are you ready for us? Yeah? Thank you, Kirsten, and thank you, Will. It turns out water is wet, and no one better to tell us than Will. Now, guys, we are here back at Citizencon on the show floor waiting for the next panel. We'll be back in a little bit for that, but I want to continue showing you guys some of the awesome stuff we have here on the show floor. So I'm here now at the Monster Tech Sim Pit area. Monster Tech we had an awesome promotion with earlier this year where we have these great themed chairs. Look at this. This is an RSI branded Monster Tech chair. Let's get a close in on that if we can. Look at that RSI branding. Look at me. Look at me. I'm Chris Roberts now. I'm Chris Roberts now. So let's take a look at this booth right now. We have an awesome area where players are playing Arena Commander in sort of a real D 4D situation. These are haptic chairs. There's motors in the chairs. They're using our VKB branded joysticks. Thank you again to VKB for helping sponsor Citizencon. This is awesome. They are getting to play Star Citizen in a way few people ever get to experience Star Citizen. It runs smooth, it looks great, this is awesome. If you guys are here on the show floor at Citizencon, this is an awesome place. You definitely need to check this place out. How you doing? Doing well? You winning? Are you winning something? I'm just trying to figure out how to fly again. He's trying to figure out how to fly again. You have to figure out how to walk before you can run, in a sense. We have a huge crowd of people here, so it might take you a little bit to get in, but this is awesome. And as you can see, continuing the branding and the theming we have here, just excuse me, guys, we have in-game posters as well. We have a Leilani Addison poster. We have our Ship Showdown posters. All the theming here is that we were on deck of the UEES Barbary here in orbit above Manchester. Now, guys, we also have some awesome stuff we're about to show you. We're going to head over to the community booth in a little bit. But first, I want to take a quick moment to also thank one of our other sponsors, Scan PC. So for those of you who are attending CitizenCon, you didn't even know this, but all of you are actually entered in a competition right now to win a free Themed Star Citizen Scan PC. If you check into your bags, you have a challenge coin. Every single challenge coin in every single one of your bags is a unique number on it. At the end of the show, we'll be pulling a random number that matches one of those unique challenge coin numbers. So make sure you have your challenge coin on you. If you don't, you're going to miss out because we have an awesome themed Kovalex box themed Scan PC. I'm actually going to throw it over to Sam, who's going to check out that PC over in our interactions booth. Sam, why don't you show us what that looks like? No idea what he's saying, so I'll just wing it. Hey, back, wygraj. Hi guys, and welcome over to the community booths. So I'm right here at our props booth, and we do have one of those special PCs right here on the desk. So if you guys want to see what you could be winning, hang on to those challenge coins. That is a 3XS PC from our friends over at Scan. Thank you so much for sponsoring this event. So, at the props booth today, I am here with Tom, Joe, and Anise, who are going to be working on stuff throughout the day. So, Tom, what is it that you're working on today? So we have the goodie pack that's going to be, part of the, if you bought it, you would have it. And we are doing some of the props that's going to be part of the pack. I'm doing, the stuff that we are going to have, and yeah. Amazing. So how are you finding the atmosphere at CitCon? Is it your first time? Sorry, I was in LA last year, and it was amazing, and I love this one even more, and I hope everyone feels the same way, and yeah. Fantastic. So, unfortunately, Tom is working on a project that shall not be named, so we can't really talk to you about this next question. But let's move swiftly on over to our Star Citizen props artist, Mr. Joe. How are you getting on? Doing good, thank you. Brill. So could you tell us about one of the props that you're most proud of from Star Citizen? Most proud of? Well, that's to come later.
But at the moment, I think my most proud is the item banks, the infamous item banks. We're looking at the art school. But yeah, probably those ones. Amazing. Thanks so much. Well, we'll leave these guys to their very important work. If you want to catch them, you can catch them at any point throughout the event, both Saturday and Sunday. So go say hi and, give them some suggestions. They might make it into game. You never know. So on the right over here, as you can see, a very popular booth, we have JRDF, who are our amazing model makers, and they have done a lot of work for us in the studio as well. So if you get a chance, do try and visit their booth. Jurix z They tym, will z be filtrem happy to tego show you świadka guys koronnego. all of their amazing work. Zrozumiał ktoś jakiekolwiek słowo? Ja Nie, And next, we'll take... Ale fajnie, Jurix, fajnie. Imagine bumping into you here. Just happy to be here as always. I think I'm going to take over for a little bit. There's a lot of stuff that I want to talk about because I'm a narcissist. Yeah, I'm going to go over this way, I guess. Yeah, so we'll catch up with Sam in a bit. So this is the Dan show now. Come follow me. Now, guys, as community producer, one of my favorite bits is getting to interact with you guys, the community. And one of the best parts about being part of the Star Citizen community is being part of an org. And one of our first orgs we're going to look at today is Nova. Now, Nova is one of our awesome orgs that has you can see they're getting a ton of stuff out. Let's take a quick look at some of the theming of the booth. They have some awesome video stuff playing. We've asked them to turn it down a little bit because it's a little noisy here. But as you can see, they have some awesome giveaways. They have some awesome stuff. They have some merch, which we'll be looking at the merch in a second. But No ale powiem wam szczerze, że pierwszy panel nie spodziewałem się, że będzie na tyle fajny. No. How's it going, man? It's going all right, and you? Great, thank you for letting me into the country. So tell me all about Nova. What's the history of Nova? Well, at the moment, Nova was established in Przyciszymy troszeczkę na razie stream, żeby pogadać ewentualnie o tym, co się działo. Where citizens from all origins can come together and create a better future for themselves and the people around them. Nova's quickly grown to become one of the biggest and most active organizations in the game. Bo jakiś koleś czyta historię swojej organizacji z telefonu. Ja bym potrafił to powiedzieć z głowy, skąd jest Lynx i dlaczego. Ale... No to dawaj, ja nie znam historii. Nie znasz historii Lynxa? Marta? Nie. No weź przestań. Lynx powstał jako odłam w sumie. Byliśmy kiedyś w jednej z takich dużych organizacji w Star Citizenie, gdzie byliśmy świeżą krwią, więc dużo rzeczy było organizowane z naszej strony i dużo rzeczy się pojawiało aktywności z naszej strony. Ale że tak powiem, no. Z naszych kto był, bo mówisz byliśmy. Głównie ja, Erku, Wariat, James, Janosik. Dobry. Siema Wanter. O, i Wanter właśnie, który przybył, Wanter też, także w sumie taka szóstka osób, głównie gdzieś tam organizowaliśmy różne rzeczy, jak nie wiem, choinkę z Hammerheada, która była gdzieś tam... No, widziałem to nagranie na YouTubie. Tak, ale ta choinka z Hammerheada była też przez CIK później linkowana, więc o tyle fajnie, że sam CIK to zauważył. Tak. Dostałem. Słucham, Wanter? Ja nie jestem w Linksie, a kojarzę początki Linksa. No. Dali mi MVP za obrazek. No tak. Wanter dostał MVP, bo on to postował. Także i na Reddicie było bardzo dużo plusów. No i koniec końców przyszedł taki moment, gdzie po prostu, nie wiem, brakowało nam jakiegoś wsparcia odgórnego, no nie? Jakieś, nie wiem, zrobimy wam specjalny kanał, albo nie wiem. A to był polski org? Tak, polski org. Tak, bardzo duży. Bardzo duży. No i stwierdziliśmy, że przyszedł czas na to, żeby ewentualnie nie mieć tej ściany u góry i zrobić coś swojego. I bez jakichś tam sztywnych norm, ram, tak jak ta organizacja, w której byliśmy, miała po prostu 4-stronicowy regulamin i ewentualnie what if rozpisane reguły. 4-stronicowy regulamin, z czego połowa to było, jak nie wywalić swojego głównodowodzącego organu. Tak, także zabezpieczenia króla u góry, tak?
i zabezpieczenia floty, gdzie jeszcze nawet nie było żadnych informacji o tym, w jaki sposób mogłoby się ewentualnie to później dzielić, tak? W jaki sposób miałoby działać użyczanie statków w orgu. Też takie zabezpieczenia do czegoś, co nie istnieje, więc regulamin dla mnie był taką trochę... Okej, no, zrobili sobie, fajnie, mają jakiś pomysł, ale co z tego będzie działać, a co nie, to kto wie. Więc my Działa! O, w końcu Jurix normalnie. Coś mi się w sterownikach popsuło. Dzień dobry jeszcze raz. Siema. Także stworzyliśmy Lynxa, żeby po prostu grać na luzie. Było nas kilka osób na początku i Lynx zaczął się rozrastać. Historia po prostu nasza... Historia Lynxa. Tak, historia nasza zaczęła po prostu rosnąć w miarę tego, jak my byliśmy aktywni. Coraz więcej osób przychodziło do nas, żeby pobawić się z nami. No i w taki sposób skończyliśmy z Discordem, który zaczynał od setki osób, z Discordem, który ma prawie 1000 osób. I cieszy mnie to, że dużo osób tutaj przychodzi do nas i uważa, że dobrze się z nami bawią. I to jest nasz główny cel. Dziękuję. Tak. A czy będziemy musieli się w jakiś sposób zabezpieczyć regulaminem? To wiadomo, regulamin na bieżąco u nas się zmienia. W miarę tego, jak wszystko progresuje, w miarę tego, jak wszystko się zmienia, a nie na sztywno, co może być. Bo nie wiemy, co może być. Jaki regulamin? Taki, że nie bierzesz butli z gazem na statek i nie strzelasz do niej. Ja nie róbcie mi tego. Nie, no, najważniejsze jest to, że po prostu nikt na nikogo tutaj nie powinien szykować jakiegoś witch hunta. Dla nas chodzi o dobrą zabawę i to zawsze będziemy promować, tak, jeżeli chodzi o Lynxa. Żeby robić takie akcje, jak były z Idrisem na Xenotret, to chcemy brnąć. Teraz Idris będzie w tym nowym Iwincie. No, będzie trzeba go znowu zajebać, no nie? Albo wystarczy po prostu zwykła, prosta misja ratunkowa, która przeistacza się w totalną komedię dwugodzinną. Tak, takie komedie mieliśmy. Też takie akcje jak właśnie z Dante, który Dante przenosił Moaba, który gdzieś tam wylądował niedługo Jumptowna, niedaleko Jumptowna, gdzie ja się nie przyznawałem, że strzeliłem do niego. I zmiotło pół Jumptowna. Yeah. Takie zabawy są najlepsze. No. Także Lynx tak. Lynx po to istnieje. Żeby było śmiechu, żeby były zabawy. I co to mamy za panel? Social Universe. A nie tak jak w poprzedniej organizacji. Chcesz zrobić event, gdy dodajesz tego jak z własnej kieszeni nagrody. A sobie od góry mówi, nie, bo to nie potrzeba, bo to ludzi nie przyczepnie, to jest bez sensu. A, i jeszcze musisz, wiesz, formularz wysłać, no nie? 2 strony A4 zdjęcia. Znaczy, ja akurat formularzu nie musiałem wysłać, bo ja tam byłem wysoko. A, no tak. Rozwaliło, nie? Na dworku szlacheckim się było. Dokładnie. Pod koniec się tam dostało do tego szczytu. Ale tu złamam. tak jak jest nas teraz więcej i też część osób ogląda streama, jeżeli macie pomysł na event, naprawdę, napiszcie nam tylko. Udostępnimy wam ogłoszenia, udostępnimy wam wszystko, co potrzebujecie. Ewentualnie pomożemy, jeżeli mamy wolny czas. U nas naprawdę nie ma problemu. Nie trzeba żadnych formularzy wysyłać, zdjęć, nic. Pomysł to mam, ale lokacji... Ja mam takie pytanko, ojczulek. No. Potrzebuję, kurde, logo Lynxów. A, to najlepiej uderzyć do RQ i jest do tego specjalny kanał, gdzie są wrzucane wszystkie. Jest tam udostępnione w różnych formatach, że można sobie naklejki zrobić, kapcie, staniki, stringi. Kapcie, nie, I chuj, tak, no, chuj też jest stringa.
Ja tu po czymś innym pomyślałem, no ale dobra. W sumie można spróbować. Wejść na Star Citizen Hub, jest wyżej. Na tym. Okej, dobra, dobra, jest, znalazłem, dziękuję serdecznie. No, zajebiście. Ktoś chce podstawkę pod kawę linksów? No co? Piwo to pewnie tak, ale No może być, pod kawę też, kurwa. A, drukareczkę 3D chcesz wykorzystać. A co, stary? Ja wam powiem tak, to jest moja taka... Za tydzień przyjdzie mu pierwszy projekt, bo zamówiłem tutaj w Anglii, niedaleko mi jest taka firma, która robi właśnie koszulki i wszystko. I wziąłem na próbę bluzę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak ona będzie wyglądać. Za tydzień będzie. Jeżeli wyjdzie, zrobię zdjęcie, wyślę, powiem co ile kosztuje i dam wam znać. No fajna jest ta firma pod tym względem, że możesz sobie ten różne rysunki, znaki zrobić gdzie chcesz. Nie ma ograniczenia takiego w tych kwadratach. Po prostu chcesz po lewej na dole, to masz po lewej na dole. Chcesz 20 różnych znaczków wielkości, nie wiem, 5 cm wszędzie, będziesz miał to. Możesz sobie poprosić o wklejki, możesz sobie poprosić o naciski i na takie pierdoły. Like reputation and progression. So today we're going to take a look at the data Star Citizen social tools and how they tie into the game. But first, look at this guy. A warning. Northeast, niedaleko What Newcastle. we're going to show you is very early work. And we will not be making a revolution To może być or ciekawe, breaking to boundaries. co teraz We mówię. Jest just trochę want ludzi to z bring our Anglii. game up to MMO standards. A co mówią? Or like Jared likes to Odnośnie say, komunikacji bringing i our social 30th century game into the interakcji, 21st century. więc mam nadzieję, że to się właśnie usprawni And względem so, tego, co in mamy. order to do this, we've enlisted some help. First of all, throughout this presentation, all No, the screenshots panel are made from orgowy you, the powinien community, się już directly dawno zmienić, moim pulled from our zdaniem. community hub. Nadal You're jesteśmy gonna w see some średniowieczu, player names jeżeli on the chodzi o screen. organizację. Most of them are all of our most die-hard Evocati members, and for this, we should really take a moment. Powiedzcie mi, czy warto odpalić dzisiaj tę grę, czy tak cały czas jak wczoraj jest? Czy coś zrobili? Miał być hotfix jakiś do backendu, ale nie wiem, czy poszedł. Bo wczoraj w przeciągu pół godziny miałem 4 razy 30k i po prostu na Forget the prisoner mentioned here from the work minds, but Wyłączyli tego. I'm not gonna lie, this presentation is gonna be a lot of mobiGlass. It's not super flashy, but focus on what the Chciałem tools sobie will pobawić się w allow tym you to Zeusem do w końcu. and their impact. No i dupu. But for this, I need some help myself. Ojciec, oni So I'm coś gonna make a ulepszyli tą party, technologię and to hologramów, get, czy kiedyś I'm się gonna get chwalili, some że nie developers to dorobią? help. So Nie let me first kojarzę. invite our senior systems designer, No Gabriel jak Hector. masz komunikację między graczami i między NPC-ami, to miało się ukazywać tak jak na komanderze, ale w formie hologramu, na żywo, czy twarz tego osoby, z którą rozmawiasz. Coś było. Nie wiem, czy to się poprawiło, bo tego nie We testowałem. need some more. Dzięki Ale wielkiemu, miejmy na- Warkan, Assistant naprawdę design dzięki wielkie. director. Jesteśmy Miejmy coraz bliżej nadzieję, Dawelina. że oni się tego nie zabrali, tylko zabrali się za bardziej istotniejsze rzeczy, tak prawdę powiedziawszy. No to hologram to jeszcze może poczekać. No, to był jeden z ich feature'ów kiedyś, nie? Taki główny. Okay, so social universe begins with your friends. technologia, That's your którą bierzą, closest pokazują, group. nie? It's the Nowa first go-to when you want to przełomowa. play. Our Ja, current friend Głównych system feature'ów to jest is kurczę dated lista and taka jak są includes do things tamtych. that are, well, To miało not ponoć really rewolucjonizować gry So my first MMO, question goes wszelkiego off to rodzaju JJ to kick us off. komunikacje tam, nie? What are we doing to improve friends and friends management? Okay. So, we're taking our oldest app in the mobiGlass, the Comlink app, and we're upgrading it to a brand new social app. And this is now going to be your one-stop shop for all of your friends and group gameplay. Now, this is the new and improved friends list. So you'll telefon w notice, mobiGlass. sadly, one of our oldest friends that we all have is missing, though. And that's Będzie można pod ATC. 0700 Sadly, our dzwonić. friendship has ended with ATC. What? I'll have no friends at all then. Dobra, So jest this po is now just 12. a dedicated space for your real friends. Idę do sklepu. So Bierzę you're buteleczkę now going to be i able to wrócę. see what those real Przynieś friends coś, are Felix. doing with richer Zdrówko. presence No właśnie, information. przyniosę. So giving you better awareness of where your Mam friends are, ochotę na what they're miodową. doing, or Przyniosę if they're miodową. not on when they were last seen. And then you'll also be able to reflect your own status, so you can let friends know if you're away, don't want to be disturbed, or if you just want to hide Brałeś offline sobie for a jakiś? while.
Znaczy nie, ogólnie wziąłem Link Envoy na początku, nie? Bo logo jest takie samo, a opis będzie easy mode. Bo jeszcze jest coś takiego, że naprawdę możesz się do Erka wrócić, powiedzieć mu o swoim pomyśle i jak możesz zmajstrować naprawdę coś takiego, że normalnie dupę urywa. Bo Erku ma projekty całe i on po prostu ci od razu to ogarnia w projekcie. Znaczy wiecie, no ja to i tak robię w AutoCADzie, także i tak muszę sam to obrobić. Tutaj gdzieś jest jeden projekt w takim formacie, że masz ten Infinity Zoom, także jest jeden taki bardzo dobry. Nie pamiętam, który to był. What are we doing to help management of huge friends list? Nice humble brag, Ben. Well, in fact, we are giving you the ability to add notes to your friends list, so Muszę you trochę can filamentu remember, kupiłem, hey, muszę teraz trochę this is zmarnować. that cosplayer that I met at Citizencon 2954. Or maybe it's JJ's super Będzie weird można sobie username. notatki dodawać This do is kontaktów. Tylko Also, na razie jest to rzecz, która mnie najmniej interesuje, bo nie jest związana meaning that the z people orgiem. that you interact with most in the game are always going to be shown at the top of your friends list for your Ja convenience. tutaj pierdolę takie skarpetki. Additionally, Fajnie, że mogę dodać notatkę, nie wiem, chuj nie odbierać. O, 4 miliardy ktoś ma. Wow, fajnie. why? Who you gonna call? That's the question. Widać, że kupował na eBayu. You're gonna call your party. So this is where it should live. Seem to have got a lot of UEC there as well, Ben. I swear to God, I didn't dupe any cargo. Właśnie powiedzieli, że on nie dupował żadnego cargo. Że to nie kasa z dupa. Abusers, pad rammers, active griefers, you know? Currently, we can't do anything about that in the game. What are we doing to help the situation? So in addition to the friends list, we're also now going to have a block list. And we like to think of block people as reverse friends. They're just people that you really don't want to talk to Tracy anymore. AD. So what we're trying to do is we're doing something called blackholing them from communications. So you can't see them talk and they can't see you talk anymore. And not only for communications, whenever you see some of these other systems we're about to talk about, where you AD can group jest up, specyficznym we're gonna skrótem, make it hard for you to see który, each other as well. z którym kiedyś Now, we mieliśmy also have styczność. a much requested hostiles list for people who have made a real enemy of you as well. The KOS list is finally making its way in. Oh yeah. You'll also be able to add notes here as well, just so you can remember that person I blocked 2 years ago, you remember why, because you're going to forget. And then for those situations where someone really wants to go the extra mile to be a super mega ass, you can report them to us and we'll deal with them for you. All right, so now I have my friends list up to date. I can find my friends easily based on rich presence in real time, and I'm ready to go on an adventure. But for that, I need a party. The party is at the core of the social experience when you're heading into a mission, meeting with other players, or whether they're a friend or not. Our party system is very bare bones at the moment. It does have some cool features, but what are we planning to improve parties? Yeah, so as you said, it does have some cool features like party launching, the party markers, quantum syncing. It's all good stuff, but let's take a closer look at the new features of the party list. So, with server meshing, we are right now at a unique opportunity for us. So we already support large parties, but we want to do this well. We have been seeing what you do in the tech previews, and people have been partying up in hundreds. 100 plus people in one ship? Come on. And that's all right. We just want to make sure that we're adding better support for this, like search functionality, making it easy to find people in your party. Also, just like we did with the friends list, we're adding rich presence here as well. But for the party, you're going to want more real-time gameplay-related info, like if someone's downed or dead or maybe offline for some reason. A big thing, though, is the ship and seat Informacje o tym zajmowanym miejscu you will see. Yeah, maybe to już jest ciekawsze. So, you will see all the vehicles that your party members are in, as well as the seat that they are in. This will give you great situational awareness and allows you to coordinate better than ever before. It's essentially a mini fleet manager. Okay. No.
So there's going to be more improvements as well. So you're going to be able to control permission for invites. So only your leaders and assistant leaders can actually invite people. So it's no longer an absolute free-for-all. And we're adding an absolute MMO staple as well, which is the ready check. So as we add more and more challenging group gameplay, you're going to be able to coordinate a lot better. And while we're talking about group play, and maybe it's unwanted group play in this case, we're improving the quality of life for our streamers as well. So we'll no longer have a shard player list. We're going to be obscuring things like your on-screen name and location and so on, just so you're a bit harder to find while you are streaming. And that's the full friends and party tab. Pretty cool. Dobra, dawajcie to okienko orga. No, dałoby się, żeby coś w orgu Jo. też zmienić. Na dole masz tamten. All right, so the new Friends and Party Widziałeś na place pasku? is really the one-stop shop to manage Nie all your zwróciłem real-time uwagi. interactions with other players Tam w or tych access to your channel's channel. zakładkach jest org. That's cool, but as we navigate the Teraz verse, właśnie it's always zwróciłem very uwagę na to. difficult to find people. może do tego We have a przejdą. single channel, people are blasting looking for groups. It's a bit No jest, awkward. faktycznie, You never know what you're going to find. With bigger shards, Nie wiecie, I czy know I'm to a nie bigger jest shards mobiga guy z now, 4.0? but we're going to have a lot more players in there. There must be a better way. Well, Ben, we have Biga given this some 7.0. thought. So, the second tab in the social app, introducing the Party Finder. Okej. Będzie można robić te So, the Party Finder, it's a Tron and dynamic Liberty. system that's going to make it easy for Party you to boardy. find interesting and engaging Party gameplay. boardy. Star It's Citizen. basically player-powered matchmaking. So, if you are looking for more players, just go in here, advertise your party, give it an informative name like Ben has done here. Trochę taki Fun dungeon times. finder jak w ogóle. And you could even set things like a specific contract that you want to play. Or Ale roles jest that you're ogólnie looking to fill. potrzeba Sobie zjebać taka gameplay, chwilę obecnej. fajne randomy do party. Engineers, pilots, Meat shields. maybe that. Znaczy wiesz, w większym orgu nie, ale solo gracze pewnie będą szukać takich party. Content, so you want to do A, with a no set chyba, że number of na members in the ten, party, na or you might misję, want a nie? To tight-knit może i group. tak, That's something that I would like Wiesz, very no much. my nie potrzebujemy, bo my jesteśmy w stanie, nie wiem, skrzyknąć ile, 50 osób w tej chwili do So akcji? once you have that information, serwera. then it's time to list your party. And then people are going to be applying to join your group, which is kind of like a reverse invite. You're applying to the party, you're joining Więc yourself. wiesz, You takie get śmieszne liczby jak 9, involved. You're the reverse guy today. 20. I'm stuck in one gear. So you can then request, the people that are requesting, you can then look at their information and you decide on whether or not you want to accept or reject them, just so you can tailor your group to the kind of gameplay that you're trying to do. Then, on the other side, finding a party should be easy too. So all of those super cool things that Gabriel just mentioned, so like setting your group name, roles needed, party size, and so on, you're going to be able to use those as filters to find the right group. And this is all purely because we want you to find the kind of group gameplay that you want to engage in. And it's for all types of players. FPS combat, racing, beacons, roleplay, eating burgers at Whammers, finding cool vistas. It should always be easy to find action, things to do, and people to play with. So I can create a party from a couple friends, I can party launch into the game on the same shard, then I can share my party with the party finder, and other people will want to A no join jest up. org na Now dole, we're no. talking. But I'm curious, Jestem ciekaw, czy as pokażę we're tą going to zakładkę. have bigger shards, let's say that already. How will we improve communication? It's very much of a mess right now. Our chat's very bare bones, and voice comms, we never really know if they work. Well, let's chat about chats. So, we're adding options for you to customize the chat window, giving you the power to make the chat your own. We're also adding chat tabs. We're bringing back tabs. We're bringing them back from other games. And this means that you can set up customizable views, filtered for any area of the game that you are interested in. And Ben, you had a UI team make a little mock-up of some of the other functionality we're adding, right? I sure did. I also got them to add the combat login. That's sweet. How kind of you. So, first off, as we can see here, we're making slash commands actually useful. So no longer just chicken dancing and flexing. It's going to be able to help you send messages to party, to proximity chats with say and /gl commands, as well as sending DMs to other players.
What the hell, man? You said you were gonna take. Hey, you wanted a real example. Sure. So, another thing we're adding is that we're giving you the power to share information more easily via links. So, first off, here we have contract links, taking you to the contract manager for that specific contract. Cheesecake! Yes, cheesecake. Yeah, cheesecake is maybe better than Xenofred. Also, we are adding star map links. Let's have a look at what that looks like. This means that you can click the link and it will take you to the exact location in the star map. Making ale it się easy ktoś for tam you wydarł. to group up. Komuś zależało na tym bardzo. Another thing we're adding is item links. Na czym oglądacie? And, Kompletnie bez well, sensu. you'll see why you want to link Na items Twitchu. in our Crafting Your Home Na Twitchu? presentation tomorrow. A Lastly, nie u mnie? O. we're adding player Albo nie links masz. to Co nie make mam? it easy for you to A gdzie connect masz? your friends No with na one YouTubie another, streama. right? So while we're talking about comms, Sean just messaged us about VoIP. Do you want to invite him to the party? My wrzucę Sure to can, w ten. Gabe. We do need an expert to discuss VoIP and FoIP anyway. Tutaj na So you guys give Citizencon us some TV. air, remember hot mics, and let's invite Sean, Master of Faces Tracy, to join the party. Hey, man. Hey. How you doing? I'm good. Hello, everyone. Good to see you all here. So, I've come up to talk a little bit about FoIP and VoIP. So, it's a bit of the communication channels beyond just text chat, right? Ciekawe jakie zmiany. All right, so FoIP and VoIP are our systems in-game. VoIP, Voice over Internet Protocol, and VoIP, which I termed Znowuż way nowy back in undershoot. 2019, Face over Internet Legend. Protocol. So VoIP gives us spatialized audio where you can hear and be heard within the universe. Whether you've got a helmet on, you've got a different filter. If you're far away, you can hear that they're far away. But we added Face to that way back in 2019. So it's cool because you can place video calls, you can speak and see each other speak in the game, and you can take fun selfies like this. So again, I mentioned, it's back in 2019, so it's been in for a little while, but it hasn't really been updated so much since then. So the cool part about it, and I really got to mention, it's not a replacement for motion capture equipment. It's not a depth camera. It uses pretty much anybody's 2D-based web camera to track your face. So it can do great things, but it's got its limitations as well. What's kind of cool about it is that FoIP and VoIP are actually coupled. They're encoded and decoded together on the network super efficiently so that it's always in sync, and anybody that's worked on facial animation with audio data knows that sync is super important. So it's been used in expected ways and unexpected ways by the community. Let's have a look. This is Wallace Klim. Klim? What is it? Seems someone's on our case. One of our Ninedales facilities was sacked last night. Total loss. The bunker was destroyed. And 3, 2, 1, go. This isn't what they said it would be. The subject has crossed the perimeter. Most people don't associate ladies like us with Salvage, do they, Shell? That's right, Mel. In fact, we're the best in the whole system at Salvage, aren't we, Mel? That's right, Shell. And you look like you get about a bit. Musiało pojawić, nie? You're up there in what? Your underwear just drinking hooch or something and just singing away? Wait, we have hooch? Hi, I'm Natronics, and you're watching Redline, your source for adventurous stories throughout the verse. The name's Brad. Agent Davina Brad. Excuse me, Captain? I'm Aaron Baxter. We topped off yet, Aaron Baxter? Just about, sir. Good. I don't want to spend another second on it. Something we have in common, sir. Hey. Yeah. It was that day when I met Mr. President that my life changed for the better. Eat that apple. Apples. You were never supposed to know any of this, Detective. You were supposed to die.
at Safe Haven. Rachel. Rachel's dead. Hey man, I'm back again. You have any hats? Oh dude, I read the cap. What are you looking at, sir? Go away. So that was all content made by the community, and I love it. I love it. I think it's awesome, bugs and all. But there's probably some improvements that we can make for that. So one of the big ones that we've made is head rotation tracking. It's actually something we were already doing to do head tracking in first person, but we never could move the head around on the actual character itself, which we've been able to do. Some cool stuff like range of Jared? Yeah, Sean? Can we just, let's just do a fake video call. Can we do a fake video call? Oh, you know we can do a fake video call, Sean. All right, cool. So let's call one of my guys, Oliver Cook. He's been working on some new tracking updates. Hey, Sean, and a big hello to everybody at Citizencon. How's it going? Hey, Ollie. It's great to see you. Everyone's having a great time. I see you're using VoIP. Where are you? Dużo lepiej to That's wygląda. correct. I'm sat here in the comfort of my own home, talking to you via the power of VoIP and my webcam. We've been working on VoIP recently, and we're starting to see some improvements to the quality of the tracking in-game. That sounds awesome. Can you tell everyone what you've done to improve it? Well, we started off by looking at what we originally had, and we realized that some mouth poses were really difficult to pull. So we focused on improving the range of motion of the mouth, which now looks like this. Hopefully, you can see there's more of a one-to-one relationship with what's going on in my webcam, and this has helped some of those problematic poses we were seeing before, one of which being a closed-lipped smile, which was quite difficult to achieve previously. We've also started to add in secondary motions that happen naturally when pulling combination face shapes, like squinting in the eyes when smiling or frowning. And when we combine these secondary motions with the wrinkle maps, it really goes to show just how much work has gone into these heads. Let's see how many wrinkle maps we can trigger, huh? And finally, one other thing we noticed was the tracking quality could be quite noisy in environments where the lighting is less than ideal. So to combat this, we've introduced tracking stabilization, which helps to reduce the amount of noise we get from the webcam. We're seeing positive results in low light conditions, but we're also seeing a small quality boost in optimal lighting conditions. The result is a more expressive and stable face, which is great for using in-game or making videos in the verse. And we still have a little ways to go with VoIP, but the future is bright for this feature, and we can't wait to see what wonderful things you use it for in the verse. So I see you're in the character creator. Let's change how you look. Yeah, let's do it. Let's change up my appearance here a little bit and see what we can make. The super cool thing about the character customizer is that it continues to track my face even when editing. Okay. And this is great if you want to see what VoIP will look like on your character before you commit to your appearance. Let's start off by changing my hairstyle, shall we? We have a bunch of cool hairstyles to pick from, and I used to have pretty long hair back in the day. So let's try and find something longer than I currently have. Okay, that's wild. Not quite what I'm looking for, but what else do we have? Dreadlocks. Super William cool. Wallace? Not what I'm after, though. Let's see here. There we go. Much better. The fun thing here is with the head tracking, it's much easier to rotate around and quickly see what I'm going to look like. Let's stick with that for now. That looks good to me. We can do the same for anything else in the customizer, but I'm going to go ahead and remove my beard here, because I want to show you that VoIP still works when changing the structure and characteristics of my actual face. We have a lot of heads in our customizer, and I'm just going to cycle through a few of them here to show you that whatever we choose, we're still tracking and we're good to go. We can even start to manipulate individual aspects of the face, with no detriment to the mapping onto the head. VoIP won't break when you combine these heads together. So if you just want to tweak a small aspect of your character, or take on the likeness of one of the heads included, you can do so, and test out exactly how the tracking is going to look based on your face movements in the webcam.
You can now see I'm someone totally different, and we're having no troubles tracking. And if I don't like what I've picked, I can always just randomize here. Tracking is a great way of not only showing countless combinations of heads that we can make, but also that anything that we throw at it. I think I'm looking pretty good here, Sean. What do you think? Yeah, good. I think it's pretty unique to Star Citizen. Thanks a lot for showing it. Anytime. And I hope everybody has an awesome set. See you later. Tak. It's pretty cool. All right, that's great, Sean. But the reliability of our voice transmission has been a bit spotty. Jak mocno trzeba mieć naświetloną, kurczę, gębę, żeby tak złapało kamerę. W lowlightie też łapie, What are we doing to bo improve testowałem VoIPa overall swego our czasu. infrastructure behind VoIP and FLIR? Well, first of all, we've heard you. We know. We've tried it. And it sometimes works and sometimes doesn't work. So what we're going to be doing is we're going to be updating the voice service and a total overhaul of the voice server. This is actually important. We need to do this anyway. The voice infrastructure for the much larger shards that are coming. So this is going to improve reliability and the voice quality. So one of the biggest things that we're going to be doing for you guys is to make sure that you have feedback in the game for when this is working and when this is not working. When you're transmitting, when you're receiving, you really have to know. So whether that's picture-in-picture, whether that's an icon telling you you're transmitting, these are all going to be things that we're adding as we go forward with these features. Cool. Good stuff. What? Am I done? Yeah, let's get Gabe back in here. Hey. Okay, there's room for 4. Yeah. There's a lot of people on stage now. It's a bit crowded, right? Can we kick Sean? Yeah, we can. I think we should kick Sean. Bye, Sean. Certainly do it. Bye, Sean. Bye, Sean. All right, now we've made some friends, we've joined parties, and we even kicked some people. That's super great. But what if you're new to the game? Ben, behind you. Oh! The guide system. So we've introduced the guide system on the web a while ago. And this allowed new players and experienced players to match up, basically for a new player to get training and learning the ropes. Wait, are we bringing it in the game? Yeah, of course we are. O, fuck. Kolejne guide systemy do zrobienia z pancerzami będą trudniejsze. So, ultimately, we want to encourage you all to help one another. And it's very important for a game as large and as complex as Star Citizen is. And while we're improving how we teach you the game, it's irreplaceable to have another player by your side showing you the ropes. So, we want to keep the guide types from the website, because there's already a lot of good ones there, and they already cover a very wide variety of gameplay. And as we add more game systems, more guide types are going to get added too. And base building's a great example of that, which is a little teaser there for tomorrow. No teaser, your tease. Oh yeah. A to dopiero jutro But base now, building. how do you become a guide? So now there's going to be a list of requirements that you've got to meet. And this list will require you doing content like contracts, beacons, or many other things as well. And 20 budynków? You can then opt in. Cóż to będzie za budowanie, ty? And really, we've done this because we wanted becoming a guide to really mean something, both to yourself, to other players, so they can rely on your Because you're 3 bases on 3 different But why become a guide? Masz Out of ten. the goodness of your own heart? Masz ekstraktory do surowców. Masz habitation. Masz lądowiska. Some of you love to help. And tam a lot of you already are. typowo takie Dobra, no ale to farmerskie. co, 2, 3 rafinatory nie wystarczą? Budowałeś kiedyś w Starfieldzie? Bo spodziewałem się, że to będzie coś na styl Starfielda. We want you to want to help. Ciekawe. All right. So I've been doing a lot of guide stuff, and I've reached a guide level in a field that I like doing tons of content on. Or I'm a new player and I Chyba, do że to będą training takie in a jakieś key automaty area. dorzucone How już does this all tie together? Oj, nie wiem. Let me answer To my own dopiero question. jutro zobaczymy, It co oni ties into planują. beacons, Ale na trust, początku, jak and rating widziałem systems. tekstury Or base as we buildingu, say no to internally, praktycznie pierwsze, co mi się rzuciło na myśl, to but actually Starfield. good. Dosłownie, ekstraktory bardzo podobnie wyglądały i cały system budowania.
Yeah. Czyli dokładane So klocki beacons do have been tego in the do game mapy. for a No, ale while, ciekawe, but to w we takim are wypadku, jak juicing them up. tutaj widziałem na 3 planetach, so to let's look at how fajnie we're będą juicing chcieli them up. kasy za to. So first off, tying into Realny. the guide stuff, we're adding a new type No nie, of no to beacon. będzie in-game. So guide beacons. It means that if you are a guide, you'll be able to respond to Jedyne, them. co If kupisz you need za a guide, you realną kasę, to broadcast statki do them. budowania. And if you need a guide, you can No, be certain that No, whoever Ale responds to spokojnie, them Pioneera knows mam, their więc jak stuff. ktoś będzie potrzebował dużej bazy, to So nie ma this is problemu. Przylecę, obviously good postawimy. for new players needing to learn the game. But even seasoned players like yourselves, you're going to have a great use for this because there's always something new to learn in the verse. So you just post your question, Za tak you zwaną broadcast it przysłowiową out, flaszkę. the guides get alerted, Yeah. they can accept it, contact you, and once you have the information you need, you take the beacon down, get out there, and use your newfound knowledge. So obviously there's many different types of guide beacons here, but we're also adding more categories to service beacons. Now, all this beacon stuff sounds fine, but let's be honest. I have a friend, not me, but every time they use a beacon, they get ganked. How are we going to do? What are we going to do to make sure that whoever is answering my call for help is trustworthy? Are you sure that's your friend and not you? Yeah, okay. So we've got a few ways of tackling this, and one of them is actually subsidizing the beacons. So guilds contribute rewards to the payouts on service beacons, and we'll get to guilds shortly. But that could be money, reputation, or potentially other rewards as well. Because we like getting paid. And ultimately, that keeps the cost down for the people that need help, but rewards the people that are helping. And this actually finally makes it viable to do beacons for whatever profession you like to do. Medics, refuelers, and repairers, just to name a few. But if you misbehave and you fail the beacon, there's no payout for you. So that's one incentive. The other is that we're adding a proficiency rating. Responders can earn that rating by successfully completing service beacons. You go from bronze up to gold, which indicates your level of experience and success, and only the top few will be able to earn platinum status, which essentially puts you on a leaderboard and marks you as one of the best playing in your region. So when broadcasting, responders offer to help, and you'll see their rating. Then you'll get to pick who you want to help you out. Then let's say you're not very good, or you like to misbehave a lot. Będziemy dawać gwiazdeczki jak w tym? Failing a beacon will result in losing rating. Uberze? Nie, to raczej chyba na podstawie automatycznego zaliczenia misji. The bold zone. Z tego co And mówią. then only really desperate people are going to take you on. We're making the system much more robust to the point of automatically determining success or failure. So we're putting a lot of focus on making the system difficult to exploit as well in the many different ways that it can be right now. So criminal types, like you, Benoit, will have to get much more creative. So yeah, that's all great from the beacon broadcaster's perspective, right? Pretty cool stuff. But they're not the only ones getting ganked. The beacon responders, they're also in a bad position. So what are we doing for the beacon responders? Well, we want to give you some idea of the risk you're putting yourself into by responding to the beacon. So we're adding trust rating. So if we look at this person who's looking for some help to repair here, well, you can see their last 5 recent beacons that they've broadcasted. They have 2 neutral ones. Something's gone wrong, but it wasn't necessarily bad or illegal. Then they have a red one. That's bad. They have been up to something. But they have also been successful with 2 beacons. So, well, at least you can assess the situation before going into it. It ensures your safety when doing a good deed. And yeah, I think that's it for beacons. So, well, we've got AJ? one more big thing I guess we need to talk about, right? Which we're really excited for. Oh, yeah. Look at that. That is exciting. I like this one. Did someone mess with the slides? In Sweden, we call this a double barrel. Well, it's not time for lunch just yet. So, who would like to talk about player organization? O. No. O. That's all right. It sounds like we've got a few people in orgs in the house today. But Benoit, you talked about this a while ago, right? It's been 84 years. So,
I was originally asked to outline the original ideas behind how organizations would work in the very early days of the project. A younger Ben, big ideas, same ideas, now action. You have no idea how happy I am that we're finally tackling this task and this design in the game to truly give you all the tools you need to make your empire in SC. There are more than 70,000 organizations registered on the RSI website. 69,999 of them of decent size, and then test. Ridiculous. Too big. But all of those have custom identities, logos, charter. The amount of creative and high-quality content you guys have always produced has always amazed us and inspired us. Those orgs range from a small group of friends with just a name to large companies spanning a large amount of players with the intent to share wealth, missions, and campaigns together. Now we want to make those orgs matter in the game. Should you choose to join or create an organization, we want this social aspect to be part of your progression. But don't let me spoil it. Let's get a real designer to cover this stuff. JJ, you are a self-proclaimed big MMO player yourself, so why don't you give us the details? I didn't realize I went around self-proclaiming so much, but thank you. But as an MMO player, I understand that different terminology is used in a lot of different games, so I just wanted to very quickly go over how we're using it in Star Citizen. So orgs, as many of you know, the players coming together to achieve a goal, whatever you want your goals to be. We give you the framework and you set it up and drive it forward. And we were going to shout a few of them out, but I was actually told we couldn't play favorites, so we actually made our own. So we've got the Fellowship of JJ and the Balt's Fault Buccaneers. Those guys. You guys made your own orgs? Yeah, we kind of left you out. Sorry about that, James. We also have NPC factions, and they're already in the game. And you can earn or lose reputation with them. Now, contracts and doing nice things will earn you rep. And killing and stealing and all of that horrible stuff you love, Ben, that will lose you rep. Ling and Redwind and the ones that you can see on there are just a few examples, and there's going to be a lot more to come going forward. Now, there are also guilds, like the Interstellar Transport Guild. And these are essentially collections of several factions, and we're putting them in a position to be more prevalent. What? You're saying there's something bigger than factions? Oh yeah. So they're going to be something you interact with a lot, and they essentially handle contracts for the factions. But you will earn rep with both still, but as the bigger entity, the guild will be much more important. And you'll find out a lot more about guilds tomorrow at the Stars My Destination presentation at the end of tomorrow. Again, a tease. But now we can dive into some of our new org systems. Yes. Let's start with the basics. I want to find or I want to recruit for an org. Yeah, so welcome to the new app for everything orgs. Tease with the mask. So orgs can be big and complex, and as we said, some of them have thousands of members. So when we designed the app, well, we made sure that we took this into account, but it's also something that we can expand on moving forward. So let's have a look at it. Now, I'd like to point out that the Fellowship of JJ, like every designer-based org, is really focused on things like progression gameplay and mission and crafting and leveling up. But my Balt's Fault Buccaneers, no, they're the real deal. Now, we don't do any of that stuff. Now, we're in it for profit, interdiction lines, shipboarding action. We get all that sweet cargo for free. For free? That sounds pretty illegal, Ben. I don't know what you're talking about. What's in those crates? Slam! Anyway, it sounds like you guys might be interested in joining some big orgs. Well, I prefer something smaller. So I think it's fair to say that we like playing in different ways and will want to join different orgs. The recruitment tab is the place to find them. So we're giving you the tools to promote your org to potential members in order to give a best first impression to them. I've just noticed that, Ben. You might want to have a word with Rich. It looks like... What? Like he doesn't want you. No way. I'll have to speak with him. Anyway, yes. So we're adding filters for when you're basically trying to find a home.
And we want to cater to all types of players because we're a massive game, right? And orgs are combining tons of different gameplay in tons of different ways. So you can search by name if there's an infamous org you've encountered out there in the verse or online. You can search by size. So if you're after a big and active org like me, or a small and more close-knit org like Gabriel. Then you can also search by the gameplay focuses you enjoy. So maybe you love trading in PvP, or maybe you like events like the Daymar Rally. Safe, yeah. So I guess you'd end up searching for, say, social and racing, maybe? What if I love committing crime and roleplay, asking for a friend? What's that got to do with the presentation? Anyway, you can search for whatever you like, and if it's not there, why not just create it yourself? So, we allowed you to join multiple orgs back in 2014. I can still do that, right? Oh, yeah. So we're keeping it supported, and we're actually doing the Star Citizen thing, and we're going one bigger. One bigger. So we're giving you an additional one to join when we actually bring it into the game, too. And we wanted to keep it because we've all played games where it's far too limited. Like, one org per character just isn't enough for a game this size. Yeah, and here you get an idea of what the full screen will look like. It's going to be your one-stop shop for joining or finding players for your org. So let's have a look at the core functions and features to look forward to in the rest of the app. This is the Summary tab. On here, you can select one of your orgs that you're in on the left-hand side, and you'll see, well, a lot of at-a-glance information. So we'll introduce some of these one at a time. Nice. So first off, announcements and org information. Simple stuff. W grze. You use them how you want to. Also, we're adding an events log. So in here, you'll get a summary of important events within the org and changes to org statuses or settings. In short, these things, well, it's a big verse, Zauważyliście, że and będzie it's można easy to miss tworzyć cool bronie? things that happen in No your tak, org. tak, tak. To z craftem jest związane. Ale to już na poprzednim Citizenconie mówili o tym, że wszystko praktycznie. Meble, statki, bronie, armory. So, by default... Jutro będą mówić o craftingu. No, crafting i base building, to będzie dużo. So by default, it's going to be populated with our in-game events, so you never miss a thing, but more importantly, 22 listopada będzie EAA. Już było na kalendarzyku. Zapowiedź. Kiedy będzie jeszcze raz? 22 listopada. Przynajmniej tak było u nich na kalendarzyku. W tej chwili na tym. Getting crushed by the Buccaneers on Monday. That's Gabriel's favorite. It is my favorite. Remember that it is our intent that all the features we're looking at here are available on Spectrum as well, allowing you to access this info even if you're not in the game. This applies to parties, comms, friends, and all other functions. So, I can join multiple orgs, like the Buccaneers, Ale tak zazwyczaj było, że kończyło się z początkiem grudnia. But how will others see me in the verse if I have multiple choices? Surely I need to pick a banner. So, that's covered by something new called representing. And it's actually quite similar to the existing affiliation main status system on the website. Bardzo dobrze takie narzędzia w grze są multiple potrzebne. orgs, you choose which one you want to represent, but you can only represent one at a time. Now, there are ongoing benefits for being in orgs, which we'll get to in a minute, but you choosing who you represent asks which one you want to benefit from at any given time. But why? Well, we wanted to support players who like to play with different groups of friends. But we didn't want players who are just in one to be at a major disadvantage to those that are in the full six. Because really, joining multiple orgs should be your choice and not feel like it's a necessity. And there's no need for you to switch which org you're representing to see things like this Moby screen or org chat. But we want to put limitations on how often you can switch to avoid exploiting the systems. And we don't want to punish anyone who's, playing by the rules. And a big part of representing is visualizing it in-world. We want you to be able to fly your banner for your org. So we're adding another MMO staple to the game. Tags. Będzie logo na kadłubie. So the org leader will be able to set a tag for the org, and this gets appended to the name while you're representing. So you can easily see who is in which org at a glance. So we'll have it in chats,
in world. And if you're not interested in this stuff, well, you have the option to turn it off as well. How novel! We'll be able to identify people around us. JJ, I'm curious. You mentioned guilds before, and I'm guessing they fit Dobra, na into pewno this 4 somehow. litery się zmieszczą, więc links będzie Yes, dobrze. so you may have spotted a few references on the UI to alignment earlier, but what is it? Trzeba zaklepać. It's your opportunity to form a relationship between org and in-game guild. Links jest jeden jedyny. Now, just as you in personal rep with the guilds, Yeah. you can with your org now as well. So your org leaders pick which one you want to align with, and while representing, org members doing specific action, like contracts with them, will increase the org's alignment with the guild. But which guild should you pick? So all of our guilds are going to have a specific theme and associated gameplay. And you can basically pick the one that matches your theme or benefits your org the most. So a combat-focused org, like the Fellowship, might want to align with themselves with the Mercenary Guild. Or one that enjoys making cash through trading and hauling, they'd probably want to align with the Interstellar Transport Guild. Yeah, so how do these benefits work? Well, as your alignment with a guild, as it raises, you both unlock new benefits from that guild, as well as improve your previously unlocked benefits. So, for example, if I align my org with the Academy of Science Guild, we might get research speed improvements. Jest sporo As linksów, my ale org performs jest contracts for największy. this z tego, co guild, tu widzę. alignment raises, 302 and that osoby, a speed następny ma benefit gets 43. better. Powstał jakiś link inny? Other guilds will have other types of benefits. Na tym, na stronie Rezi wpisałem Finally, link. on guild alignment, you are not locked in forever. O nie, You ktoś can ma switch nasz... at any time. naszą However, nazwę. that will put your alignment Wejdziemy back na- at Możemy zmienić zero. nasz bik. So it's a big choice. So every member gets full Wejdziemy na benefits. ścieżkę wojenną. Well, not necessarily. We're also wykończyć introducing całą konkurencję. loyalty. So it's similar to the org's alignment with a guild, but this represents your relationship to the org you're in. Kurde, już Anything rozlewam. you do that benefits the org while you are representing it will gain you loyalty with them. So for example, you could be doing missions for the org-aligned guild, or you could be depositing money and materials Dawid, into nie org musisz czekać, żeby dołączyć. Org storage? Możesz po prostu wysłać przez stronę aplikację. Mam nadzieję, że ewentualnie do nas. Zapraszamy. Albo może już jesteś u nas. Ultimately, we wanted to encourage long-term membership because we don't think you should just be able to join a well-established org and then just get everything instantly for no effort. So to put it simply, having low loyalty limits what you gain from the org's alignment benefits, and having high loyalty gives you full access. We also wanted org leadership to be able to view members' current loyalty and use it as a tool to reward appropriately with things like ranks and permissions. And then loyalty resets to 0 when you leave an org, so there's some incentive for sticking around. Wait, does that mean I lose my loyalty if I change my representation away? No, so not representing puts your contributions or ongoing benefits on hold. So when you start representing again, you essentially just pick up where you left off. But what if I leave the org? It's not very loyal, so it resets. Right. Well, so, you know, in my org, my Buccaneers, they're mostly scoundrels, and so they tend to join and leave, and, you know, it's not very loyal in general. Larger orgs, they tend to be a pain to manage, though, with the flow of joiners and leavers. Do we have any tools to help managers like me? Well, let's have a look at the Members tab. So this is less complex than the previous tabs, but it's equally important. This is where you see the community of your org and your place in it. So in here, you'll be able to manage members, you can leave notes, and see the ranks of members. And as we did with the friends list and the party list, we're adding rich presence in here as well. This is the rank panel. It gives you a clear indication where you sit within the community. And you'll see permissions on here, but that's something that we'll delve more into at a later date. For now, I'll just say that the leader might be able to determine permissions for each rank. And, well, it could be things like inviting new members. Ale mówisz, że tak na grubo z parambolami i rodzynami? Bez smarowania będzie szło. So, all right. So, orgs form and friendship and animosities build up. Maybe my Buccaneers and the Fellowship of JJ don't really see eye to eye most of the time.
Would be great for this to translate in game, wouldn't it? It would, wouldn't it? O, sojusze. Będzie można je w grze już oznaczyć. So yeah, Dobrze. it's a good job we got it covered, which is with our new alliances and rivalry system. So you're going to have the ability to create alliances and go to war. Werger ostatnio jest dyplomatą pod tym względem. You might want to have Z różnymi trading organami. partners, or you might want to group up for protection. if you're Będzie, playing ojciec somewhere daj, like 2 Pyro. tygodnie temu ściszałem And at the same telewizor. time, there are probably going to be many reasons why you won't get along. Maybe an org keeps attacking or stealing from you. Alliance is forming an agreement between 2 org leaders, and it has to be mutual. You can't force someone to be friends. To mi się podoba. Unlike real life. Requests are sent from the screen if you have permission, and you can respond here as well. And as a bonus, allied orgs are going to have additional lines of communication, like alliance chat, or being able to share alliance events on the calendar, just to name a few. So, rivalry, that isn't a mutual agreement. If someone decides you're their rival, well, tough luck. However, you could reach a mutual agreement to make a truce, putting you back at neutral. And there's no real benefit to having rivals, so we want to make them easy to identify. That's why alliances and rivalries tie directly into hostility indicators. So just like now, you'll be able to see neutral contacts in white and party members show up in blue, whereas your org wingmen will come in a dark green and your allied orgs in a paler green. Your rivals will show up in red. Or people in your kill list. The kill list, people on your kill list that we mentioned before, will also show up in red or orange. If you're not, well, they're not legal to attack. That's the go straight to jail card if you kill them here. So we'll be adding accessibility options for this stuff as well, to make sure that everybody can benefit from these updates. A co z Krajmem? So, that's everything for orgs today, but it's just the tip of the social Jeżeli iceberg. będziesz legalnie mógł go We didn't have odjebać, time to to będzie show na you everything, czerwono, but there's jeżeli nie, to na lots more to show in pomarańczowo. the future. And we're super excited because we finally get to deliver it. Yeah. Now, what have we learned? We're upgrading Star Citizen social tools to MMO size. With a new social app in the MobiGlass, proper tools to manage parties with rich presence, ready check, and ship information. Richer chat with the niceties normally present in every game. A new party finder, a system that allows you to find players to play with. Revamp beacons and guide system powered by rating and proficiency. On orgs, we're bringing orgs in the game. We're obviously with a new orgs app, but also Może w przyszłym roku na alignment. wakacje. So you align your org with a guild and get benefits for your members, representations, which identifies you in the verse and gives you benefits, and loyalty to your orgs, and alliances and rivalry to identify friend from foe. And now, we're going to leave you with a short video to end on because we couldn't show everything we're working on. But what would it look like in the unlikely event where our 2 powerhouse orgs came together as one? And my org, right? Yeah, it's a little teaser for tomorrow's crafting your home presentation and what you can build together as an org, and teasing something else coming in the future. Have a great Citizencon, guys. See you there. See ya. 2 teasy w tym będą, okej. O, koszulka z logiem. Oby takie na statku też były. No. Które już mogą wrzucić na koszulkę. O, na armor! O, ho, ho, ho. Ładnie. O, jest na statku, kurwa, Jest. no jest! Pięknie. Super, zajebiście. O to kurwa Kolory klonowe. O to kurwa chodzi. Jo. Sometimes it's just the simple things, isn't it? No, dokładnie, Jared. Let me put that crap on a shirt. Dokładnie.
All right, so we're at our midway point of day one, guys. We're going to take about a 45-minute to 60-minute break, depending on some technical stuff that we're going to figure out backstage. This is your chance to go get some food, go to the bathroom, stretch your hammies, whatever you entertain yourself for the next 45 minutes. Przerwy. My sobie... Do godziny. Tak, do godziny. My oczywiście zostaniemy tutaj live, tylko ja na chwilę zniknę. Ale jak wrócę, to ewentualnie sobie pogadamy o tym, co już się w międzyczasie pojawiło. Więc za chwilę się widzimy. Ojciec! Zdej rangę. Jeszcze nie odszedłem od kompa, co tam? O, dej rangę. Jaką no dej, rangę? no. No nie wiem jeszcze, jakie tam będą. Aha, okej, dobra. Dej, no. Wiem, o co chodzi, dobra. Ja muszę iść. Niestety wołają mnie. Na razie. Jak tam wrażenia? Wiesz, no dupy nie urywanie, ta cała pierwsza część, no tam wiadomo, dużo pierdolenia, planet i tak dalej, to większość z tego nie będzie działać. Na pewno nie przez kolejne 3 lata. 2 FPS. Nie, Tak. będzie wciągać podłoga. Ale sam ten element orga w grze, jakieś tam relacji skłóconych tych orgów i koloryzacji tego, mega, mi się to podoba. Jeżeli takie coś wejdzie, to będzie spoko. To, że ci się podświetla na czerwono jak masz kill on site, to jest według mnie najlepsze. Widziałem Tak, komentarze, jak to się wyglądało z kremem, nie? Bo jeżeli masz drugiego gościa, to pytanie, czy wiesz, czerwony będzie tak jak hostile, czy będzie czerwony inny kolor czerwony. Wiesz to, póki pewnie będzie inny, jakiś mniej albo coś, ale jak mówili, że też pomarańczowy ma być, na pewno powinno być taki kill on site jakby dla całego onda. No to jak dobrze pogrzebiecie na tym, na Discordzie, to jest jeszcze gdzieś tam taki ten kanał, gdzie się wpisuje tę czarną listę. To kiedyś w ten sposób działaliśmy. Ja tam się cieszę, że pokazali chociaż, no bo kiedy to dadzą, a może całkowicie skasują dżunglę. Bo ja chciałem zobaczyć takie dżungle. Nie no ja... Tylko fajnie, że pokazują, ale my chcemy to mieć, a nie... Dżungla to będą maczety sprzedawać, no? Kiedy to wyjdzie? Za 30 lat? No, jak na razie to nie podali nic. Chyba żadnej daty, nic chyba nie wspomnieli, że przyszło. Zresztą akurat Genesis to mówili, że to jest wstępny pracy. Powiedzieli prosto. Ja myślę, że jeszcze tak z 5 lat może. 30. Ja dożyję. Ja dożyję. Nie, do dodania tych atmosferycznych wszystkiego. A tym się nie przejmuj, to jest taki dodatek, którego nawet nie zauważysz. Nawet powiem ci szczerze, że jak patrzyłem na to, co dodali i co niby jest fantastyczne, to nie widziałem różnicy pomiędzy tym, co jest. Nie no, jak będziesz latać w atmosferze, to się jednie piorun, no to co zrobisz? No to tak, te pioruny to spoko, nie? No co zrobisz? Musisz kupić większy statek za więcej kamieni. No właśnie. Tak, które cię zabijają. Aurora mogą statek wpieprzyć i albo zakłócić działanie, albo... No nie wiem, no tą Aurorę to całkowicie zdmuchnęło. Tymczasem ja w Mustangu. Większość tych elementów typu, wiesz, gdzie rośnie jaka paproć, nie? No to ma taki wypełniacz, że ja tam wiem, że gościu w pierwszym rzędzie już zasnął, nie? Jest słabo. Orgi, fajnie, mi się to podoba. To w końcu będziemy, jak będziesz miał ten swój banner, będziesz latał, wiadomo z kim masz do czynienia, nie? Na przykład masz tego Tak, czy te paprotki można zbierać. ale ma wpisany links, nie? To już na przykład wiesz, że to jest gościowy.
Ale i tak podejrzewam, szansa gdzie jeszcze będzie. A będzie na czerwono napisane Ater Draconas, to będziesz wiedział, że to twój wróg. Tak. To zależy jakich wrogów tam będzie. Ale wiecie co, bo tak myślałem właśnie, jeżeli chodzi o Orga Links, to właśnie całą nazwę będzie można dać, nie? A nie, że... To 4 literki, nie? No. No 4 literki tam były, niedostępne. No tak, a inne no to będą musieli sobie skracać jakoś. Będzie Ububo, Koko i inne takie. No. A my będziemy jedynie normalni. Somes to będzie Som. Na razie najładniejsza gra w jaką grałem to był Halo Infinite 2. Dobrze, że Jurek wspomniał. Normalni. Jak myślisz, że jesteśmy normalni, to Olga pomyliłeś. Reprezentuj coś innego. To są jakieś W normalne... moim mniemaniu jesteśmy bardzo normalni. Relatywnie. No relatywnie do mnie. A po chuj być normalny w tym popierdolonym świecie. Jaki zaś popierdolony? Jest w 100% zwyczajny. No chłopie, mówią ci od 4 lat, że pyro za rok i co? No i jest, no. W końcu będzie, nie? No, ale jest w nigdy nie ewokacji, słyszałem, czyli że... mogli powiedzieć, ale że zawsze jest słyszałem już za 3 lata, co nie? Nigdy nie słyszałem, że jest czy będzie, zawsze było za 3 lata, no to czekam. Tu się mylisz, Kulturalnie. tu się mylisz. Było Ale raz, robiło w że- 2019, że w przyszłym roku. I już było chyba z 2 razy albo 3, że no właśnie na Citconie na jednej planszy, że SQ będzie w ciągu roku wydane. No to za rok, no to za rok cały czas słyszę. Nie? I zastanawiam się, czy Nie, no były konkretne lata podawane. No next year, kiedy oglądasz to wiesz Nie, no następnego, to jak ty mi mówisz next year, no to next year jest 2025, no. No, next ale year. no, obejrzysz ten filmik i będzie 2020. Nie, były konkretne lata podawane. Ale słuchaj, dla nich to jest 2950 któryś tam, no to słuchaj. A no właśnie, widzicie, wypierdolicie daty Jestem. jakoś. Dobra. To co, dasz to brangę, czy nie dasz? Co tam się rozkręciło? Jak mnie nie było? No nie jest dyskutujemy. Szukamy rangi trolla. Tak, roślinność planet mam głęboko w dupie, nie? Ta cała część to po prostu mnie usypała. O ty, lasy będzie można palić. Nie no, No wiadomo... ja Spoko, nie? Że będzie tak co jakiś czas ten outpost, że to nie będzie Ale takie... ominąłeś jedną ważną rzecz. W tym panelu tam wiesz, z roślinkami i tak dalej. Tam pokazali twojego peta. Twoje zwierzątko. Tam pokazali zwierzątko. Będziesz mógł udomowić. Pyro, nie? Że chodzi No, o albo za tymi... może Nie, AI będzie. tam był taki wilkopies, który zachował się jak pies. To. To znaczy, powiem wam tak, wiadomo, że każdy w Star Citizenie szuka czegoś innego, więc nie dla wszystkich akurat konkretne panele No tam mówię będą, tam go, że to jest dla każdego właśnie. będzie coś, co wciągnie kogoś, tak. Dla mnie osobiście to, w jakim Znowu mi otoczeniu zjadło. będę pracował i gdzie będę mógł wybudować bazę, no to jest fajna rzecz. Mnie tutaj zainteresowało mnie cały ten panel Friendsów, Orgów i tak dalej. Tak, to jest mega fajna fajne. rzecz. To jest taki plus. A drugie mówię, czekam na Star Lancera na koniec dzisiaj. Mówisz? A myślisz, że będzie? Pewnie tak. I jakiś szczęśliwy, ja czekam na Endeavora. W końcu będzie po co melcić Korsarza i tego Italona. Kurwa Star Lancer. 6 No, razy kurwa, S5 zjadło na mi dzionie, na pilota. jednego kurwa, co za Beat gówno. that bitch. Dla I mnie... 200 SC. Dla mnie osobiście to jest ruch w stronę gry w końcu, a nie tak demo. Tak. No. Dlatego... No fajnie zresztą powiedzieć, że sprowadzić ich grę Były, są i będą, dopóki tego nie ma w live. z 30 wieku do gry z XXI. Coś takiego. No było Właśnie coś z tymi takiego. organizacjami. Bardzo... Bo my tutaj zagadaliście, właśnie Widać- tam było Welcome my old friend i mam nadzieję, że to będzie Sandworm. To No, widać, że Worma już pokazywali. wizytek, który tutaj był pokazywany, był po to, żeby content przenieść do tej gry, żeby to jakoś zorganizować, usystematyzować. No i to jest dobry ruch, tylko Nie o co chodzi z tym old friendem, nie. Tylko, że ktoś tam zgadł, nie? Gdzieś tam na Reddicie. Ale co to ma być, to nie mówi. Nie. Zaraz i tak się dowiemy. ten content mógłby przyjść trochę, jak już by była taka bardziej grywalna ta gra, nie?
Powiem, jeżeli ona będzie cały czas w dewelopie i będzie, bo tutaj oni są bardziej pasjonaci do dodawania czegoś super ekstra. Tak, tylko musisz jakiś snapshot zrobić, jakiś taki Najpierw trzeba vertical zbudować slide. platformę stabilną i dopiero potem skończyć ją w jakimś tam, powiedzmy, projekcie, ale jeżeli dodają coś non stop, no to nie ma co oczekiwać, że ona będzie stabilna, nie? ale bardzo Ja mówię, wczoraj Ja mam takie pytanie do was wszystkich. dlatego co to będzie? ważnym panelem będzie 1.0, bo to wtedy wyjdzie z alfy. Jestem bardzo ciekaw, Tak. co oni powiedzą odnośnie 1.0. Co oni chcą zrobić, żeby wyszło, no? No tak, no niestety Ja musimy. wiem, co nie muszą zrobić, żeby wyszło 1-0. Wydać Endeavora. Nie, ale widać, że chyba w końcu, bo nie wiem, czy to po zakupie tych Francuzów ktoś im powiedział, że jak zrobić grę, bo do tej pory to było tylko tech demo, różne fajne feature'y, które nie działały do końca. Ale powiem, No ale jeszcze to- kolejna rzecz, którą Noob zauważył, nie? Jakże powiedział, że gra będzie dostępna dla wszystkich. Czy to faktycznie nie będzie free to play? Jak oni Masz free flyer. Ale w chuj ludzi, nie? Free Fly Nie, są... nie będzie to free to play, bo to za dużo kosztuje, żeby im utrzymać to wszystko. Tak, No tak, minimum ale to dostępna dla 20 więcej dolarów. niż na takiej grze. Mnie się wydaje, że będzie coś pokoju chyba jak w WoWie było. Powiem wam tak. Czyli To tak, może chodzić po prostu o to, Są że darmowe okresy. jest każdy znajdzie coś dla siebie jak, do robienia. jak Madrafi zauważył, ogólnie gra się zaczęła troszeczkę inaczej zmieniać, ale nie wiem, czy każdy skojarzył. Związało się z tym, że Todd Papi zrezygnował albo został po prostu odwołany z tej funkcji Znaczy to było game tak, dyrektora, że ale oficjalnie poczekaj te chwilę, podpowiadają niemu. poczekaj chwilę. I zauważyliście, że jak Rich Tyrer przeszedł już ze składrona w Star Citizena, to zaczęło się więcej dziać w Star Citizenie, jeżeli chodzi o progres? To się zgadza wszystko. Lepiej zarządza. Who is this? Explain me more. Nie kojarzysz Rich Tyrera? To jest taki łysy, wysoki koleś, który czasami... Ty mi Był powiesz, dyrektorem- nawet jak ty się nazywasz, to ja ci nie zorientuję, musisz mi głos albo mordę pokazać. No to widzisz, Pinku, no ja jestem widoczny w tej chwili na streamie. Widoczny, słyszalny, więc mnie Ale można... słyszę twój głosik piękny, ale chodzi o to, że ja nie poznaję ludzi po imionach. Dobra. No, okej. On robił Nazwy też... są dla mnie... Czekaj, to postaram się go Robię- znaleźć. Krzysia znasz? Tyler pracował przy składronie. no i Dobrze, jak Krzysia teraz już nie jest zapamiętałem po face, 10 to latach. przenieśli Sandy? go- No, Która? Nie znam. No, Słyszałem o niej. Dziewczyna Krzysia. Nie widziałeś, jak tam ładnie ustami pracuje? 25% budżetu przewala. No dokładnie. Kurwa, No. przejebane taka kobieta. Aż sobie wszedłem na ojca, ojciec, ale ty piękny jesteś. Przecież O, na dzięki. Bartniku- On się z Czekaj, nią rozwiódł, otwieram ona Steama, go otwieram Steama. powiedziała, że go zabije i potem wrócił. Nie, no wiesz, moja morda zakazana to niekoniecznie jest przejaw piękności, ale... Przynajmniej będziecie mnie kojarzyć, mniej więcej. Kurde, mam opóźnienie. Wiecie, jak życie pozwoli, Dawaj rank. to jak życie pozwoli, to na sitconie siebie widzę za 2 lata. Ja chciałem siebie zobaczyć w tym roku, ale niestety. Pytanie, co będzie. Znaczy, mówię, jak życie Na czat pozwoli. tekstowy wrzuciłem, jak wygląda ten Rich Nie ma Adam. Z Master nie, Modem to się miał nie daleko wycofają. do Manchesteru, ale kurde w tym roku tak wypadło, że... A, tego ziomka, widziałem go, no, widziałem. Znalazłeś? Już poznaję Jest go. dyrektorem generalnym, czy jaką tam pozycję w No, składronie. no, I teraz też przeszedł na Star Citizena, bo ten poprzedni Todd Papi to oficjalnie było tak, że jak zmieniali, się przenosili z LA, czy z Teksasu, czy skądś do Montrealu, to nie mógł i został. Dobra. No nie mógł to się przenieść, dlatego zrezygnował. Dodamy Tak sobie nowy. oficjalnie jest. A jak rzeczywiście, to nie wiem. To ten mam od rozumieć, że kolorowych koszul, ten artystyczny dyrektor? to co, to Składron 42 został usunięty, tak? Naprawdę wszystko mi zmienia. Nie no, będzie później, jest redacted. To raczej ten redakted to jest dzisiaj składron, moim zdaniem. Tak Jak celuję. Będzie data premiery, czy coś? Myślę, że tak. Dzisiaj Mi się składron. wydaje, że Squadron to będzie na koniec sitconu. Nie no, na koniec. No i zapowiedź, że w przyszłym roku. Są dwie opcje, albo dzisiaj statek, albo dzisiaj Składron, no. Składron, bo Zapowiedź tak statku. czuję, nie bez powodu jest militarny vibe tego Citizenconu, nie?
No ale jutro też będzie... Hold the line, tak? Czy... Answer the I call. held the line, to było tak. Znaczy ja bardziej na Answer tego the Squadrona czekam niż na Star Citizena, bo ma realną szansę wyjść. Dobra, nie jestem w stanie 2 przeglądarek odpalić różnych. No No co, cóż. jak myślicie, w tym roku nie wyjdzie Squadron? Czy w przyszłym roku wyjdzie W Squadron? tym roku na pewno już nie. Premiera na... Przyszłym możliwe na Trzeba gwiazd. hype zbudować, oni jeszcze miliony reklam wykupić. Premiera na przyszły rok zapowiedzą jakoś Ja na powiem połowę, tylko jedno. się przeniosą, Będzie. albo na Będzie. jeszcze następny początek. Zacznijmy Ponoć od w tego, że wielotypowych mówiąc grach Mogę? oni na Mogę? marketing dają więcej niż na tworzenie gry. No. Mówiąc o Czegoś premierze tworzycie. jakiejś gry, mówimy o roku księgowym, a nie kalendarzowym. Więc No, w tym to roku księgowym raczej nie, bo byłoby już wiadomo, że wypuszczają, więc między kwietniem przyszłego roku a kwietniem 2026 to jest moje zdanie. Najbardziej prawdopodobna jesień. O, Za dobra. rok. Ktoś wrzucił Richa Okej. Tyrera na tym, na Citizencon. No tak, TV. mówiłem. No, wrócił, mówił. No. To ja już ja go znam z mordy. No Nie znam go z i imienia. ogólnie to jest koleś, którego kojarzę z takich dosyć konkretnych zapowiedzi, konkretnych rzeczy i on rzeczywiście jak coś gadał, to rzeczywiście się to działo. Więc dla mnie to jest koleś czynu, przynajmniej jak na razie. I jak na razie patrząc na to, co się dzieje względem tego, co obiecywali na Citizenconie rok temu, mamy w tej chwili progres 71% bardzo dużo. wprowadzenia, więc widzę, że coś się dzieje i widzę, że się dzieje na plus. Nie jest to może 100%, ale kurwa, 71% względem tego, co było jeszcze 2 lata wstecz, 3 lata wstecz, gdzie widzieliśmy huczne zapowiedzi na Citizenconie i praktycznie niczego w live'ie. No to kurwa, no to jest A pamiętasz, przepaść. ile wtedy procent było? Oj nie, bo nie prowadziliśmy Nie było- wtedy żadnych tabelek, żadnych, wiesz. Ale też nie było takiego czegoś, że obiecali, że my to Mhm, wprowadzimy w tym roku, co nie? Tak, nie To było znaczy żadnych obietnic. Salvage będzie, kiedy kurwa zobaczymy. Tak. No. Wiecie co, ja mam bardzo ważne pytanie, korzystając z Że on okazji, potrafi właśnie, to, co że nie tutaj krysyrowy jesteśmy jest. tutaj wszyscy i niektóre osoby. Mhm. Mam pytanie bezpośrednio do Nekusi. Słuchaj, wejdzie Ursa do Zeusa? Nie. Że co? Co mówisz? Will Ursa fit, mate? A, więc tak, Ursa się nie zmieści w links, tak. bez kółek wejdzie. Bez kółek wejdzie. A jakby ją traktorem obrócić do góry nogami, to nie weszłaby? Nie wejdzie. A musiał 50 stopni w bok sprawdzić. właśnie, obrócić ją, że Musiałbym kółka wiesz w bok. sprawdzić. Ale to jest dziwne, że Ursa nie wejdzie do Zeusa, skoro jedno i drugie niby tego samego producenta, nie? No właśnie, ja Ja mam mam dla wrażenie, ciebie, że oni to taki na siłę. biznesplan na content, nie? Jakbyś brał tą Ursę, ale tylko Ursę i pakował do każdego statku po trochu. Prawie 70, Każdy... I robisz filmiki z tego, nie? prawie Dzisiaj 61 pakujemy tysięcy Ursę Hammerheadów zostało zniszczonych w 2024. O, Fajne jest statystyki tabelka pokazują. ze statystykami. No. Natomiast powiem wam tak, patrząc na to, co do tej pory w panelach pokazali, to jest jedna rzecz, która mnie po prostu, no, uszczęśliwiła, bo o tym gadam od dłuższego czasu. Loga orgów na statkach. No to jest po prostu... To jest to. Przegapiłem chyba. to robić. No fajnie by było, gdybyśmy się mogli spotykać na serwerach nawet bez party. Ale mówili o tym gdzieś? Tak, no był filmik na końcu. Ma końcówka. Na armorze miałeś logo... Pokazane dwa orgi różne. Pewnie nie słyszałem. Na armorze miałeś logo swojej organizacji, na koszulkach, na A czapkach. będzie można na statku. statku jebnąć logo Linksa? Tak. To zajebiście. To Erku, jak nas słyszysz, to trzeba odjebać logo takie, że wszyscy się zesrają, jak zobaczą z daleka. On już robi to logo. Generalnie czekaliśmy dużo na informacje o orgach, ale jak ją pokazali, to jakby kompletną. Wszystko, co ludzie by chcieli, to w zasadzie jest. No. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia, czy kolory statków pod takimi logo będą mogły być też kolorami organizacji. No, nie, no. To zrobić, nie? O, A nie Eku, tylko masz przejebane, musisz zrobić skiny do wszystkich statków. No i jak to Masz teraz wejdzie do robotę. live'a, to lepiej ojczulek codziennie myj tyłek, bo będziesz w niego całowany. Będzie ten, będzie od początku, nie? wszystkie Nie. statki teraz walił skin. Nie mogę za często, on musi być w pewnych stanach zużycia, bo wtedy będzie lepiej, no nie?
Ty nawet chyba kupię tego, Throne of Liberty i pogram z tobą. Kiedyś obiecywali, że będą schematy kolorystyczne do statków. Mówili, że będziesz mógł robić własne farbki w ogóle, cały statek pomalować. To znaczy, patrząc po tym, co pokazali w tym filmiku na końcu, no to rzeczywiście statek był przystosowany do kolorów orga, tylko pytanie, jak to będzie wyglądać? Czy to będzie po naszej stronie? I pytanie, czy to będzie płatne. Ja bym No nie, Corsage, the most flown vehicle, a cost... Wiecie co? Ja sobie to wyobrażam tak, że pewnie będą sprzedawać zwykłe farby i obok tego farby customizowalne za 3 razy tyle na przykład. Nie do końca. Nie sądzę. Może będziesz mógł sobie stworzyć farbę orga jako lider. Możesz sobie pewnie wybrać, czy chcesz kolory orga, czy własne, a tam na tym filmiku było widać właśnie 2 orgi w 2 kolorach, jeden czerwony, drugi niebieski, nie? Także pewnie lider będzie mógł wybrać, jakie są kolory orga. Przewodni kolor, tak. Główny kolor orga będzie można pewnie wybrać. No tak, ale co na przykład jak ktoś by nie chciał tego, tylko własny skin. O, a to sobie wybiera. To ciekawe pytanie. Aha. What has been the most purchased commodity in the Stanton system? Czyżby jajka? Panowie, leasing, duping, czas start. Leasing, duping. Kupiłem mopa na Subscriber Store i już jestem gotowy do mycia podłogi w Idrisie. No? Właśnie sobie pomyślałem, a może Idris, bo on jest chyba najbliżej tego wydania. No... Idris jest już gotowy. Idris to już jest gotowy. Jego Najgorsze jest to... W hangarze go jeszcze nie ma. Najgorsze jest to, że Idrisa trzymają do składrona, więc może troszeczkę to potrwać niestety. Bardziej No Polaris. A co na przykład z tym, z Javelinem? Javelin jest Leży jeszcze dalej od Idrisa. Javelin na razie leży sobie na A półce i on nie zbiera ma być w kosz. składronie też? On będzie w składronie. On będzie składany. Ale to pytanie, czy po składronie dostaniemy Javelina. Raczej moim zdaniem... będzie zewnątrz. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o dostępność Javelina, wszystko będzie zależeć od tych mechanik w grze, które będą związane z orgiem i z ilością osób dostępnych na serwerze. Bo Javelin ma załogę przewidzianą 75 osób, więc to jest kurwa prawie cały serwer. Maksymalną. Potrzeba Tak, to dynamicznych jest serwerów. Server meshing to jest raz, a dwa bardziej na logikę idąc, jak ogłoszą datę, że będzie składron, to wtedy do daty będą gonić te wszystkie większe stopnie. Pewnie tak. Natomiast Polaris będzie najbliższą jednostką, którą będziemy okupować jako ork, znając życie. No. Idris jest w tym momencie na pewno gdzieś tam gotowy, już tylko pewnie czeka na kliknięcie ready to fly. A właśnie, słuchajcie, bo jest ta misja, że się z Idrisem walczy, nie? No. To ten Idris w tej misji, on już jest w pełni jakby wymodelowany w środku, czy dalej? Tak. No kurwa, beryl? 10 miliardów jednostek beryla zostało zakupionych? Ja pierdolę. A to już normalnie. Na jednym ranie Berela na C2 możesz tam około 330 000 zarobić, coś takiego. A to na hulu C więcej Powinno być zarobię. pytanie, ile zostało dostarczonych. Okej, dobra. Godziny wylatane na statkach. Pytanie, który będzie miał najwięcej godzin wylatane w 2024? Kogo obstawiacie? Korsarz? Pewnie wejdą z Korsarzem. Korsarz? Okej, zobaczymy. Chociaż ja to bym bardziej powiedział, że Cutlass Black, no ale niech im będzie, że Korsarz. To znaczy... Ja uważam, że Endeavor E2 może Orion. Endeavor albo Orion. No tak, na pewno, kurwa. Albo Arastrach. Powiem ci, Adam, że nie wiem, bo ja nie odpalałem ostatnio Star Citizena, więc nie powiem ci, czy da się wstać z wyrka. Chłopaki chyba grają na dole. I chyba już backend poskładali. Na przykład nie mogłem wstać pierwszym razem, mnie wywaliło za nieaktywność, mimo że klikałem. I dopiero za drugim razem jak dołączyłem. No coś porobili, bo ja dzisiaj do New Garbage doleciałem bez problemu. New Garbage. Nie słyszałem tego określenia, dobre. Ale pasuje. New Garbage.
Mnie bardzo ciekawi ten panel o budowaniu, bo być może będzie też w związku z tym on... Który panel? Ork też. O budowaniu baz, nie? A, Ork to będzie... kurwa, ja też na niego czekam. Ja mam Pioneera i Galaxy pod to, więc... A jak Ork będzie mógł budować własne bazy, to będą już masz content, nie? A No masz tak. alliance, gdzie możesz bić się o tereny i zasoby. Znaczy, ja się domyślam, że jeśli Chris... Drake Vulture. Jeśli bym Chris pomyślał. troszeczkę wziął... podejrzał Helldivers, to tak przypuszczam, no przynajmniej to by było takie moje marzenie, żeby to było na zasadzie jak Helldivers, że przejmujesz jakieś systemy, tam gdzieś jakieś sektory, tak jak oni już mają na przykład przyszykowane to, co pokazali wcześniej, to przejmujesz sektory i inna orga może ci to zabrać, nie? I wtedy walki o sektory na planetach. To masz takie sektory jak w EVE, tak? No, coś podobnego, no. Na razie możemy gdybać do panelu. Tak. Kiedyś chyba było też Budowanie baz, destrukcja elementów i A2. O? Rozumiecie? Zbudujesz bazę, A jaki elementy statek był budynku w się ogóle niszczą najczęstszy? i jeszcze lecisz z bombą. Dobrze. Będziemy sobie to wrzucać tutaj, więc jestem ciekaw, jakie będą wasze odpowiedzi. Ojciec, a ty oglądasz to na Twitchu? Tak, na Twitchu i restreamuję Na na YouTube. YouTubie właśnie delay jest, widzę. Co, karna? Lepsza jakość. No właśnie, ja bym obstawiał Reklam nie karnę. ma. Ja piszę karna. Nie wiem co. FS9. Najbardziej dostępny jest P4. FS9 też jest dosyć konkretna. Ale powiem wam szczerze, że ostatnio na... Ten nowo Tak, na PTU bawiłem się tą AR-ką. P4 AR. Fajna jest. Tylko recoil ma taki trochę chujowy, do którego trzeba się przyzwyczaić. C8. Ale no, Czad wie, winda. P4 AR. Fajna broń. Winda. Winda. Tak, ona ma mniejszy damage, jak się silencer założy, to mniej wali już, niestety. No ale Karna? pytanie, czy silencer ma wpływ rzeczywiście na wykrywanie przez wrogów, bo nie zauważyłem ostatnio tego, żeby... Ma. Rozumiem, że liczą tylko graczy, a nie NPC-tów. Bo na To przykład... znaczy, wiesz co ostatnio testowaliśmy? No. Że NPC-ty to najczęściej słyszałem że jak karne. cię zauważy jeden, to cię wszyscy widzą. Aha. Oni się komunikują między sobą. Nie, no to by było normalne, no nie? Że oni mniej więcej wymieniają dane pomiędzy sobą. Tylko... Ktoś napisał pusty magazynek na ziemi, jak jesteś solo w bunkrze. No, Nie, nikt nie pisze? Jak coś, otwórzcie sobie czat Citizencon TV, tam będę wrzucał te pytania, to ewentualnie piszcie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jakie propozycje padną. Ja lubię osobiście karny. Karna dla mnie to jest taka broń pierwszego Jeżeli wyboru. liczą też NPC-ty, to bym powiedział, że karna. A tak to nie wiem. Ja bym myślał, że P4, bo... FS9 LMG z 15 milionów. 71 albo P8. Robert trafił. Co wygrałem? Talon? Na balon. Ale taki dmuchany, wyślę pocztą. Tylko nie będzie nadmuchany. Nie. To następne. Jakbym... A myślisz, że oni to jakoś liczą? No tak, oczywiście oni mają statystyki po stronie serwera. Na pewno. Mining ships. Ciekawe, ile godzin zostało spędzonych na lot statkami mining. A, pewnie dużo. Zdecydowanie mniej niż kiedyś. Powiem ci, no na przykład Sergiul lata cały czas, jeżeli chodzi o mining. Ja też bym latał, ale po prostu ostatnio jestem zbyt leniwy na to, żeby nadrobić różnicę pomiędzy tym, co się zmieniło, a starymi patchami. A się zmieniło? Okej. Tak, przypominam, warto sobie wejść i kontrolki ustawić na nowo. No to na pewno w nowym live'ie będę ustawiał wszystko na nowo. Ja obstawiam jakieś 40 000 godzin. Mało. 1 500 000, 2900. No ale to co, to wszystkich graczy łącznie, czy jak? No, tak. Wszystko łącznie. No to weź to powiedz, no to nie jest nie do policzenia, to możesz każdą sumę rozstrzelić. No ale wiesz, No wziąłem 1 270 000. 1 270 000.
Kupa z tych 4,5 godzin w miliona. miningu to moje, pisze Spili. W 2019... Pytanie, ile jest aktywnych, 18, ile wtedy w cholerę unikalnych było, nie? graczy zagrało w zeszłym roku? Mało, za mało. Tych statystyk akurat nie pokazywali, więc A ciężko co powiedzieć. pokazują 5 milionów, to są stworzone konta, czy zakupione startery? Nie Czy wiem stworzone właśnie. konta od początku. I nawet nie są odjęte te, które są, wiesz, po refundzie. A. Ta, Myślisz, no że to serio mówię, tak dużo osób refunduje? przestrzeń. Zdarzy się kilka osób, ale większość osób, które inwestuje w Star Citizena, raczej inwestuje w to, że No, kiedyś tak. to się ziści. No. O, A, 9 10 milionów, prawie 10 Ładnie. milionów. Mewizo trafił. Wizo, brawo. Znowu nie mam picia. To ja mówiłem 4,5. To Idę po picia. Idę popić. No nie, no pić mi się po postaci Czyli, chce, czyli no. co, kto nie trafi, ten pije, tak? Może być. To tylko lemoniatkę, więc. Jakbym dzisiaj nadmuchał balonik Jak to o... przecież Krzysiu powiedział coś tam ważnego, co ten Krzysiu wszedł i zaczął. To Co trzeba teraz było pić ciekawego? wódę. How many different pets are represented by SIG internal pet sidekick cat? Nie rozumiem tego pytania. Też nie rozumiem. Coś typu na przykład kraby w Pyro chyba. I że Pico, te Stonewall, chyba o to chodzi. Co to jest internal pet sidekicks chat? No To jest właśnie, pytanie. też nie wiem. Nie rozumiem pytania. Next. Next. A, dobra, nie muszę się nawet logować, żeby na Twitchu oglądać, spoko. No nie. Nie wiem, napiszę kurwa 15, powiedzmy. Dobra, nie będę nic. 5. O, nie wkleiłem pytania. No, dobra. Ja ma przecier. Można jakoś kupować balkiem napoje i ciastka w tym? Na Cargo Center. Na Cargo Center? Ta W cruzy sklepiku się można. nie da. Dzięki. Też kruzy i batony. No, tylko to. No tak, tylko ja chcę po prostu balka sobie kupić i po prostu... O, Hotfixa puścili No do to musisz Citizena. przytrzymywać po O. prostu cały czas. Mm, Do pił? a co hotfix? Okej, niby? 170. Teraz puścili Hotfixa do Też nie Citizena. rozumiem pytania. Może jakieś teraz emotykony coś na da. czacie, czy coś. Dodali nowy statek. Hehe. Pytania były niejasne. Nie no, żartuję sobie przecież. Rest the king. Ty sobie tak nie Arek żartuj, bo każdy MK2. nowy... Ty sobie tak tam nie żartuj, bo każdy nowy statek oznacza Ciekawe, czy będzie coś o skillach. Endeavora. Każdy Hopie, ma- ja nawet nie wiem, czy Endeavor wyjdzie na 1-0. Nie, na pewno. Nie. Endeavor ma być jako ostatnim statkiem w Star Citizenie, tak, Tak, to wiesz. z tego co mówili, to tak. W sensie Endeavor ma być na samym ostatnim w końcu. oficjalnym jakby development cycle, bo potem mają też dodawać Okej. po wyjściu. Jaki pojazd Ursa? Jaki Cały pojazd czas dodają jest, mu- jaki pojazd odpowiada Jest za największą odpowiedzialny za największą liczbę tak, śmierci. liczbę śmierci? I destrukcji. No ja bym powiedział Ursa. Nie Ja- no, PTV. PTV. Argo śmieci- Cargo. Wybucha jak lekko uderzysz. Argo Cargo. Jak nic. Ale śmierci nie przez strzelanie, tak? Chyba nie. Jestem. Nie wiem, najbardziej Katlas. śmiertelnym Ja bym powiedział, dla że mnie Katlas. pojazdem jest zazwyczaj brama garażowa. Niewidzialne itemy i niewidzialne asteroidy. Albo zbugowany rok. Winda, kuźwa. Ja zawsze od windy ginę. Nie, to mi się Się nigdy nie jeszcze nie zdarzyło zdarzyło od nigdy. windy zginąć ostatnimi czasy.
No, ja winda mówię, bo hangar też mnie parę razy zabił, jak lądowałem statkiem i teleportacja nastąpiła. Łóżko szpitalne według przeciera. Kiedyś drzwi zabijało. O tak, łóżko szpitalne też zabija. Ono... Pytanie, czy winda to wehikl? No w jakiejś postaci No, jest. porusza się, nie? Od Junaka propozycja nowa Tong. No Tong ma jebnięcie z tej 7. Ale przy większych statkach musiałoby być ich więcej. Drake Corsair. No okej. Oj, tu jest inna odpowiedź jeszcze. Że ta tramwaje na Ale planetę. wcale nie jestem zdziwiony. Ja w ogóle o statkach nie myślałem. Też. Vehicle, a nie ship. No pojazdy, wszystkie. Ale nie uwzględnili tych tramwaj. Pociągów. Pociągi tak, też. Czego się Czyli wypada tak, często. Tak? Zginęliście Tak. w Jakieś pociągu? tam ewidencji zabójstw ze statku Tak. nie było, nie? Mi się nie zdarzyło w pociągu jeszcze zginąć. Też Więc... nigdy. No, to Macie wiele dobrego razy. neta. Ja kiedyś przejechał pociąg, jak stałem na torach. Zazwyczaj albo wyrzucać się przy wsiadaniu, wysiadaniu, albo... Dobra, Nigdy się nie zdarzyło. który producent jest najczęściej wybierany przez innych graczy? Tak to można w skrócie przetłumaczyć to pytanie. Wydaje mi się, że Anvil. Też. Anvil myślę. Katlarsy, Drake. To jest pytanie, ile macie w hangarach. Albo No. Drake. Drake ma dosyć mało do wyboru. Ja mam bardzo dużo RSI Anvil Najwięcej we flocie. jest do wyboru tych statków, nie? Przecier, Najwięcej Anvil, statków chyba Anvil ma, no to może być Anvil. 8. Przecier mówi, że Drake. Ja bym powiedział Anvil. Aegis? Też ma Dobrze, dużo Aegis statków. albo Anvil. Aegis, ponieważ w zeszłym roku było mocno na Hornety, nie? Ile się sprzedało najwięcej? Trudno powiedzieć, ale może... Aegis, bo najpopularniejszy starter pack to Avenger. Wanter dodaje miska do puli. Ale Endeavor jeszcze nie Ma wyszedł. w hangarze? Chociaż nie Ale to wiem- musicie policzyć od początku, ile maksymalnie wszystkich się sprzedało, nie? No, ja bym chyba obstawił Drake'a. Nie wymieni RSI? Albo RSI. Bo Aurorki. Masz piski z... Aurorki? No w sumie. Aurorki. Nie. F7, F8. Ale SNOU ma też dużą szansę z Mustangiem. I z Nomadem. Dobra, ale poza Mustangiem nic innego nie ma. Nomad. Ale zobacz, ile jest tych Mustangów różnych. Mustang Beta mi się podoba, Samo bo jak Auro. więzienie Auro wygląda. może być więcej, bo ma łóżko. A Sulien. Nie wiem, czy Mustanga bym zaliczał Raczej do puli. najwięcej się sprzedało na RSI. początku. RSI. Aurorki Wszystkie jednak te- robią robotę. To wszystkie na początku sprzedane paki. Startowych to ciekaw jest. Jakby nie liczyli z tego startowych statków, to ciekaw jestem, jakie by były. No pewnie już O, było to trochę na inaczej. pewno... Ja najczęściej jednak spotykam Drake'a i Aegisa. No ale wiesz, no każdy zaczynał od Aurory i później ją upgrade'ował. Ja od czy to- Mustanga i na razie tylko go mam. Nie każdy. Ja dużo Anvila No mam dobra. we flocie. Origin na 300 na początku. No to na grubo już. No to ja od setki akurat. Ja od Mustanga. Jaki jest najrzadszy pojazd Em, w Indevet? Jest Jak się taki... nazywa ten Drake? Julian. Taki ten silnik jeden wielki. Był Herald. chyba taki Saber... Vandal? Herald, no Herald, Ten nikt nie Vandal, miał. ten żaden. Ten Saber Bezapelacyjnie to był najrzadszym z pojazdem w świecie jest Endeavor. Albo Terapon. Powiedział tak Terapon albo Herald. Ja bym obstawiał tego Suliena. Nie, Sulienem dużo lata. No ale to jest, wiesz, wertykalny start, Nomad. więc nie każdy... Ale to jest gówno, ale ludzie tym latają, bo to starter. No, ale to na jest- Avenger na Renegade. O, Saber w wersji Intela, no w sumie coś w tym Ale jest. to jest dla No. konceptu, Blade? to jest dla tego, że to jest... Albo Omega.
Ale może dali jakiś wariant dla subskrybentów, jakiś statek może, to jest ten. To jest pytanie Dla podchwytliwe. tych, co tam wydaje tam 10 czy 20 tysięcy. Może Basic. Starfire? Ta 600 Executive. Executive Edition 600i? No też Wiesz, to ile może ludzi być. tym lata? Wiesz, ile ludzi tym lata. Tym bardziej jest to bardzo... To na palcach jednej ręki policzysz pewnie. O, chyba nie. Oj nie, uwierz mi, nie. Nie? Nie. Więcej? Więcej, dużo więcej osób lata. Executive. Dużo jest 600i. osób tak psychicznie chorych jak my. A tak w Pytanie, sumie czy to rozgraniczają czym się właśnie różni od pomiędzy... zwykłej? Tylko złotem. Aha, tylko skinem. Tak. Niczym innym. Nie. Boże. Ja strzelam Wandula. Wyszedłem, to mogę mieć coś. Właśnie Scythe może być najrzadszy, Okej. no. No, zobaczymy zaraz. Za wolno te pytania się zmieniają. A gdzie wy na No, to zobacz. patrzycie? Starkey ten Dragonfly. No w sumie nie jest już Ty, no sprzedany. faktycznie, ich było chyba 100 tylko. Mało ich było. Co ma? Kocie Z uszy? takim kimś wygrał, to wygrało z Wandulem. Ja pierdzielę. Nie, Starkey ten Dragonfly jest taki różowiutki. Taki bardzo, wiesz, Nie, Hello taki Kiki. stamtąd walczyłem. To jest różowo-niebiesko-biały. Czasem można znaleźć ten fanmade skórki na Polarisa Starkiki. Jest też na Krakena taka śmieszna skórka na tym hangar linku. Tam nawet nie widziałem. I taka cała jak dyskoteka wygląda. Albo jak bar. Ile graczy zostało revivowanych przez swoich towarzyszy? Za mało. Na pewno za mało. Na pewno teraz Nikt mniej niż mojego kiedyś. Nikona nie 2024. Z 1,5 miliona. 2,5. 10 milionów. 30. To więcej. Ale przez jaki okres? Od Jakie początku dokładne gry, czy... liczby? Nie no, 2024. Chodzi o rok 2024. A, no to może. Nie. Cisza. Każdy myśli. Jaka może być Zawyżają odpowiedź? te liczby, żeby wydawało się, jak duża jest ta gra i w ogóle. Czy ja wiem? Czy jest taka potrzeba? Raczej nie, bo to i tak nawet kilka tysięcy osób może robić absurdalne wyniki. No mówię, wziąłem te 2,760, ale możliwe, że będzie z jakieś 13 milionów. 18. Nie wiem. Zobaczymy. Chyba jeszcze liczą. Jeszcze liczą. W trakcie jak się To dzieje. akurat padł, poczekajcie. Tu jest beacon. Piszą jakieś komendy do serwera w trakcie tego. Dlatego to tak długo trwa. 23 miliony. Ło. Grubo. A, czyli trafiłem. Bo napisałem 20 milionów plus. O, Nowa wrzucił zdjęcie tego. Sandy. O, jest Gadał sam. z nią? Nie, z daleka zrobił jej zdjęcie. Myślałem, że z nią gadał. The Judge zrobił sobie zdjęcie z... A, chyba z Nubifierem, z tego co kojarzę. Po lewej to Nubifier Judge. A, Retribution jest. Z który Hornet tam na wystawie? F7A. Ten z pierwszych renderów. I pytanie na koniec. O ile wrzucą? Za mało czasu. Już nie. Za mało czasu, chyba że szybko Ile masz odpowiedział. pieniędzy? Ile masz pieniędzy? Ile Sandy wydała na waczyki?
Ile byłbyś w stanie zapłacić za tego, za miska Star Lancera? Okej. Będzie $350. Ile Nie ma sprzedano puls? To teraz ma być już ta wielka niespodzianka, czy nie, teraz jeszcze ma być na przebierańce, tak? Nie, teraz przebierańcy. Przebierańcy jutro. Ciekawe, czy Przebierańcy jutro. Jutro? A nie To teraz? co teraz jest w agendzie? Aż muszę sobie odgrzebać. Teraz chyba będzie ten panel poza 4.0, tak? Nie, cosplay jest. Będzie cosplay, a później dressed to kill. A boy cosplay. O, czas się zmieni. 15 minut. Nowy timer. Wszyscy wpierdalają. Silniki. Jared jeszcze nie zjadł. Pewnie znalazł tego kolesia, co pizzę mu dał na początku. Ty sobie pomyślałem. I wpierdolił karton. Teraz wiesz, jak po chrześcijańsku dzielą się pizzą. No da. Aha, z tymi się aktualizuje, okej. Kurde, ja nie mam tego. Update'a do hotfixa, co jest? Nie no, wypuścili go o 15:23. Poszedł. Do live'a, nie? No ja nie mam jeszcze update'u. Też nie mam. Mam tam... Cały czas mam launchkę. No. A próbowałeś wyłączyć launchera z paska? No właśnie już trzeci raz wyłączam, nie? Ale to też Widocznie jakaś tam fala, nie? Nie wiem, nie wszystko. Może. Jednokrotnie mówiłem, że chciałem tu zobaczyć dżunglę, więc z tego, co pokazali. Ta dżungla była fajna, tam były takie No. smaczki. Dżungla, tak. Oczywiście kiedy to będzie, to tam co innego. No. Ale Ja bym chciał... ludzie czekają na stabilny gameplay, ale dżungla. Podlatujesz do jakiegoś punktu, chcesz lądować, to się otwiera, a nie pokazuje ci lokację, ale hangar zamknięty. Krzysiu pewnie na końcu powie next year. No. Jak wam się podoba Citizencon do teraz? Nie ma Erku. Dżungle ładne. No. Jest inne pytanie. Stary, jest inne pytanie. Powiedz mi, czy ty już zacząłeś robić nowe logo? Czemu nowe logo? Co tam? Nie widziałeś tej zapowiedzi na koniec na panelu socjala? No, że koszulki i tak dalej. No to już mamy wszystko gotowe. No. Jesteśmy na to gotowi. No. Jesteśmy gotowi, kurczę. Także może mamy już loga, mamy nawet także wszystko jest gotowe, tylko czekać na patcha, nie? Nie było, śmialiśmy się, jak ciebie nie było właśnie, jak było tylko to logo, mówię, o, Erku już pewnie działa. Ale ogólnie jak wrażenia, tak jak jakbyście oceniali, nie? Czy czujecie się, jakby wam kit wciskali, czy bardziej jesteście podjarani, nie? Tak jestem Nie, no w końcu zaczęli grę robić. Z orgami, z friendsami, mega spoko. Mega pozytywnie. No. W moim odczuciu. Dżungla to taki nie? Unreal vibe, nie? Coś w tym stylu. Ale patrząc po tym, co pokazują, jest to osiągalne. Nie widzę w tym jakiegoś rocket science i wygląda to jako coś, co jest bardzo prawdopodobne, jeżeli chodzi o next year. Jeżeli ten tech naprawdę działa, to faktycznie ja teraz widzę, że będą w stanie zrobić tych X planet, nie wiem, dorzucić szybciej niż robili te systemy do tej pory. No, bo oni to mówili, nie? Że bardzo dużo rzeczy jest robionych przez tych, nie? Designerów, a teraz będą to automatyzować. Do tej pory każda planeta była ręcznie układana. Potem dodali trochę techu, że suwaczki przesuwali, ale nadal ktoś musiał to przesuwać. A jeżeli teraz będziesz mógł jakby takim gość, który nie zna się na techu, ale usiądzie i tam poklika w wiele różnych suwaczków i zrobi planetę i że ta ma być taka, ta siamta, no to nagle wrzucą 50 planet, nie? Czy tam 10, a nie wiem, 5 lat będziemy czekać na kolejne. Ten Genesis. Pod warunkiem,
Boże, Genesis. Wiesz co, ja ostatnio grałem w DLC do The Talos Principle 2 i byłem ciekaw, czy kiedyś taką grafikę w Star Citizenie bym zobaczył. Wszystko pod Wątpię, ale fajnie. I tu mogę wrzucić parę screenów z rozgrywki, bo tam ich natrzaskałem w chuj. Wszystko pod warunkiem, że klepnie to Chris. Erku, ja tobie powiem, co tobie się spodoba. Nowy kreator postaci. Oje. Bo z tego co czytałem, to najwięcej rzeczy to blokuje Chris, bo tam się ktoś wypowiadał, że decyzje, które powinny być podejmowane w ciągu minut, najpóźniej w ciągu godzin, to on podejmuje nawet po kilku dniach dopiero. No, taki jest niestety development, jeżeli chodzi o Krzysia. To nie jest... Ale wiecie co ja zauważyłem? Sorry, że wam przerwę jeszcze, bo będę zaraz uciekać. Ogólnie tak, zauważyłem, że bardzo mocno przygotowują się na poszerzenie ilości graczy na serwerze, nie? To widać bardzo mocno, bo jak oni tam pokazali te 300, 400 różnych jakichś tam miejscówek i tak dalej, które będą generowane obok siebie, no to widać, że oni bardzo mocno chcą tutaj jednak zrobić dużo więcej miejsca na te misje, żeby gracze po prostu się nie wpadali na siebie na tych samych placówkach, nie? Żeby było tych misji wystarczająco dużo. Więc widać, że coś kombinują, żeby jeszcze więcej tych graczy na ten serwer wcisnąć, nie? Także to jest takie pozytywne, nie? Jestem ciekawy, czy tak. To jest raczej pod content, żeby ten content był różnoraki i różnorodny, żebyś się nie nudził. Tak, experience za każdym razem inny, nie? Po 10 misji lecisz do tak samo wyglądającego miejsca i z tą samą misją, nie? To jest No zobaczymy. Właśnie, zobaczymy jaki będzie efekt końcowy tego w ogóle. W końcu zrobią jakieś inne. Dobra, i ostatnio... Ilość misji, które wykonałeś, powinny się zapisywać, ile bounty hunting, ile miejscówek zwiedziłeś, żeby ci żebyś miał poczucie tego progresu w grze. Tego mi brakuje. Nie sama masa, ale taki progres, że wbijasz sobie w swoim tam powiedzmy journalu, że odwiedziłeś na przykład Achievementy. outposty, zrobiłeś, nie wiem, 522 misje bounty hunting i tak dalej, i tak dalej. Wybudowałeś 20 budynków, jedną bazę główną. No tam coś było, nie? Odnośnie tego, pokazałem pasy. Bo taki był... na różne typy aktywności. Bo to był guide, nie? To było bardziej do pomocy ludziom. Co mi się też na przykład, ja się zawiodłem troszeczkę na tym, że nie pokazali hangaru orgowego, że będziemy mogli sobie między sobą statki wymieniać, to troszeczkę takie jest... Ja rozumiem to pod kątem finansowym, dlaczego oni tego nie chcą na razie wypuścić, ale może będzie w następnym roku, zobaczymy. I co jest jeszcze ciekawe... To nie wszystko. Tak samo jak nie pokazali, a mówili parę razy o orgowym inwentory, więc... Jeszcze bazy i crafting nas czeka, tak? Bazy i crafting jutro. Ostatnie pytanie. Który panel tam największe wrażenie na was zrobił? Pogoda? Dżungle? Pogoda, kurwa. Pogoda, nie? No, pogoda. Robi, nie? Robi wrażenie. To jak Aurora dostała kurwa strzała i spłynęła, ja tylko na to czekałem. Ja też. No to było dobre, nie? Powiem szczerze, że to już przypomina taką dobrą grę AAA single player, nie? Że ta baza, to jak ten deszcz pada, kurczę, ten las, no robi to wrażenie. Także boję się tylko troszeczkę tego, że ta fizyka, ona nie będzie w stanie się synchronizować z serwerem na tyle dobrze, żeby to wyglądało tak, jak oni tam pokazali na tym demo. No właśnie, wiesz, tu oglądasz takie cukierki, wiesz, jakieś niestworzone eklerki, a naciskasz guzik i kurwa nie działa, no. Pytanie, kiedy przestaną skakać rzeczy na stołach. Odpalić sobie PU i polatać pół godziny. I potem sobie odpowiedzieć na pytanie, co będzie i kiedy. No, ja wiem, to nawet pełni. Statki i te czołgi wagi nie mają. Bo tam raczej nie ma takiego wielkiego zielonego guzika. Napraw wszystkie błędy, przychodzi Chris, pizga pięścią w ten guzik i nagle wszystko znika. Nie, no to jest długa droga. No, tych bugów. Na przykład kiedyś pociąg wjeżdżał i widać, bo on już wie, fizycznie przyjeżdża na stację, zatrzymuje się. Teraz mi się teleportuje, nie? Teraz jeszcze na przykład dwie rzeczy zauważyłem od strony takiej programistycznej. Oni bardzo duży impact teraz dają na procesor. Nie wiem, czy widzieliście tą generację siatki, na pewno widzieliście, jak tam jest generowana siatka, nie? To jest bardzo duży impact na procesor. Oni teraz jeszcze Dopplera wrzucili i ten listener dynamiczny taki, że na przykład macie opóźnienie dźwięku i tak dalej. To jest też mega mocne, jeśli chodzi o procesor. Bardzo mocno to obciąża proca. Więc moim zdaniem troszeczkę jest za dużo tego. Niepotrzebnie, na przykład wybuchy mogłyby być opóźnione, ale na przykład strzały i tak dalej niepotrzebnie to opóźniać. Nie wiem, czy oni chcą przez to powiedzieć. Po prostu chodzi o to, że będzie MT. Na przykład w DCS-ie w zeszłym roku dali MT, multithreading i to jest taki impact, że dosłownie masz po 20-30 FPS-ów więcej.
Tak, ale ogólnie ten serwer, w sensie CryEngine działa już na tym. Oni już mają multi-threading, nie? Threading, czy Ale jak to nie tam mamy tego w grze. Chyba tylko na Wulkanie nie ma i to tylko chodzi o grafikę, nie? O drawcole. Bo na przykład oni też fajnie pokazali, że bardzo dużo zaczynają w shader wrzucać, nie? Co oznacza, że karta będzie to przerabiać. To też jest dobry znak, że na przykład to, jak listki się ruszają, woda, to wszystko, nie? Jakieś tam obliczenia, jakieś okluzji, to wszystko jest wrzucane w kartę, więc może być tak, że trochę ten procesor odciążą i wtedy te rzeczy, które teraz dodadzą, tą siatkę, te boty, jak się tam chowają, te przeliczanie, to wszystko, to troszeczkę procesor odpocznie i może będzie mógł to unieść, nie? Ale to też jest dosyć ciekawe, jak oni to zoptymalizują, nie? Mnie zawsze zastanawia, jak widzę tego gostka, dyrektor AI, a te postacie AI to nadal, kurde, stoją i nic nie robią. To nie był gościu AI od AI, w sensie nie od ludzików jako AI, tylko od AI jako technologii? Od technologii odpisane, ale to generowanie. cały czas czekamy na performance, żeby te AI ruszyło. Nie ma tam nigdzie AI. Wszyscy jak kretyni stoją ci wszyscy. Tylko jeszcze jest kwestia tego, że oni mogą optymalizować klienta dla nas, a mogą optymalizować też po stronie serwera, że problem leży na tym, że te AI stoi, no bo serwer ma 5 FPS-ów. Tak, wiem. No ale wiesz, chodzi o to, ile lat już to się tam kręci, nie? Także może się coś ruszy w tym temacie w końcu z tym streamingiem. Czekam, aż z tymi przedrostkami od orgów ludzie zaczną biegać w grze, a tam będzie anal, dick. Może już te usuną je, dadzą na blacklistę je i nikt nie będzie mógł ich stworzyć. Spokojnie, już jest taka biblioteka, która właśnie zapobiega takim nazwom. No dobra, to co? No to fajnie, to jak jesteście bardziej podjarani niż jesteście rozczarowani, nie? Na razie, póki co. Jak ja na razie tak, nie? No i fajnie. Jedna rzecz mnie rozczarowała. Mnie zajarały te burze. Mnie jedna rzecz rozczarowała, bo jak pokazywali te dźwięki na przykład tą snajperką, to używało to dalej tych obecnych dźwięków, a nie tych nowych, co pokazywali rok temu. Co o wiele potężniej brzmiały, może nawet zbyt potężnie. Wiesz, ale oni pokazywali tutaj część technologii, a nie konkretne asety, więc to się nie przywiązuj, to jeszcze 5 razy się zmieni. Wiem, ale jestem ciekaw, czy powrócą do tamtego. No to zobaczymy, nie? No ja tam więcej to tam będę, wiesz, już na streamie gadać. Jak akurat chyba wy skończycie, oni skończą to ja sobie zacznę wtedy streama, to jeszcze też wam tam się troszeczkę więcej wypowiem. Kiedy Disney kupi ten engine i zrobi Star Warsową grę na nim? Myślicie, że będą sprzedawać ten engine? To byłoby w sumie logiczne. Tego nie kupię. No oczywiście, że ten engine Logiczny jest krok. do wylicencjonowania. To jest tylko żeby to ktoś nie spieprzył, bo to widać potencjał na zrobienie nawet singlowej, fajnej gry Star Warsowej. O. Takiej bardziej imersyjnej, wiesz, takiej naprawdę z potencjałem, a nie takie badziewia, co wychodzą. No nic, dobra, to co? Trzymamy kciuki, oglądamy dalej. Mam nadzieję, że będzie to bardzo fajnie działać na serwerach, że to nie będzie tylko tak jak, że to tylko w singlu im działa na razie. Pewnie na razie tak jest, nie? Ale mam nadzieję, że ta synchronizacja to wszystko będzie ogarnięte, nie? Ta fizyka, tych beczek, te całe efekty pogodowe, zniszczenia, że to wszystko będzie się ładnie synchronizować z innymi graczami, że nie będzie tak, że u was będzie padać deszcz, a u mnie będzie świecić słońce, nie? Ja będę widzieć, jak statki spadają z nieba, a nie będę widział na przykład błyskawic, nie? Bo to byłoby słabe, albo te beczki, nie? Które się gdzieś tam przewracają. To jest kwestia chyba dobrego kodu sieciowego, tego machingu i tak dalej, nie? Że to musi być ogarnięte, a na razie nie jest. No, dobra, to co? To trzymajcie się, miłego oglądania i do później. Dzięki, Jo. W ogóle zapomniałem już, kto z was mówił, że jak ten Rich Tyler się pojawił, to jakoś szybciej to zaczęło No ja. chodzić. A może on potrafi jakoś okiełznać Chrisa i jego chore ambicje? No pewnie tak, no. Czasem tacy ludzie są potrzebni. Tak. Albo powiedzieć szefostwu, że no chyba pojebał. Jak podobną relację niby jest taka dość popularna w game devie jako przykład Vince Zampella, czyli ten dyrektor, czy tam szef tego studia Respawn, jak tam czasem się potrafił kłócić z zarządem EA, żeby postawić na swoim.
No zobaczymy. 50 sekund. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak na razie, patrząc Nie na wiem. to, co pokazują, jest to, że tak powiem, w realiach nie sci-fi'a, ale realizmu i tego, co jest możliwe do osiągnięcia. Uwaga panowie, za 30 sekund kolejne 15 minut. Pewnie tak. Jak pokazywali Jak te na Polsacie. tą burzę, to jednak to trochę zbyt dobrze wyglądało, no ale zobaczymy. Ale to nie jest problem w Star Citizenie. Patrząc na to, co mamy dzisiaj, jeżeli chodzi o to, jak się na przykład przemieszczasz przez Horizona i to, jakie widoki masz w Horizonie i na nebule, które są dostępne w kosmosie, to Tak, jest... wszystko graficznie, nie, ale mniej renderować. weź pod uwagę, że mając no praktycznie Leci. najlepszy procesor do grania Jared na wrócił. świecie, Ze zdjęciami od dołu. masz dalej 30 klas. Jak pokażą jeszcze skille, grywalne demo Squadrona i będę mieć bingo. Dobra. I speak French. Parlez-vous français? Je parle français. That's all I got. I'm gonna do fromage. All right. Du fromage. Omelette du fromage. Welcome back from lunch. Like I said, we added an extra 15 minutes to that to get us on schedule and stuff because that 5:30 thing has to be like right at 5:30. I'm your host, Jared Huckabee. We are back in Hall B, which is what we colloquially refer to as the UEE Barbary. This is our Bengal hangar here. Let's go ahead and take a look around. Do a spin around. People seen me enough. No. Show the thing. There we go. Look at all those people. Say hi, everybody. You're on YouTube. Hi, everybody. My understanding is that if you're on YouTube, you automatically makes you a better person. All right. So we're going to take another walk in case you guys missed the beginning of the show. We're going to explore the hangar area of the UES Barbary. We're going to start over here. We made you wait before, but we're going to take a look at this big guy. Excuse me, everybody. Old man hobbling. Yes, were you going to... No, I'm on... Oh, wait, what do you want? What's going on? What's going on? All right, that's cool. Let's go do this. All right, we are going to this thing. Now, this is the Hornet F7A made by our partners at Mango Stone. It is fantastic. Hey, let's do another tour of the hangar, of the Hornet here, and I'll talk a little bit about it. Show the people the magic. So Mango Stone is a company down in the south of England. They've been doing all kinds of stuff for us. When we reveal the Manchester office, you know, everybody knows we moved into the new Manchester studio about two and a half years ago. Mango Stone helped decorate a whole big part of it. They've done a number of mannequins and armor sets for us and helmets, and including 3 major ship models. Nothing this size, but they helped decorate the office. And when it came time for Citizencon, we were like, you know how CIG is. It's like, do you think we could do a Hornet? And we're like, yeah, we could probably do a Hornet. We could do a Hornet. And then we found out how big it is. Do you know the Hornet in-game, like the actual in-game measurements, are 75 feet by 75 feet as a perfect square? That thing is huge. This guy here is 50 feet by 50 feet and still the same size as an F-16. So yeah, the Hornet in game is very big. And Nate Dearsley, hold on. If you're watching, Nate, if you didn't make the Hornet so big, you wouldn't have had to make the Bengal so big. All right, let's keep looking. So this thing is pretty cool. Mango Stone is one of our trusted partners here. They've done all kinds of work for us. I asked them what we were going to do with the Hornet after Citizencon, and we've got a lot of ideas. Nothing I can reveal today, but let's just say that Citizencon this year will not be the last you see of this amazing 50 by 50 by, I forgot how tall Znaczy it is. mówili gdzieś tam wcześniej, że to niby ma zostać tam, no ale co, plany się Like the lighting zmieniają? effect. Look at this gun. Let's go look at the... Who knows what gun this is? I mean, No obviously ten it's Hornet Apocalypse miał Arms, zostać but tam, że nie będą go rozbierać po Citizenconie. Remnant? This is the Remnant? Jako piece of yeah. art. Now, one of the things Mango Stone is known for is making weapon props for major motion pictures. One of the movies that you might have seen their stuff from is The Force Awakens, where they made a lot of the Stormtrooper armor and all their weapons in kit for that movie. Tak jak powiedział. Kugna. Let's get one last shot, one last wide establishing shot of the Hornet.
See how really cool Jak this nie thing mogę looks? wyciągnąć butelki, żeby się napić, to co mam zrobić? And then we're gonna do something, Dobra. here's something I can do that other people Położyć can't ją do. na podłogę I can stand Aha, in here. położyć na podłogę, dobra, i pić z poczekaj. podłogi. Albo do ręki Look, sobie dać. Mom, I'm Do getting ręki in też trouble. często działa. And go through here. Maybe go under this thing. I am making Tyler Wicken very nervous right now. I'm gonna go under this thing. I may not be able to run, but I can still get low. Hey, where's my camera? Can you still see me? Udało się? Where'd he go? Oh, he went the long way. I thought I was gonna outsmart you. All right, so we're gonna check out the rest of Hall B. Follow me this way. These are the stars. Giant znowu psuje Hi, Star stawę? Citizens. Where are you from? From Florida? Kamera dostała Where in Florida? piorunem z tego demo. Tampa area. Tampa? You got a season pass to Disney? No. We used to. Yeah, Used we to. got flooded out. Ah, fair enough, fair enough. Where are you from? Just outside O of nie, London. fura! Just No outside of nie, London. jakiś Thanks futrzak for z making tym. the drive, man. Eee, Hey! Oh my gosh, it's embarrassing. We wore the same thing. Where are you from? Jak oni go tam puścili Czech z tym w Republic. ogóle? Wow, what brought you here? Przesmuglował się na It tym. wasn't a trick question. I was just toalety. A setting może you to jakiś Sorry. zestawu? Warka, I chciałeś haven't kurtkę, slept in about widzisz? 3 days, so Kolej z what Czech the ma tą heck? kurtkę też. All right. Hey. No. Pewnie w I Store haven't mają slept in takie. 3 days. Is this thing really here? Cornerstone? You're seeing this too, right? All right. Cornerstone. Ratty, what's your deal? You're like a technician? All right. Hornet technician, I'm guessing? Aha, czyli on tam jest podstawiony Dobra. jakby. Niekoniecznie. To może być po I'm prostu... thinking about doing something Foodie. really dumb right now. One of those. No, I want to be able to come to work on Monday. Thanks for being here, Ratty. Rats are carriers of communicable diseases, so that's all right. What? Who said hey, Jared? You said hey, Jared. Oh, you said hey, Jared. What's going on? Nażyć się You want to chce. give me something? Oh. So one of the great things about being here at Citizencon is people hand me all manner of stuff. And then it goes in my pocket, and then it goes in the back, and by the end of the weekend, I have an entire bag full of stuff. And which is not so bad when you live here in the UK. When you have to travel back across the world, and you have a bag full of weird metal trinkets, TSA really loves that, but thank you. This is a challenge coin. Challenge coins are a staple of the Star Citizen community. How many orgs here have their own challenge coins? Yeah, it's 1, 2, 3, 4, 5. So that's a pretty good round. This is a what coin? U.S. Army Aviation. U.S. Army Aviation. Okay, hold on. I am getting older. I got to see what that is. So United States Army Aviation. Nice. Well, thank you, sir. Thank you very much. You got your M1A jacket too. I like yours. Yeah, it's just a normal flight jacket. Yeah, no, it's the inspiration for the ones we're selling right now. So yeah. Okej. Ręku ciało. Tak. Coś się zjeba. Sushi dostał. Rudy zajebał mikrofon. A on mówi i... No, audio się zjeba. Pewnie teraz powie wszystkie rzeczy, które nas czekają. Hello? Are we on? Hello? Am I back? All right. A, bo All wiem, czy right, to jest we're most. back. Hall A, cheer for me! All right, you know, Wypłyńcie we przez made it kanał through na last marsz. year pretty good without any Chodźcie major tu. issues, and then I saw those bingo cards show up on Reddit, and like the first square was technical issues, and I was like, no, we haven't had technical issues on one of these in a long time. Then this happens. Oh, well. Ja na swoje niestety nie mam. Zaś go wyłączyli. Co nie wpierdalają? Chipsy z ketchupem. Na czosy. Wiesz? Crisps!
Hello, everyone. Welcome back to Citizencon. Here we are in the Addison Lounge. And thank you, Jared, for handing over. I think we lost you for a second there, Jared, from your voice. Thank goodness, is all I have to say. So here we are in the Addison Lounge, where we'll find all sorts of uninteresting people and devs and whatever else. I wonder if there's anyone around here we could possibly annoy. Why, hello, Benoit. How are you doing today? Oh, fancy seeing you here. Awesome. Hello. How are you doing? I'm doing good, thank you, Benoit. You've had 2 amazing presentations already this morning. How are you feeling about the next ones? Oh, I feel excited as hell for everything that's left at Citcon. I think everything is chef's kiss. Beautiful. Are there any highlights from this morning? Any main takeaways from either of the 2 presentations you've given already? Well, now that my stress level... Doing a good job, man. Thank you. You're doing great, too. He's the man. He is the man. So, highlights. Well, I mean, now that my stress level is down, I think both presentations were just stellar. I'm really happy with how it went, and I'm especially very proud of the teams that have shown content today, either being in the Social Universe panel or in the Star Engine Brave New Worlds panel. I think the teams have been working like crazy. They deserve a hand. Let's go, guys. Let's give it up for the teams from the first 2 panels. They were outstanding and have really given it their all, and it shows. And so for me, I can't really call a highlight, you know? I can't play any favorites. But damn, that Zeus exit was, wow. Yeah. Big respect to everyone who worked so hard on all the presentations today. So, as we mentioned, today's pretty stacked already. We've got a lot more to come. But how does this Citizencon here in Manchester compare to years previous? I couldn't believe we could do a bigger Citizencon last year, and this one's one bigger. And so it's absolutely fantastic. It's also great to have the biggest office right next to the venue. Last year was really complicated logistic-wise, right? To get everybody on the same page, flying people over. Now everybody's on site. It's been fantastic. We brought the crews from these other studios in, but overall having everybody here has been great. Plus, I mean, look at this. We have a almost full-size Hornet in the place. This is absolutely incredible. I couldn't believe we were actually doing it when I actually heard about it. and seeing it for real is just completely mind-blowing. And I just want to sit in it. Jared, can I sit in it? Even I'm not allowed to sit in it. Damn. So, does that mean next year's Citizencon could feature a whole C in Quebec? Oh my God, that's the #1 question I get all the time is, when are we gonna get a Citizencon in Montreal? I don't know, but I would love a Hall C or a Zeus, maybe. Maybe Zeus would be absolutely fantastic, you know? Because maybe that's a quick shout out I'd like to give is that the Zeus, I mean, tons of people have worked on it at CIG throughout, but this is really the first ship that is completely done from the Montreal team. And so I feel especially privileged to have, put it in the video and then released it in this patch. It's an absolute fantastic ship. So I'm super happy about it. To chyba angielskiego NHS-u jeszcze nie widziałeś. I have a question I'd like to ask Benoit. Yeah. When are we going to be able to watch Citizencon and ISC and everything in-game? Is that a feature request, sir? It is a feature request. It's a feature request. Okay, all right. Well, I'm not going to give you dates. We're definitely going to put that feature request to the test and see if CR approves it. We'll see. We'll put it with all the other feature requests in the bin. That's right. No. Beautiful. Well, thank you so much, Benoit. Wonderful to chat. We're going to throw over to Dan. Thanks very much, guys. Catch us after the break. See you guys around later. Thank you, Kirsten, and thank you, Benoit Bassajajaja.
Awesome, guys. Welcome back to the interstitial hall. The interstitial, where we are back in the hall here at Citizencon 2954. Little bit of housekeeping. We just have to give a quick shout out to our sponsor, Versa, who helped make Citizencon possible this year. Thank you, Versa, for all you do to help make Star Citizen and Citizencon possible. We also misnamed Scan Computers a Scan PC. Sometimes when you're running around with people talking in your ear and things you have to do, you mix up names. So thank you guys for being awesome sponsors and helping make Citizencon possible. Now I was told specifically to avoid talking about that because Jared just did that, so we're going to gloss over the Hornets. So come, follow me. We have some awesome stuff here on the show floor at Citizencon. We are so happy to have you guys back in Manchester, and we hope you guys are having an awesome show. Now, if you guys haven't been here yet, the General Lounge is filled with people who are excited. Everyone say hi! That was a little lackluster. We'll try again later. Now, guys, there's a ton of stuff, but first I want to throw it over to my good friend, Galactica. We have the cosplay competition brought to you by Toby, so I'm going to throw it over to Galactica. I think we have some pretty cool costumes to show you guys, so Galactica, take it away. Cosplay. Oh. Uwagę, że ten statek na tych ekranach... Greetings, citizens! I hope you all had a wonderful lunch break. How many of you guys had some torpedo burritos? Okay, and how many of you had some Big Bennies? All right, clearly we know what the crowd favorite is. Well, welcome to the 2954 cosplay competition by Toby Gaming. For those of you who don't know me, I am Galactica, our senior social media manager, and I run all of our socials for all things Star Citizen and CIG. And joining me on stage, we have our lovely judges, starting with lead character tech artist Armando. And up next, we have Principal Tech Artist, Forrest. And last, we have our Creative Director, Katz. Who's that bitch? Tak, jechała Rafał. Rybak jest na miejscu, nowa Pioneer, Judge, Wisner. Creativity, stage presence, quality of craftsmanship, and authenticity. This year, we're doing things a little bit different. Previously, we did a first, second, and third place. However, instead of doing that, this year, we're going to be rewarding people based on the following categories, starting with Best in Show, Most Creative, Best Performance, and for our fourth one, you guys get to decide because we're doing Audience Favorite. Okay. This year, for our Ciekawe, czy będzie koleś z workiem. let's talk about that for a minute. Who here has ever heard of a Toby eye tracker? Big Benes będzie sprzedawał tego makarona. And how many of you Dobrze guys kojarzę have blondyn, actually dobrze. used one before? Okay, awesome. So if you're not familiar with the Toby eye tracker, it is the only device that is capable of tracking both head and eye movements, allowing you to take your Star Citizen immersion to the next level through effortlessly following your targets, locking on with just a glance, bringing your character's facial animations to life, and more. So now for the prizes, our Best in Show winner will receive a Toby Eye Tracker 5 complete with an accessory bundle, which includes a mounting kit, carrying case, and a tripod bracket. All of our other winners will also receive a Toby Eye Tracker 5, and they don't know this yet, and I'm announcing this on stage, but all of our contestants will also receive an RSI Zeus MK2 ES with LTI and a game packet. No.
To, że Cosplayowcy bo dostaną takie- Zeusa. To jest taki All everyday right. carry już, Are nie? you guys ready to see our contestants today? Mieszkasz w Londynie? Awesome. W Paryżu. Contestants, let's get the Nie show no, w Londynie rolling. jest Our stop first in license. contestant is Shiley. Nie wiem, jak jest w Paryżu. Shiley is playing a Pyro Bounty Hunter. Taki, o. Shiley, Tylko I'm gonna have you dostałem wszystkim stand 200 right dolców wyjdzie here. chyba. All right, and our A second to w euro jest. contestant today is Hydrosa, who is cosplaying Clap, as clap, 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 an clap, clap, advocacy clap, clap. agent. Oho. Jakoś śmiesznie wygląda koleś. To jest ten, Hurston. Hydrosa, I'm gonna have you come right over here. You were here last year, you know the drill. And our third contestant is Faber Finn, cosplaying as a mining worker. Woo! Yeah! I think I've seen this outfit on ISC at one point. All right, and for our fourth contestant, we have Cat Goddess dressed as Molly. If you saw our commercials from last year's IAE, you might recognize her. Najszybciej, najkrócej. Oh, what do we have here? Pico! Oho. Who wants a Pico? The judges O, are over będziesz here. rzucać? Thought we Też had a tak. deal. Bribing the audience, I think. All right, and up next we have Amon Grask, who is a Xi'an diplomat. Oh, wow. No. Chyba najwięcej pracy. A real life character. A, dostałem w oczy. Tylko gdzie ma skorupę? Bo to jest Xi'an. To jest Xi'an, dlaczego nie ma skorupy? Ale dostałem flashbanga. Flashbang. Nie, bo mi się I love it. odbiło od sąsiada w okna ten słońce prosto w oczy. I właśnie oślepło. Dawid, jeżeli chodzi akurat o cosplay, to cosplay zazwyczaj jest taki przerywnikiem w Citizenconie. Another A IAE nie było fan przerywnika jakieś favorite. pół godziny temu? O, Garman Humble. To jest następny. Burrito time. Stop the crime. Burrito O, ma. time. Complete with the burrito. Zaraz I to see. odpalimy. Yes, y burrito. Że nodle będą Stop the crime. All right, and O, małpa, we synchro. have Dana as Pico the plushie. O ja pierdolę. No way. What the fuck? Wygląda jak Znów Pico do następny? Minecrafta skin. Just making sure you can see with that thing, okay? And we have Co, nie boi another się tak Pico wyjść, że do up niego będą next, strzelać? Carlito. No, drugi Pico, lepszy. O. Okej. O. Oh, he's got a snowboard. Okej. Słyszałem takie dawaj, dawaj, And dawaj, dawaj. last but Mam not least, koszulkę we Drake'a. have Pokazał koszulkę Kinshadow Drake'a. as O. a duster. O, Fajne, fajne. trochę lepiej. Ale do oryginału trochę brakuje. All right, now that we have all of our contestants on stage, judges, Całe szczęście. feel free to come take a closer look, ask questions, and let me know when you're ready to make your final call. All right.
Ja tylko czekam, aż ktoś przyjdzie w pełnym stroju Wandula. Chciałbym to zobaczyć. Też. No już więcej nie przyjdzie. Nice. Good detail. You can fight the crime first, or did you eat the burrito first? Nice. Right. Nice, nice. Kat is asking Garmin Dałoby się zrobić cały kostium crime Wandula. today. All Myślę, right. że dałoby się. That's the best thing. Dużo roboty byś miał Oh, z good tym. to see you. Dużo How więcej you niż been? Exactly. z hełmem i kawałkami plastiku. Yeah, doing przyczepionymi great. Doing great. Wandul byłby Alright, bardzo yeah. wymagający. Still one of my Bo to favorites. wszystko z gumy z odlewu, nie? Tak, gumę byś musiał zrobić całą maskę. Oh yeah. No, albo do This dupy, is no. great. Ten Pico nie jest najlepszy, ten Mining jeden. outfit. Ani jeden, ani drugi. Ja. That's right. Nie no, ten drugi jest lepszy. Nie how'd you powiedziałem, do że that? żaden jest dobry. Couple LEDs. Ale ten... Oh, that is so cool. Little patch. Let's see, can you turn around for us? Yeah. Got the retro reflective shader on you. Yeah. All right. Very cool. Ktoś mógłby się w Clasher How many przebrać za followers do ten you have? kostium. How's Orson? Good and you? Nice. Mm-hmm. Mm-hmm. Very nice. Look at this. Mm-hmm. What is it made of? I do not speak Xi'an. But... Ale była beka jakby on mówił po temu. No. Było piękne. No właśnie dostał komentarz, że nie mówi. A właśnie, ale jest już wymowa zrobiona? Tego Jest. Ile koleś miał planów ma? Zrobili język. No ja wiem, że zrobili język, że można gadać, pisać w nim, ale nie wiedziałem, że mowa już jest Will you zrobiona. stop Tak, też speaking jest. for a second? I'm trying to concentrate. Jeżeli chodzi o języki w Star Citizenie, to są bardzo rozbudowane i opracowywane przez ludzi, którzy się tym zajmują. To było kurde, dało się chyba do hangaru wchodzić. Wyobraź sobie, że będziesz musiał rozmawiać po języku odpowiednim Tak, w jakichś sektorach. ale to kiedyś o tym mówili. Że jeżeli będziesz znał banu, to będziesz w stanie dogadać lepsze kontrakty z banu. You really whacked that thing. To kto z nas się uczy banu, a kto uczy się tego? Nie no, może jest jakiś lingwista. Google Translate. Na pewno Tak, na pewno mają banu. Down the snowy slopes. Ktoś wyćwiczy swojego bota i Microtech. będzie. No nie, może nie będziesz mógł pisać, tylko będziesz musiał powiedzieć. Coś za tak Awesome. programować. Yes. 3D scan you, put you in the game. All right, awesome. Fantastic. Chat GPT powinien ogarnąć język banu. Zresztą na internecie rzeczy o nim. Cool. Ten gościu też niezły komentarz dostał. Zeskanować ciebie i włożyć do gry. Oh my gosh. Okay, real quick, judges, are you good to turn your mics off? Yes. All right, if we can turn the mics off for our judges while they decide pewnie who się nie our uda ich winners are going to be. wyłączyć. Give me a little test. All right, I think the mics are off. All right, cool. In the meantime, Hydrosa has given me a tiger claw to give out to the audience. And, oh, are you giving me one too? Okay, let's do this. So I don't want to chuck this thing because it's quite heavy. But if you have not gone to the community booth section yet, there might be a device that you can put this into that will maybe redeem a prize in game. How do we want to give this out? Let's see. All right, I want you guys to make the loudest noise. Hydro. Zwierzyna się odpala. Tak, napaleni. The most hyped
Im nie chodzi o babkę, tylko o item, nie? Rybak krzyczy czy nie krzyczy? O, w T-pozie są. Tak. I szlafroka. Szpitalny siła. White shirt over there. Come to the front of the stage. He knows who he is. There you go. Thank you. And then we have a med pen. I think we have to give this to the ones with the med gowns, clearly. Oh, we got two. Let's go. Med gowns, come up here. Ci w T-pozie. Jeszcze kurwa ma ten. Regret this decision. Thank you. All Dobra. right, judges, how are we looking? You need more time? Oni to powinni wygrać. You guys are good? All right, so starting Wyglądali mi na with PvP-ów. our Ich best in rzeczywiście w grze show, widzi. Forrest, let us know, who is our best in show winner today? Well, everyone's a best in show winner, but there can only be one. Shoot us. Humble? The Xi'an diplomat. A, Zian. Nice. Congratulations. All right, Armando, can you tell us who is our best performance winner? Yeah, it was pretty hard, but Humble? we're gonna go with Pico. Naprawdę? No way. O. Congratulations. And Kat, what do you got for us for most creative? Anyone that stops crime and eats burritos in O. armor, that got a Ktoś quality tak cosplaya, is the mógł most se creative. So Argo it's Garmin zrobić. Humble, guys. Garman Humble. Wejść Argo. All right, so Atlasem. for... Ej, faktycznie, koty Atlasa You i guys are all super. right next to each other. No. Okay, if we could have you guys step forward. Ale Now we're going to do... Ustawka. You To była- might need help. to That's była okay. ustawka. We got you, Była we got you. ustawka, tak samo Garmin jak Humble's here if you need głosowanie extra help too. na Proste. Okay, so now we have to decide our audience favorite. So let's do this. We're gonna come over here with our judges, and we're gonna go one by one to see how much hype you guys can give our contestants to find out who is going to win our audience favorite. Sound good? Cool. Good. All right, so let's give it up for Duster. That's a lot of hype. All right, and next, let's give it up for Nie, Pico. jeszcze jednej rzeczy mi brakuje. Osoby w białych ciuszkach. Nie, All right, and then we have Molly. W tym flight sucie, tak? All right, and now we have our minor. And our advocacy agent. Ktoś się ta koza wydarł. And last, our pyro bounty hunter. Ale z tych wszystkich gość ma najlepsze Let włosy. me come back over here. This is a Ja very mam long podobne w stage. sumie. O. Who are we thinking?
All right, the judges have decided, and our audience favorite is Duster. Awesome. And as I mentioned before, our prizes today are supplied by Toby, who's actually here with us. Toby, welcome Toby on the stage, everybody. Can I borrow two of you guys to carry some of the prizes, and we'll take a picture? Come up here too. Here, can you hold that? If you can't hold it, I can hold it for you. Here, I'm gonna turn it this way. Here you go. There you go. Okay. All right. All right, and then we got one more. Here we go. All right, let's give it up to our winners. Wszyscy nic nie widzą w tych cosplayach. Tak. Thank you, Toby, so much for Tylko supplying Garman chyba coś prizes. widzi. As I mentioned before, all of our contestants will be getting an RSI Zeus. Tobia i Trackera all of piątkę our wygrali. contestants, if you don't Ładnie. mind coming together so we can all get a picture Ona chyba together. powiedziała, że każdy Zeusa dostanie. Tak, każdy kto był w cosplayu dostaje Zeusa LTI. All right, thank you so much for joining us for the 2954 cosplay competition by Toby. Sorry. No, Retribution. You need to move, sorry. Fajny ship. Jeden, jedyny. Jaki on duży. 3 kilometry statku. O matko. Stali z Detroit. Where the Van Duel have attacked, one ship will make it so that the lives lost will be avenged. That's right, the UEE Retribution is here at Citizencon 2954. To 3 dni będziemy przechodzić z jednej części do drugiej. Dlaczego mnie nie dziwi, że Może tam winda będzie w środku jakaś. Osoby, które wykonały ten statek mają drobne rączki. Co mają? Drobne rączki. Okay, great. Thank you guys so much. I quickly ran down here, so I forgot to grab my note cards. Let me do this off my phone. Quick question: how many total pieces is the UEE Retribution? When the 3D printing finish for the Retribution is around 300 in total. 300 pieces. 300 pieces. That is a lot of pieces for. I don't it's a know. big ship, so that definitely makes sense. How many people worked on creating the UEE Retribution? Mówiłem, że to fan-made, a nie przez Ciga zrobiono model. 有15个人左右，然后我们所有的团队成员都几乎为他参与过工作。 No, na pewno Warkan na Retribution nie ma jednego inżyniera, który będzie popierdalał przez całą długość statku. Sorry, was that 15 or 50? 15. Still a lot of people. Nie, That's still nie a lot chciałbym of się people. zgubić tym As you can see, statkiem. there's a lot of detail in here, so that makes sense. Can you briefly explain the process between taking the concept Javelin of the już będzie sporo Retribution zajmował and then ze making swoimi it into this 400 metrami massive prawie. physical model? What was that process like? Retribution to taki olisar. 可以简短的讲述一下是如何从概念做到模型上面这个部分的。是这样的，我们先从网络上面搜索所有的关于惩戒的图片，然后我们将这些图片素材用于我们的建模。我们完成建模以后，我们会进行3D 打印。 są światełka LED wszędzie. O. So we search on the internet to find all the images we could find for the Retribution. Then we bring all the images we could find into the 3D printing.
然后关于它的颜色，这个颜色的话，我们是根据我们对于星际公民中的飞船配色认知，然后来自行设计的。So about the coloring that we use the retribution is based on our understanding of the color Star Citizen use in the game. So with some of our understanding and interpretation of the color that we use in retribution. Amazing, guys. And one last quick question before we just kind of stare at this amazing ship. What's your favorite detail of the ship? 你最喜欢的惩戒的细节是什么？是尾部的喷口。因为尾部的喷口在亮起，在汉房间中亮起来的时候，那种照映整个墙震撼感是无可比拟的。So his favorite part of the retribution is the main thrust lightning of the ship, because when you like light it up, it will light up the whole room, and it's very amazing and beautiful. Well, thank you guys. Let's take a look at that lighting. We'll get you guys into position for the next bit right now. So let's take a quick look at the retribution. This thing is amazing. It is massive. It's probably over, I would say, 10 feet long. This thing is huge. It's been at previous bar Citizens that we've had in Asia. It's awesome to have it here at Citizencon. We're really, really happy that this thing made it to Manchester. It is so much detail in such a small amount of space, but it's not that small. It's massive. So yeah, we're really, really happy to have it here. Now we're going to follow me. We're going to go to the next thing they brought. I don't know if anyone's really seen this before. I'm going to throw it over to Sam. Sam, why don't you throw us to this awesome bit right over here? Absolutely, Dan. So we have an amazing model of everyone's favorite Paul Olisar right I to ten sam koleś zrobił. No, nie dziwię się, oni mają bardzo dużo wolnego czasu, bardzo małe rączki, więc co on stanie? I potrafią zrobić dużo szybko w krótkim czasie. What's this model made out of? I wszystkie materiały na miejscu. Potęga małych dzieci. 奥丽莎它主要的结构是由3D 打印所制作，但是在其中我们加入了一些金属梁，用于增强。So mainly the Port Olisar is made by 3D printing, basically the resin, and we also add the main metal structure to make it more solid. Wow, that's really cool. So do you know roughly how much does it weigh? 你知道它大概有多重吗？ Wszystkie te modele pewnie z gry wyciągają. So it's roughly around 700 kilograms. Wow, that must have been a challenge to get over here to this country. 700 kilo wagi. So when you were building this, what would you say was the most difficult part of putting this build together? Tak, bo jeden z budulców tam jest metal. 是停机坪区域。 停机坪区域中的700 就是停机坪表面，难度在于在我们的比例下，它的厚度将只有4毫米厚。我们要确保它在如此薄的情况下还不产生变形。So it's a landing pad Tam było pokazane, że pokażą, jest napisane pod tym. By the scale we are using to make for the Olisar, we have to make it not bending. Pod modelem tam jest na kartce. Kiedyś takie modele do No. Tak jak Superstar Destroyery. Teraz wszyscy koła na czacie Twitch Star Citizena Bring Back Port Olisar. So also the bottom part of the landing pad, no przecież będzie so rozbity many na planecie. structural intersections, no, tak gdzieś, they're so complex, so it was really hard gdzieś for tam us to ma być. modeling. No, I can imagine. It is a really interesting kind of station, and I'm sure everybody was just as sad as I was to see it go. Do you hope to see Port Olisar return to the verse someday? 所以你会期待奥丽莎的回归吗？ 真的吗？比如说奥丽莎有可能回归的，那当然啊，肯定的，那太好啊。So yes, really. So if the Olisar actually will come back, it will be so good and exciting to us. Yeah, absolutely. Yeah, I hope so too. I hope so too. Right.
Thank you guys for talking about these. That was the amazing Jak się Pigeon prawie Spaceport, wzruszył. guys. Dajcie mu Do tego check them out pocztu. online. Their stuff is absolutely Nie, amazing. do hangaru I'm going to niech now wydaną. pass over to my buddy Dan, who is hanging out with the merch stand guys to show off some of the really cool stuff that we have here at Citizencon. Over to you, Dan. Oh, hi. Oh. Awesome. Thank you guys at Pigeon Spaceport. I know, I just come out of nowhere. He just come keeps follow doing me, guys. this. Thank you guys at Pigeon Spaceport. We're so lucky to have them and their awesome bits here at Citizencon 2954. Now, I think it's time for you guys to see a bit of where I get my fashion from. So come follow me, guys. Come follow me this way. We'll make our way through the crowd. Let's get in line for the merch booth. Yeah, that's a long line. I don't think I want to wait in that line. So luckily I have the CIG access pass. Come follow me. We get to skip the line. Just a little secret for me and my many thousands of friends who are watching the stream. Come follow me this way. Right this way, right this way. Kamerzysta chodzi głodny. Man, all these people are very excited for merch, and as they should be, because we have some awesome merch here at Citizencon 2954. If you guys are interested in getting some, you can go onto robertspaceindustriescom/merch, and that should probably take you there. If not, you'll find it on the pledge store. But we have some awesome merch. Let's take a look at the top. We have some brand new Pico the Penguin plushies. This Pico is Pico with an attitude. This is our Pico Black Ice plushie. This Pico has a new stepdad and feels a way about it. We are very excited to bring Pico back. We have a brand new Star Citizen cap. We have some awesome, so you can get those stickers or something on this side. I don't know if you are able to get that. We also have a pin set on the far bit there. Brand new desk mat, which looks awesome. Look at that desk mat. O! We also have some awesome physical merch. See if I can squeeze past in here. I am absolutely going to ruin these people's day. We have some exclusive shirts for attendees. I'm just bulling a China shop. We have some cool giveaway packs. Everyone is working really hard on making sure people have that. Could I get a Zeus bomber jacket? Could I get a? They got me another Zeus bomber jacket. Thank you so much. I have one on, but take a look at this Zeus bomber jacket. So we have the interior lining. It's this awesome, like yellow-orange, like sort of a quilted pattern. It looks, and by the way, feels awesome. These do run a little small, so make sure you're getting a size up. Let's hold this up for the camera. Look at that. We also have. Oh, that's gone forever. The cameraman just took that, and I will never get it back. We also have some cool details. We obviously have like this RSI. Hello there. We have some RSI like branding right here. We have some patches over here commemorating the Zeus Mark 1. And we also have out of the number a Pico the Penguin Black Ice Edition. Wolałbym coś takiego gdzieś Pico jakieś Gucci albo I've seen inne some gówno. things, but I can fix them. I swear I can fix them. We also have a bunch of awesome stuff. We have this UEE flag. Let's make sure that we're holding that up properly. Look at that. We have a UE flag for you guys to celebrate your patriotism for a united empire of Earth. This thing is very long. It's kind of the Foundation Festival colors. I kind of like that it's yeah, I'm going to steal that. That is mine, and you're not getting it back. What else we got? I know we have some more merch. Someone get me more merch. Star Citizen. Oh, here we go. Thank you. We have a new Citizencon keychain. oglądać, Ooh, this is really nie nice. Camera guy, we got. W grudniu pszczółka Pico będzie. Keychain. We have a bunch of cool stuff. I am being told, however, that I think that's all the merch that we can show because we want you guys to be here at Citizencon getting it. So I think that's just enough time we have here at Citizencon. I'm going to throw it back over. We're going to continue the show. We'll see you guys back here later. Take care. Nie, dobra, będzie Pico kupowany. They're saying ice it. I'm wearing jeans. It doesn't work through it. You know, people tried to get me to take my pants off backstage. I'm like, Tak, postawię sobie go, nie wiem, obok doniczki mojej. It hurts. All right, guys. I think that's long enough of a break. Let's get back to some presentations. How about it? All right. We have the first of two amazing presentations. This next one, Dress to Kill, is, well,
What can I tell you? Who remembers Citizencon 2016? Please welcome to the stage. Who is it? I can't see it. Oh no, it's supposed to say his name on there right now. Show me his name. Nick Beers! Mówiłem, że będzie Sandward. Hello, hello. So my name is Nick Pearce, like Jared mentioned. It's my second Citizencon, but it's my first time presenting. So I'm very excited to be here. And just on behalf of myself and the team, thank you so much for coming to this presentation. Thank you. With that said, I'm here to talk to you about an initiative that was first introduced right here at Citizencon in 2019, and that's adding distinct purpose and specializations to armor and clothing in our game. So let's get started. So, Star Citizen is a game about almost everything where you can do almost anything, with so many different options of gameplay, whether that be mining, piloting, FPS combat, or even a captain of industry. Unlike other traditional MMOs, we don't impose rules or classes onto the player. In real life, people are not just one thing. I'm sure you can all relate. I've had many different jobs. I've not always been a game designer. In fact, it was only a week ago that I found out that Jared used to do tech support for prosthetic legs. It's true. You can ask him. That said, if you're like me, you like to excel at whatever you're doing. So that brings us on to the concept of specializations. This is about bringing more purpose, more considerations, and more decisions to armor and clothing you wear beyond just looking cool. Szybko przeszli do następnego pana. What are they? Specializations are the focus of your current daily adventure. That could be a daring racer, a cargo hauler, or a first responder. Specializations are a series of attributes assigned to each piece of clothing and armor in the verse to allow you to make informed decisions on both how you want to look and how you want to perform. What are they not? Specializations are not assigned classes. There's no magic toggle where suddenly you're forced into a role like a cleric or a wizard or even a pizza delivery person. They also do not limit you. You can still do almost everything in any armor and clothing you want. You just won't do it as well as you could have if you had specialized. Why are these necessary? Well, specializations enhance gameplay depth. They add a level of roleplay and immersion. Specializations can provide a sense of ownership of your playstyle. At its core, SC is driven by choice, with specializations offering a deeper layer of player options. And that's the option to excel, to fool around, to min-max, or give yourself a unique challenge. Specialization allows us as developers to make gameplay experiences that are deeper and more complex. So whether you're a salvager, a bounty hunter, or a medic, there will be specialized suits that will help outperform your peers. So at this point you may be asking yourself, okay, well, how do I specialize? It starts by determining your playstyle. What do you want to do today? Are you going to be a trader, a smuggler, an assassin? Is there a void in your organization that needs filling? This is a decision you get to make and remake every single time you log in. Or, if you're like me, perhaps several times in a single play session. Once you know what you want to do, it's time to start hunting for the right gear. Specialized items are not intended to be found in any old store. You're going to have to do the legwork. You'll have to align with some of those guilds and factions that JJ and Benoit just talked about in the previous presentation. You'll have to explore the galaxy, find hidden stashes, and rare opportunities for better gear. Specialized items are meant for those who are willing to put in the work to exceed at your role. And once you've done all that, it's about selecting the right combination of armor and Albo clothing. zapłacić Yes, dolary I said it. subskrybenckim Mixing clothing and armor is built into the very fabric of this new system. Can I get a hell yeah? All right. All right. I know you guys want this for a long time, so yeah, great. And to tell you even more about this new system that we do call Starware, please welcome to the stage lead character technical artist Armando Lira. Oni biją brawo temu armorowi? Nie wiem.
Nie, oni biją brawo do armora. Oni co innego biją. Nie tylko Thank you so much, Nick. Hello, everyone. I am so happy to be here presenting for Słaby the first ten armor time. ogólnie. A tam narzekasz. Za dużo wymaga. How cool are specializations? We are sure you'll enjoy finding the best combinations for your playstyle. And for that, we had to create a system that gave you all the freedom that you deserve. It's something that I am sure you've all been waiting for so long. Star Wars. Oto. So, if you're... Are you tired of choosing between clothing or armor? Yeah. So finally, you'll be able to mix and match. Oh. Star Wars is fashion that meets purpose. The undersuit plus cloth. Specializations provide you with a multitude of stats to combine. You'll also be able to choose the visual style that you want. But beware, with added options also comes the responsibility of choosing the right combination for the right situation. To im Let's look zajęło at some of cały the rok, possibilities pamiętacie? that Star Wars will be able to provide you. Kurwa, wziął i mi przesunął statek. Ej, To już wiemy po co te tatuaże były. No. No. Muzyczka z tego, z klubu na Microtechu. Nowe, nie? Na New Garbage. Worek. O, to na głowę. Worek na łeb. Tak. Tak, worek na głowę. Bo można się kupić, ale nie można założyć. Można było. As you all saw, Ja the nie mogłem. possibilities are No huge. bez jaj. I teraz jak ja tu Like, wejdę? have you ever wanted to put on a jacket on top of an undersuit? Zepsuł mi statek, kurwa, chuj. Yeah. How about an armor on top of a sleeveless shirt? Or even without no shirt at all? Like backpacks on clothing? Yeah. So Star Wars allows more customization than ever. But be careful, certain gameplay implications will still be true. You won't be able to go into the vacuum of space without a space-worthy undersuit and helmet. And in certain planets, you'll need a breathable mask or helmet to survive. I hope you guys are excited about this as much as we are. And we've heard what you all want, and we're making a system to bring it all to you. But that is enough about Star Wars for now. Let's go back with Nick and learn more about how Star Wars and specializations will improve your gameplay. W zasadzie to chyba tylko jedna data była podana, jak Chris Roberts powiedział, że do końca roku 4.0. Thank you, Armando. Some nice dancing as well, by the way. So as you can see, the Star Wars system is about adding function to fashion. We are still Star Citizen, one of the best looking video games out there, but we're always going to make sure that you look your best, but now with added purpose. So to recap, we're going to go through adding intent and purpose to all our clothing and armor sets. As designers, we really want the visuals to match the stats that our great character art team have made. A myślałem, że mówisz o tej czapce wędkarskiej. Chances are they'll have modest damage mitigation to match. Kapturek też jest fajny. Many armors will be specialized for distinct use cases. Currently, we realize right now bigger is generally better when it comes to FPS armor, and we know that shouldn't always necessarily be the case. There will be some armors that won't have EVA thrusters built into the suit, so you lose EVA capability. Some armors won't even be space-worthy. Specializations means getting better at certain things at the cost of attributes and others. Tylko, że jak wrzucają kilka armorów, to nie dadzą możliwość, żeby sterować to na statku w tych specjalnych now let's look at some przestrzeniach. practical use cases for the Star Wars system. Whilst all our armors are becoming specialized, let's take a look at a select few, which I will add are some of my favorites. We are going to assemble a team to tackle one of Star Citizen's most anticipated adversaries that you'll get to meet later on. Let's meet our first specialization. Pierwsza specjalizacja, cóż to? Delivery.
Okay. All right. All right, so we have our leader. Let's get into it. So the player's choice of clothing will be crucial in a way it hasn't been before. With magnetic plates built into many clothing items, players can now holster both primary and secondary weapons. However, in the near future, there will be locations in SC where armor and weapons are strictly prohibited. Clothing allows the player the opportunity to access these restricted areas without needing to change. And some clothing will even allow the player to conceal smaller weapons from security, should the need arise. Another new addition we're going to be introducing is flight penalties based on the mass and size of your armor and clothing. You'll still be able to fly in medium and heavy armor, but you're restricting the precision of your control. Okay. If you're enclosed like our leader is here, or a flight suit or light armor, you'll be able to fly unrestricted. Now, if we look at an overview, we've cherry-picked 6 generalized stats to give you like a high-level understanding of how various clothing and armors we specialized. This is by no means a comprehensive list of everything we have available to us. It's just a little, So here you can see the leader has low protection compared to a full suit of armor and no EVA capability, for obvious reasons, but has great movement, low emissions, allowing them to blend into bustling cities and stations. The leader really excels at freedom of movement here. Let's meet our next members. Aha, suit z tego, z Digital Goodies Pack. O, Racing Suit. Miraja. Fajnie wygląda. O, fajnie. Ten z Mira jest sexy. Mira, ja kupię na pewno. Od razu. Dolary. So here we have our Dostał pilot. kredyty. If you remember, back in 323, we introduced our first specialized helmet Obstawiam, że na pewno na This początku introduced the będziesz dynamic musiał dać. crosshair and all the magazine information on your HUD. This is our pilot visor, which allows the wearer to link with their ship and cast MFDs directly into their visor. This provides the pilot with all the essential data like ship health and shields, so no longer will the pilot need to break concentration during an intense situation to look down at their MFDs. Again, like the leader in this situation, there'll be no penalties to flight, plus with added G-force resistance, the wearer will be able to get the most from out of their ship. So if we look at the pilot stats, they have fantastic mobility, like I mentioned, great G-force resistance for when combat takes them to the limit of human endurance. And finally, this suit comes with the best EVA capability in its class for when remaining in your ship is no longer an option. Here's another variant in our flight suit class, the racing flight suit. This is what our driver will be wearing. This suit, unlike the pilot flight suit, has features which are more streamlined, which allows it to have truly unmatched G-force resistance for the hardest corners on the most challenging of racetracks. It also offers great oxygen capacity and thermal protection for those planets with hostile environments. So as you can see, this flight suit excels at G-force resistance, but it loses its protection and has much weaker EVA capability. Let's meet our next team members. Mniejszą bronę niż kurwa. No, co teraz? Co to za... Ewi. O kurde. Fajny armor. Nie idę. Totalny heavy. O, czad. Dla mnie. Ładny tank. Fajny opis. To jest mój pancerz. O, ten pancerz na pewno będzie u mnie. No, u mnie też. Ale to są wszystko do kupienia, czy to za The tank? Będzie do kupienia. No to już widzę wszyscy, co będą płacić. 32,99. 10 dolców obstawiam. Weź, że podjeżdżasz kursą pod te centrum dystrybucyjne i wyłazisz. Here is our tank, who is wearing our heavy combat armor. Combat armor is similar to what you're used to, only we're specializing it even more for combat. So what does this mean? We want our wearers of heavy combat armor to feel like walking tanks. The armor should provide fantastic coverage to limit any weak points they may have, and actually have a greater damage mitigation than what players are currently used to. To nie było tank. Due to its mass,
The armor will also feature the strongest resistance to force reactions, so that's flinch, stagger, and knockdowns, which brings me on to a full suit feature. If the player is wearing a full set of heavy combat armor, they will not be able to be knocked down by small arms fire. Dobra, znowu mi stanął. Nie zdziwiłbym się, jakby one były dostępne do dropienia w skrzynkach. However, as you can see here, for all that protection, coverage and stability, we have some major No bo trade-offs. już mówili na wstępie, że to ma wymagać od nas eksploracji, szukania. The majority of combat armors will also lose built-in EVA thrusters, meaning you're going to have to add additional weight. Ale co do wyglądu, góra jest okej, a dół to nie wiem, czy in the heavy hunter armor. This is another suit in our heavy armor class. However, this one is aimed at less at pure combat and more about hunting its prey. Teraz mrozowa This is all the znerfili, armor tak? for you bounty hunters out there. Tak słabo The heavy hunter wygląda. armor has the most powerful active scan for hunting their targets. Its scanner outshines all others in locating infrared and electromagnetic emissions. Perfect for locating those targets trying to lay low, whether that be human or creature alike. Whilst it's still classed as heavy armor, it does mix things up, so it'll have slightly faster movement and mobility, but it loses the protection. You'll also be able to store more devices like deployables and throwables. Najmocniejszy. So as we compare the stats, whilst not as tough as our combat armor, it does gain an increase in mobility, and while its scanner is the best of the best, the armor is also incredibly noisy and emits powerful emissions. So while you may find your target with these, there's a good chance that they'll know you're coming for them. Next up, let's look at our last additions to the team. Snajper. Oho. To ten outfit, który był widoczny. Ale psika laserem. That's friend. Nerf gun. Alright. Śmieszne te żarty, muszę powiedzieć. Yeah. I can tell who the fan favorite is there, yeah. So we have our sniper, who is wearing our light stealth armor. Here's another example of a full suit feature. If the wearer has all pieces equipped, so that's helmet, core, arms and legs, due to its mass and the suit's ogólnie te material, pancerze their emissions will wszystkie. run so low that they will be undetectable on Ten radar. ma hełm dziwny. With it being light armor, it also has a great level of mobility and traversal speeds, meaning should the wearer be spotted, they can quickly escape or reposition with ease. And remember, with it being light armor, no flight restrictions. So with the best stealth and fantastic speed, it's a must for any players looking to assassinate, infiltrate, or in this case, be a sniper. However, the protection provided is minimal. You don't want to be engaging in a full-on firefight in this suit. And just to reiterate, folks, as well, like great specialized armors like this one and all the ones that you've seen today, you're going to have to put the work in to have these at your disposal. And finally, to round out our group, we have that one friend. It is We've all played MMOs, right? We all know that one friend. That friend's me. No. They ignore all the rules and the strategy. They can only play for 30 minutes a week. They might prefer a bit of glint on their sniper scopes. Who knows? Well, here at CIG, we also support that friend, so they're on the roster too. So, we have our group. What do you guys think? We fun? All right. All right. Którego bierze? So, let's see what they face ahead and if they're up for the challenge. And to Bo w talk to ogóle you ma. about that challenge, please welcome to the stage Senior System Designer, Zach Priest. You've been great. Thank you. Zmieniam te swoje 9 na 11. Oh, luckily this thing's only got 2 buttons. So. Ale chyba najlepszy to tracker był z tego wszystkiego, taki najbardziej zoptymalizowany, nie? Thank you. The people at the No i front. wygląd. I do a variety of things at Mi tracker. No, tracker. I do a variety of Tracker things i at sniper. CIG, but I'm mostly a designer who works with AI and guns. So most of you be wondering, what could the next part of the presentation be about? Well, let's get stuck in. Bronie. Star Citizen at its heart is about community. From our relationship with players to the big dynamic events that citizens work together to complete.
We love group content and missions that allow players to work together to achieve a goal. But for our group specifically, you do have to wonder, well, now our crew is assembled, and in a universe as big as Star Citizen, who knows what trouble they could run into. So let's find out what they're going to face. Now, they're heading to the planet Monarchs, which is in the Pyro system. So without further ado, let's find out what they're up to. Okej, ta grupa w akcji, to może być fajny filmik. Dobra, Sandworm! O, Walkiria! I Walkiria! I oczywiście musimy lądować. A muzyka z tego Polarisa. No, tej muzyki wszędzie używa. O, to Polaris przylecie. Fajnie było. Zwiat? Okej, dobra. O, Sandworm. A nie mówiłem! I chrup! A, on jest tym. Mamy go! Okej. Jak Junak mówi, ale bydle. Flatworm. O, trochę żygów. Większy niż mój! To najważniejsze, tak? Takim sprzętem można zabić. Actual gameplay, okej. Czyli Sandworm to boss. Mini boss. World boss. To będą rajdy, tak? Rajdy będą. Tak, Albo w No Man's Sky ostatnio też dodali, że No Man's Sky'u są. No właśnie. Ale nie można tym nic zrobić. O kur... Nie, to na No Man's Ojoj. Sky poluje. Kamieniami napierdala w statki. To po prostu tak wyskakują w ziemi i wskakują do ziemi. Co to za spusty? Zabójcze spusty, 3. Kamień wydłubuje, czy się chowa? Kamienie będą lepsze, jak laser Że kanowy. jakieś jaskinie. Szlafrok na działku. O, chuj. Już po... Ojoj. Bombka zabójcza. Szlafrok przeleciał. Tylko potem się nie pytacie, co nam się najbardziej podobało, nie? Ciekawe jak sobie z tym poradzą. Regan gębę prosto. Tak jak ten Sandworm z Strachu. kornetem. Wydaje mi się, że patrząc na jego wielkość, to za szybko gibie. Się ruchy ma. Ale tu będzie desync. No. Na silniku już widać, że... 30k. Oj, 40k chyba będzie. Gdzie zerze, gdzie w Pyro. Zeżre pyro wyplunie. No worm, cholera. Są hole, to teraz wormy i w końcu Ciekawe, czemu od mój Ciekawe, czy mogą podejść teraz do niego z nożykiem i go... Tak, i zero, ej, ojczulek, i zero dropu, kurwa. I zero dropu. Lud dostanie random, Ciekawe, który czy podbiegnie z będzie kinżałem. to może dla niego dobra. Ale bydle. O! O, ja O, mu spróbuję. Czyli coś można z niego harwestować. Perły. Perły.
Czyli, oj, zęby? Kurwa. Spoko. A jaja? Ciekawe ile kasy za to. Nie za. Jaja. I tak nigdzie nie sprzedasz, bo jest bug w markecie. Tak nigdzie nie sprzedasz, okej. Ej, na razie go jeszcze Barti nie ma. Ale bug jest. Ej, no ale to jest taki większy bug. Wiem, że w naszej grze jest dużo bugów, ale ten jest największy. Teraz to nawet RMC nie idzie sprzedać, a co dopiero takie drobiazgi z tego robala. What we just showed you was no tricks, no hacks, just gameplay of the Valakar. Valakar. 300 metrów. I love you too, Grunson. Monox on Pyro, I want czyli to tamtą give a planetkę huge będzie trzeba thank you zwiedzać. to all the people who put in a lot of work to get to the point where what we just showed you Czyli is ten robal gameplay. w Pyro. As you Okej. can imagine, all of that Czyli is trzeba work in zapamiętać, progress. że po We had some Monoxie good nie policies to jeździć, do on it, kurwa, and na we planecie. didn't want to hold it off. We Tak. just wanted to give you an honest view of where we are. That was from a build last week. I dawać so- powyżej 300 metrów. Powiedzą, że to 4.1 czy coś. A to w buildzie było z poprzedniego tygodnia. With that said, monster Okay. hunting is coming to Star Citizen. And the best part was starting off czekam na this Star epic Lancera. series of fights with the infamous Valakar, who some of you may remember from 2016. To jak będą nowe osoby w organizacji, to na przynętę, This tak? absolute Będą monster of a jeździć creature tym is autkiem. 300 meters long. Nie, To przeżyje, ten się nada. Fighters, Tak, wyślemy. as puny as plants. Selekcja. You're going to need to assemble your quickest and most nimble pilots to dodge the Valakar's range attacks, as well as your Chcesz się fastest dostać do drivers to naszej take out the Valakar organizacji? from the surface. Musisz ubić As it's the only Valakara. way to bring this mighty creature out of the ground is by disturbing the surface with a ground vehicle. But how does the Valakar stack up to our crew? Well, unfortunately, the Valakar stats don't really fit on the screen due to being so powerful. But for some context, it's around 150 Harvestable times value, harder to proszę. kill than an Aegis Avenger Titan. But Ale to be fair, staty it's ma most likely to zajebiste. kill you. So Tak. how does it do that? Well, the deadly Valakar has a variety of ways of killing possible threats. Plus 10 do obietnicy. For a high-level overview of the fight, it regurgitates rock-hard sand that has been compressed inside the Valakar and uses it as a projectile to target foes. But if something's a bit too close for comfort in the sky, it uses its ginormous body to swipe ships out the way. Anything on the ground that it sees as a threat will have to contend with its bite or its deadly slam. So, little bit fun bit of information. As the Valakar becomes more injured, it will retreat back into the planet's surface, and you'll need to make sure that your ground vehicles stay alive Ciekaw, czy jest odporny or have na backup ramowanie. to bait out the creature again, as well as keeping it interested. So, the big Pojazdy to question są bardzo ważne, żeby in a go game like ours, how are we going to communicate the health of wywabić. this creature? Well, things being physicalized is at the heart of Star Citizen. And we know how much of a large fight the Apex Valakar is, and we need to communicate that in a diegetic way. So you'll see here the Valakar's health from 100% to 1%. You'll see its skin getting more battered and bruised as the fight progresses, giving you an idea of where you are and how close you are. To jest słabe. So the nice thing about this, it communicates the Valakar's health without needing any UI or health bars and just purely keeps you immersed in the experience. Na pierwszym buildzie So, to będzie zbagowane, Number one zobaczycie. question, why do you want to kill the Valakar? Well, Będzie latać because it's po fun, kosmosie but całym. I know you sweaty gamers, so Oj, it's got loot, przyszli also imprezy, known nie? as harvestables. Ej, Albo do Valakar statku, has two very do valuable statku i na Firstly stację. are its pearls. You'll need to mine O, growth perły from a jest variety napsuł of do craftingu locations of potężnych Valakar to rzeczy. reveal these pearls. Sprzętu. And once Może you've tak. destroyed the growth skin, Pisze you'll see nawet. disgusting squidgy Kosmiczne innards. ośmiornice, co But będą mogli these no. are its Wiem, czy big te okulary, apes. nie, co on ma. These are within its mouth, and you'll need a very Czyli strong zęby tracking to i be able to perły yank są these things potrzebne out. do craftingu. And Jo. these harvestals will not all come out at the same quality. So you'll be able to learn more about that Czego? and how harvestals Płotu will be used Irlandola. tomorrow in crafting your home. So a fun thing here is you'll see the character is standing within the Valakar's mouth as well. So when it dies, it keeps its collision, meaning that you can climb on it, land ships on it, and it's essentially your playground. Można wejść do środka. This really shows how Ale big to it is, następny but how big gameplay, is it który really? dodadzą. To już jest Well, dobrze. fun bit of information. Ole, bydle. When we first made the collision for this model, Star Engine Jaki actually gave us an error duży. saying like, no living thing needs to be this big. You've accidentally added an extra zero onto the size. But to give you an idea of the sheer ridiculous scale of this monster, you'll see here in Idris, anyone who's done Xenothreat
knows how big the Idris is. You feel like an ant when you're in the Idris, and this makes the Kojarzy ktoś z was South Parka? Ogląda? There's also an Aegis Avenger title. Pan here nie as well. wolno. Even closer, there's actually a Copion in this image. I'll give you a second Kojarzył to mi try się and z spot tym it. robalem. Nie wiem, czy wiesz. Nie There it kojarzę. is. So well done to anyone who spotted it. W grze it's mogłeś big. eksplorować So for jego some fun numbers, odbyt, by it's 250 odzbroić Copions long, atomówkę. A to w grę nie 47 grałem. Aegis Avenger titles Ale long. nie, w And sensie for w our serialu American jest, że on friends, tam that's sobie about 3.5 wszystko do football tej fields. dupy wsadza. But lucky for our Copion friends, the Valakar actually Barbara comes in different Basin. sizes. Czy jakąś So Widzieliście ten you'll be czerwony familiar okrąg? with the variants Tego we've done Kopiona? before with our Gabarytowo? Grazers and our Copions. They're in different biomes and they have different aesthetics. But moving on, we want to also introduce different creature sizes. So these sizes will have unique behaviors, animation, audio, and harvestables associated to each size. So for our first size, we have the juvenile. These juveniles will respond to stimuli such as noisy footsteps and loud mining beams. This will cause them to burst out the ground and attack anyone who's disturbing them. And you'll find these in caves near valuable harvestables and minerals. So for our next size, adults. The adult Valakars know not to pick fights and tend to remain to themselves. However, if you exterminate too many juvenile Valakars, this will cause adults to show up, which are 3 times larger and a lot more angry. Creature sizes are great because they allow us to create varied experiences as well as show you how creatures grow and evolve in the environments they live in and grow up in. Beyond that, we have our apex, which has the most valuable harvestables and the most deadly attacks. It's also the biggest living thing in the verse so far. Trzy rodzaje gabarytów. In summary, monster hunting is coming. This is the first in a large series of apex creatures that you need to gather your crew together to take down this mighty beast. You need a diverse lineup of ships, ground vehicles, loadouts, and skill sets to take out the apex Valakar. Everyone at CIG is incredibly excited to get the Valakar into your hands, and we hope it shows that we're not only doubling down on creatures, we're also committed to bringing you gameplay experiences that only a game of our scale can provide. But that's all for the Valakar, for this Valakar. Let's take a look at some other fauna. Now, the Valakar is very exciting, but I also want to share with you the bigger picture for creatures. So let's start with some Valakar variants. Variants so far have typically just had alterations to their loot and appearance. However, we want to go further with what variants can be. For example, what if the Valakar evolved and grew in a swamp environment instead of a desert planet? Or if a Valakar never made it to the surface and only lived in drowned caves? These are the kind of questions that make sci-fi one of the best mediums. And I can hear the questions already. What does an adult cave Valakar look like? What does an apex quasi-grazer look like? Well, it's these questions that get everyone excited that works on creatures to give you a glimpse into the big picture. All of these variances and differences and new creatures make up what we call our fauna matrix. The fauna matrix is basically our creature encyclopedia. So these concepts should show you that we want to get more weird and wonderful with our creatures. We've started off with more traditional animal references like dogs and birds and cows. But now we're in a position to create the things that we love about sci-fi, which is the weird and the unknown. So, looking at where we're going, all of our creatures have been defined for the road to 1.0. We've ensured we've got a rich, diverse, distinct roster of creatures to make each of our planets feel special. As well, as you can see the unique elements of various planets, ensuring that they're populated with appropriate creatures. We've been designing creatures in mind so that planets' ecosystems influence their behaviors, designs, aesthetics, and harvestables. Ej, ale gdzie są te latające wieloryby na Horizon? Już je pokazywali, więc po co je pokazywać drugi raz? Wylądowały akurat. No ale to kiedy? To nie ma kiedy. Następne 10 lat. Ale zima idzie z baczywami. Te wieloryby już wydoili i teraz pijesz tam, kupując puszki. Jak będą wieloryby, to za 9 lat już. Za 10 będzie Turki. Nie wiem, czy tego wodnego, jak go się nazywał. Mireluk? Czy jak go się nazywał z Fallouta? To ładne obrazki, ale coś więcej. Dracula kraby? Jest tam krab. To jest ich plan, to co pokazują? Tak, do 1.0. To zależy, co przyklepie Chris.
No to już jest przyklepane przez Krzysia, skoro jest pokazywane na tym. We have some amazing creatures, but we also have some even more amazing ships. Krzysiu Let's give it 10 up really razy quick again potrafi for that zmienić Press koncept. to Kill panel. That was Złote amazing. końce. Everyone there did an awesome job. Awesome. Now we are back here Dobrze, że at jesteś Blockers inny Workshop. We got cut off for time earlier. I so I wanna podjąć give these decyzję guys their dopiero due. po pół roku. As you can see, they are makers of awesome Star Citizen miniatures. I mean, just look at the Retaliator, look at the Razor, look at all the Hornets. We have some awesome miniatures here, hand-painted, hand-created by these guys. These are works of art, and if you guys haven't come over to the Palakis Workshop booth yet, if you're at Citizencon, come check them out. And I'm here No with ciekawe, ile te the modele people kosztują. behind Palakis Dużo. Workshop. Let's Oj, ask Czulek, them a może couple byśmy questions. How's zawsze it going, interes guys? How's your otworzyli. Citizencon so far? Good? Amazing. Amazing, awesome. So my first question is, how long have you been making models? How long have you been making miniatures? ¿De cuándo estás haciendo miniaturas? Llevo haciendo las miniaturas alrededor de 3 años. Czyli teraz 20 minut przerwy, tak? Start to do the designs and the 3D printing. So 3 years ago, you started making models, and were you always making Star Citizen models? Or if not, what made you want to make Star Citizen models first? ¿Directamente con los modelos Star Citizen o estuviste primero haciendo otras cosas? Desde el principio, empezar el modelaje 3D por las naves de Star Citizen. He started in this hobby because Star Citizen, he loved the design of the ships, and then start to working on designing, on blending and printing. Do not let Ben Curtis or John Crew hear you say that. They will never get over their egos. Now, these guys are so great, but how long do they take to make? I mean, how long does it take to, just these works of art that I'm looking at, how long is that process? ¿Cómo es el proceso y cuánto te lleva más o menos hacer? El proceso primero es el modelaje 3D de las naves, después se imprimen, después se pintan. Y depende de la nave. Esta, por ejemplo, alrededor de 2 semanas o 3. The first step is prepare the modeling for the printing. They need to do the design, but he is working to have a proper printing. Then after put on the print, assemble, and then working on the paint. Then depend of the paint that he's using is taking more or less. But for example, this one here, this Redeemer is taking around 2 weeks to have the complete process. Sorry, I moved the mic away. That is 2 weeks from concepting to creating that fully painted. Fully painted is 2 weeks. That's a lot quicker than I would have expected. That's still trochę time. gościu. But that's, Z yeah, dwoma that's honestly tygodniami amazing trochę that it przesadza. only took 2 Wiesz, weeks. zależy And jak ładnie malujesz. finally, my last little Czy question potrafisz for you tak guys. ładnie Obviously, I do Okej, minis, nie, I do D&D zgadzam stuff, się w but pełni nothing z to this malowaniem. scale. What is your Aczkolwiek advice for people who are sam just looking to print get into hobbies like this? jest What would some 48 good advice godzin for people who are just printa starting out? zrobisz. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que se quiere iniciar en la impresión de modelos 3D? Actualmente las impresoras 3D son mucho más baratas que lo que eran antaño, entonces yo creo que simplemente comprarse una impresora y buscar modelos para poder imprimir. Przynajmniej mówię o tym equivocarte, Redeemerze, nie? volverte a equivocar y volverte a equivocar hasta que te salga bien. Just to say that now is more easy than Bo before mam model because the akurat price of the Redeemera. printers go down a lot. Nice. And after that, just start to unload models. I start to printing and get mistake, broken models, get mistake, broken models, and now you will learning process till you start to be able to make nice pieces like that ones. So try again, and eventually you too will be able to make models just as good as Palakis Workshop. Thank you guys so much. It was awesome to have you guys here. I'm going to cut it over to my good friend Sam, who is at the najlepsze, że te Gion modele Workshop. wszystkie Let's ciągną get a z little out of tego. this world and see what she has right here. Sam, over Data to you. mining. Hi again, everyone. I'm over here at the Xeon booth, and I'm going to introduce you to a very famous guy in the Star Citizen scene. Been around for a while. Would you mind introducing yourself and a little bit of your background with the game? It is. Chase one. Isn't Chris the hero, Noah? This was Xian for, hi, I'm Chris Hero. And in my booth, I translate the names of the attendees into Xian and write it with a calligraphy brush on a special calligraphy paper, and for everybody free to collect, free of charge. Well, that's amazing. I can see that as the day has gone up, you've kind of done a few more different kind of calligraphy on the wall, and I can't wait to see this kind of grow as the convention goes. So how would you say that a beginner could kind of get started with learning an alien language?
I think the easiest way to learn Xi'an is as a primer to watch the videos Britton Watkins made. It's either available on the Star Citizen or Star Citizen YouTube channel, and then after this we have our Xi'an Linguistic Institute. Ja nic nie mówię, ale koleś ma fajną koszulkę. Ja nie rozumiem gościa. Yeah, you can learn the language. We have experts even for Banu and other languages, and you can find everything you need, tools and learning materials we created. Yeah, so this is the way to go. To jest ten amazing. So yeah, you mentioned that you've got a few folks kind of coming to your booth. You're doing a little calligraphy for them. Are you just mostly doing people's names? What kinds of things are you doing with your calligraphy? Yeah, just the people's names. Sometimes, mostly phonetic translations. So because the alphabets doesn't match, there's no F in Xi'an, for example. They do have a little bit translations, but yeah, it's very interesting, and I think it's a very cool service for the community for me. Absolutely. Well, it's an absolute honor to have you here yet again at Citizencon, and I hope we'll catch you at more Citizencons going forward. I'll pass you back over to Dan, who is going to go check out one of our other community booths. Dan? Thank you so much, Sam. Now, guys, it's been a long week. I think most of us here could use a drink, and no one does drinks better than Bar Citizen International. Now, you guys have been killing it this week. I don't know if you guys have been here in Manchester this whole week. There's been a Bar Citizen every single night, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. You guys went all out. You had an entire city block takeover on New Wakefield Street. I was there. It was massive. How many people were there again? We had about 2,600 people, which is 4 times larger than what we had in LA last year. So it's big. So for those who didn't hear, 2,600 people, 4 times larger than the Bar Citizen they had in LA last year, which I was at that as well, was massive. So you guys have been killing it with Bar Citizen International, but what are Bar Citizens? For people who maybe don't know, what is a Bar Citizen? Yeah, so it's really any event that you want to go to, anything can be considered a Bar Citizen. If you got 3 or 4 people with pizza and you're just talking about the game, that is a Bar Citizen. Now, because of all the great things that are coming out in the game coming up and we get to see, we assume that these are going to grow and they're going to become massive. So Bar Citizen International was put together to help coordinators, either veteran, need assistance, or brand new people. And it's been great because the number of people that are here that are like, I want to run one of these. Well, we've got you. Fantastic. I know you guys have, registered events. Obviously, people can maybe go rogue and do their own. But how many registered Bar Citizen events have you guys had in the entirety of Bar Citizen International? Yeah, so we have about 600 events that have established over the last 10 years. So you can see about 60 of these, and then you guys go through with your Bar Citizen World Tour. But you're right, there are many of these that just happen naturally. And so it's really great to see everyone so excited about this. And for those citizens that are here, they're like, all right, you're saying this, I'd really like to go. Well, we built some stuff. I mean, obviously we built a bar for you. But for any of these citizens here, you can quickly just join these Discords and find all those great experiences that we had last night. You can find it locally. So we're really excited to see how this grows, and we can't wait to do this again. Well, we are always excited to be at a Bar Citizen. If you guys haven't been to one yet, they are fantastic. And yeah, I guess last question is, what's next for Bar Citizen International? Well, what's next for us is working with all the coordinators to figure out that next step. We want to find ways of kind of creating that concierge program for the coordinators that have been doing this for 5 to 10 years because they put a lot of effort into this. And at the same time, how do we streamline this for new people that just want to raise their hand and say, I'd like to do this? So. Awesome. Well, as a community producer, I can't thank you guys enough. Nick, good seeing you again, bumping into you yet again here at Citizencon. I think that, unfortunately, is it for us here at Citizencon today. Don't worry, don't cry. I see the tears forming. Be brave. Be brave and be strong. We will be back tomorrow. But Sam, any last words from you? Yeah, it's just been such an honor to talk with all of the community this year, and I can't wait to show you guys some more tomorrow. So make sure that you tune in then. Yeah, and thank you once again to our sponsors Versa. Thank you again to VKB. Thank you again to Scan Computers. We could not have had Citizencon without you guys. Thank you to Toby for your cosplay competition.
competition. You guys have helped make the Citizencon the best one yet. And I think that's it for us. So from Dan and Sam here on the show floor, we'll see you guys again tomorrow. We have one more panel before the very mysterious redacted at the end of the show. Let's head over to that panel, shall we? Thanks again, guys. We'll see you tomorrow. Okej, panel i Rozbiją twoje ciemno. Okay. I've almost got full mobility back. You know, when they tell you Chris Roberts isn't ready, go take a run. Don't take it literally. All right. Find also, quite frankly, if I may say so, find someone that looks at you the way that Scrap from Bar Citizen International looks at someone doing a Citizencon interview. That was just so intense the whole time. All right. As they said, as Dan and Sam said, we have one more presentation left. It's a big one. Beyond Pyro. We're looking at what's next beyond our next star system, which just went to PTU, yeah? Viva Cati? All right. I've been in this world for so long. So please welcome to the stage one of my favorite people at CIG, and I don't say that lightly. A man whose last name took me 3 years to learn to pronounce correctly, and I'm still not entirely certain I did it. Please welcome to the stage Star Citizen's creative director, Mr. Ian Leyland. Hello, everybody. Did I say it wrong? I did. Yeah, okay. I did. I still didn't get it. One day. Thanks, Jared. Hello, everyone. Wonderful to see you all. Thank you for coming out. Did you guys see that worm? Really cool. All right. O, chyba ma rację, ktoś z miskiem. So right now, it's all hands on deck to make 4.0 the best experience for you. Richer locations, deeper gameplay, better experiences. All with completely new and wonderful music from Pedro, which will create an evocative and emotional backdrop. Rich and I have been working directly with Pedro for many months now. Beautiful music awaits. But today, I'm going to talk to you about what's beyond Pyro. So let's strap in and we'll take a look. My name's Ian. I'm the creative director for Star Citizen. Nix. No, poka. And let's start by looking up into the stars. And Znaczy, patrząc na tą obręczną, to tak. To Nyx. I pewnie Delamar. Gdzie ma być Delamar? Delamar, dajesz mi to, Lewski. Lewiński. Ja nie byłem nigdy chciałem zobaczyć. To Lewiński, już Korysław kiedyś go nazwał Lewiński. No. Tak, i tak już zostało. No ładnie. Greybox. Jo. O, duża Ja już to widzę, nie wiem czy wy. No widzimy. Ja już tam widzę. Tak to wyglądało dokładnie. I przyjebał. Jakiś brydal leci. To znaczy Lewiński był taką małą planetoidą, ale nie widzę Dziwne go. te asteroidy. Już na wierzchu widzisz ją ze światełkami, to jest to. No to zmienili strasznie Lewińskiego, jeżeli to będzie to. Lewiński był okrągły. Księżne posągi. Garaże na zewnątrz. Tu powinien ten watermark Working Progress ściągnąć, nie? Bo to już było. Ireko Bartali. Znana postać z mechaniczną ręką. O, no wyglądało to podobnie. Zwłaszcza no, skał z oknami. Chodź wam zabraliśmy, pokażemy wam za 4 lata i się ucieszycie. Awesome. All right. So this is Nyx system. Nyx was discovered in 2582 by Carla Larry during the height of the newly formed United Empire of Earth's territorial expansion. Its most defining feature, and the source of its name, is the sprawling black dust cloud that occupies most of the system. The dust cloud severely hampers visibility and can interfere with your ship's scanners. Ciekawe.
This system does, however, border with Vandal space. So, visitors are being advised there are Vandal raiding parties hitting locations throughout the system. But, despite this, a small community has formed in the system, and this is on an asteroid in the belt between Nix 2 and Nix 3. And this asteroid is called Delmar. Jest i dziura. No to zmienili Delmara. And here it is, hidden deep in the Glacium Ring. But actually, Delmar should be, and now is, an actual asteroid. And as it's an asteroid, the space is a zero geolocation, giving a unique identity for a landing zone. So let's take a closer look at the main POI on Delmar. No, to przerobili Delamara. Nie ma już grawitacji, jest asteroidą. A nie planetoidą. To tak przypomina, no, asshole, butt cheek and left butt cheek. Ale bym tam wleciał. No Lewski tak wyglądał, nie? No to jest Lewski. To jest Delamar. To jest Delamar, a Lewski był na Delamarze. To jest miejsce, ale Lewski to jest stacja. No. No tak to wygląda, czy dużo gorzej, dużo lepiej. Tak, trochę przerobili, no. Widać, że są zmiany w Lewińskim. Dalej wygląda jak podpód szatana. Mam nadzieję, że garaże są na zewnątrz, tak jak były wcześniej. Ja pamiętam, ja reclaimerem tam na pleckach leżałem w tym odbycie. Długo przerobili. Zero G i tak nie pojeździsz za bardzo. Zdjęcia mojego tego, 890. Terapin poleciał sobie. Są hangary. O, hangary są teraz w dziurze. Tak. Fajny design. Mega. Może ja wyciszony byłem. Ja mówiłem właśnie o tych dziurach. Że idealna dziura na tego robala. So, for all that remember, it's awesome to be able to say, welcome back to Lewski. Lewiński. Olica, ale za 5 lat. And for new players, let me tell you why it's a cool place. This used to be an old mining facility, which was mothballed and then abandoned. There is an internal network of abandoned tunnels and mine shafts, and these are now populated with refugees, fugitives, and criminals. A Milestone był poniekąd. This is also the home to the People's Alliance, who you'll be doing some work for. Crafting i Odin. And as Lewski was made some time back, it needed to be updated so that it can fit into current gameplay features and systems and mission loops. So let's take a look at the first update, and that is to the hangars and landing services. W dziurze są mniejsze dziury. Dziurocepcja. Maksiu! O, Maksiu leciał. Nie każdy ma duży. Kurde, aż mi się przypomniały czasy, jak Maksiem się latało i dragi przechowywał. O, Polaris! O, Warkan I to już... zadokowany! Warkan już ma problem, bo mu się ręce przecierają. Oj, na skórek sobie zetrzesz. Więcej wędliny. Ręce od nawilżacza. Kraken! Ho. Taki malutki? Yuri! Oriona puka. Release the Kraken. Podróbka Chyba była. nie tylko ja się właśnie zrobiłem teraz twardy. All right, cool. So Lewski is still perched over the borehole, but now has a suite of hangars that raid around and inside the borehole. We're also increasing the quantity of hangars. This is to meet the ever-expanding players per server to remove
hangar wait times. And this pass will be done for all landing zones in the game right now. Jo. And for players that don't want to store their ship, docking services will be added high upon the cliff walls. Czy można Now, other wybierać, than czy chcesz hangars hangar, and czy docking services, dock. there are other ways to enter the location, Siema. which are also getting Hey. new updates. Let's take a look. Jak wrażenie na razie? No, No już tu kilku osobom stanął. Niektórych ręce bolą. Już nie ręka. Kulami Ręce. dajcie tutaj jeszcze zapakowanego. Już obie. Warkan już, Warkan już ma taki biceps, że kurwa jak pójdziesz z nim na łapę, to przegrasz. Na łapę jak cię złapą, on pójdzie z nim się lać na chlasty w gębę. To mu łeb spadnie. Fajnie stwikowana Moja ta stacja startowa. lokalizacja. Wow, pięknie to wygląda naprawdę. Tylko co? Za 10 lat, tak? W Star Seasonie? Nie sądziłbym, że będzie aż tak daleko za Pyro. Sorry. No dobra, za 8. Nie no, ja myślę, że do końca dekady się przynajmniej wyrobią. Pamiętajcie, że lepszy co to nowa skórka do konstelacji? Fajna. Koni dzióbkiem nie uderzyła przy lądowaniu. Będzie Pyro, to ja bym strzelał, że Nyx do końca przyszłego. Nie widziałem takiej skórki Będzie do konstelacji. konstelacja made by Argo, tak? Da się tak konstelacją wylądować, żeby nie zarywać obem. Tylko po prostu skillet... I jajeczka na hangarze. Elegancko. Ooo. Co to leży tam obok? Moje ulubione cargo. Rafcik. Rafcik fajnie wygląda, ale jakoś nie trafił do mojej floty. Starfarer. Ciekawe, czy go przerobią. A zaraz będzie Lancer. Nie mogę się doczekać. Oj, ten Starfarer tam ledwo się mieścił. I Caterpillar. All right, awesome. Nie, to nie był Caterpillar, to był zwykły Caterpillar. A, jest ten, Morphologies. So around the main entrance, there's still gravity plating for on-foot access. And these will lead to open landing pads for quick drop-off and pick-up. Dzisiaj do której to jest? And we're also Do adding access to 21? gameplay areas for a variety of local missions and gameplay types. Ja rozumiem, And as you saw in the video, pokazali coś, co there will be już banks teraz of będzie wchodzić exterior na freight elevators. Nie, większość rzeczy These z can be used for 4.0. quicker gameplay loops without requiring hangar services. Now, as this Albo is a później. zero-G location, it also gives an opportunity for another type of specialist freight services. Let's take a look. Ale kurde, Lewskiego mogliby już dać. No. Ciul z resztą systemu, niech Lewski chociaż będzie. No wiesz, Nyx, obręcz z Lewskim był i tak odwiedzany. Ze względów górniczych. A to jest obręcz na wylot teraz. Jakie bydle. Wow. Ale jak tam usunęli grawitację, to już się nie pościgacie. No nie. Ha. Oj, ten. Kiedyś robiliśmy wyścig. Gruwa. Robiliśmy kiedyś wyścig na Lewskim. Tam jest Kraken. Quaken? Quaken. No, jest Quaken, jest Polawis. Wow. Ile tu jest tych? Doków. Dildosi. Fajnie. Kolejne fajnie. dildosi. Na bogatość. O, dużo tych dildosi. Już mi się podoba. O kurde, przyklejasz na zewnątrz cargo, ja pierdolę. Ale bajer. O, freight elevator dla dildosi. Pięknie to wymyślili. No. No to teraz rozładunek i załadunek będzie, ja pierdolę. Powinno się zbagować i wszystkie dodać. Tak, jeden źle ułożysz, nagle ci wszystkie odlecą od ściany i... All right. So first off, now the borehole goes all the way through the asteroid, which is awesome to fly through. And down at the base of the asteroid, there will be banks of exterior zero-G freight elevators. These will be priority access for Hull series ships. So for all the Hull series folks, we got you covered.
The same zróbcie najpierw poprawne functionality is also dokowanie, coming to kurwa. space stations in both Stanton and Pyro. Widział ktoś rybaka? But wait, there's a little bit more. Let's take a look. To będzie większy hul obok? Drużynowe cargo? Nie, idzie do kibelka. Kolega mieć dostęp. Może wreszcie tak. Do tych Albo babci większa będzie dziura. rozdzielany. Dusi przycisk na windzie, gościu inny. Tak. O, stary klimat Lewińskiego. Ładnie. Zmienili chyba. Paczkomat, który nie działa. Powiem wam szczerze, miałem okazję jeszcze po Lewskim połazić i naprawdę brakuje mi tej stacji. No ja też, jak we Free Fly jeszcze grałem. Ewski miał taki fajniejszy. To jest najfajniejsza stacja, kuźwa. z Przed całej- wycofaniem on chyba rok wcześniej miał odświeżenie. No. No, minimalna. Coś pięknego. Jo. Kazali to, co już było. So, the external freight elevators will now have direct access to cargo decks to be able to quickly sell or pick up for the next run. Magic. No i jest So that wejście. concludes Stare some of wejście do the Lewskiego. exterior updates coming to Lewski. Dobra, ja But się idę the wyszczeć, bo tu jest teraz coś interior is wielkiego also zaraz. getting some updates to bring them in line with current gameplay No requirements. nie trzymaj, będziesz miał poszczane to. These will be spaces like cargo services, as we just saw, for Ja to się hauling and dziwię, że supplies, pracowników jeszcze dzisiaj nie and założyli. refinement centers, so you don't need to travel far. Dobra, fajnie, ale zaraz trzeba wejść do gry i skończy się We're bajka, będzie updating the czyścika. interior layout to provide better access No to ciekawe, czy zrobią gameplay wajpy. spaces. Pamiętam ten korytarz. So to conclude, next system will be the next system after Pyro. Yay! Yeah. Też był bardzo podjęty. Delamar is now a physical asteroid with a zero-G play space. All right, not so much. And we're updating Nevsky to fit current gameplay mechanics and gameplay loops. And most importantly, we're adding local areas for gameplay content. Ło. Jeszcze więcej. Now, Będą takie bossy speaking jak of w tym gameplay in Area landing 18. zones, let's leave Levski for now. Może pokażę And let's te jump Gdzie to teraz? Rainy Arcop. No, do Arkorpa przeskoczyli. Uwaga! Co w Arkorpie Panowie, będzie? Which is missing the most gameplay spaces right now. 350 dolców. So, A, żeby sprzątać continuing puszki the building graczy. interior initiative. We're adding additional districts to landing zones, which are gameplay focused. These gameplay areas will interweave with the landing zone, but ultimately will be independent. So, for Area 18, let me introduce you to the municipal I to będzie works. można się strzelać? Czyli And this więcej will be lagów split w into two Arkorpie. locations. Tak. The actual municipal works, which will be an open world sandbox area for all players, and the lower municipal works, known locally as the depths, Nieźle. which will czyli comprise of będą several lower levels jak levels. na tym. So, Jak Coruscant. how do I get No, to jak the Coruscant. municipal works? The municipal works is accessible in multiple places in Lubię Area cały 18. półświatek przestępczy pewnie tam. No. Some will be available to everyone, Pewno. and some you'll need to unlock with mission progression. As an example, here's a map of Area 18 Central. And as I said, there'll be various access points throughout the landing zone, and some will be easier to Ja już chyba te access windy than widziałem. others. These access points Od kilku zginąłeś, tak? W jednym narożniku nawet siedzieliśmy na tym, na kanapie. Zamykane, wiesz? Into the Takie underbelly. elewatory. No. Eventually reaching the municipal works. And the municipal works will have spaces like maintenance, filtration, and the A pod sewer spodem network, wielki szczurski jemi turtlesy. which is O, what we're będzie ten seeing here. słynny aligator.
It's a very exotic place. Jak mi ktoś powie, że z tych rur płyną kwiatki, to będę piał. So down here, it's an open world sandbox for you and other players, very similar to contested zones in pirate To będzie stations. ten... It's an area to do local missions, like exploration, repair, or even pest control. But the main purpose is provide access to the depths. Już nie tylko na Hurston trzeba And będzie these will be włączać instanced areas. te filtry powietrza. O, instancje. What is Jak an się tam instance area? FPS-y spadną do An 10, to instance dopiero area będzie works in the rzucał mnie z same tymi way as kwiatkami. an instance hangar. And as the name says, it's a separate space. Panie for 10 you to and będzie your w group. porywach, a But nie. why do we want to do To this? jest ala dungeon. This gives us the ability to puzzle. create tailored missions No, czyli podziemia that z will tego, provide z a The mixture of Division, nie? content Rajdy. like combat or exploration or puzzle Ja gameplay. powiedział, że bardziej dungeony niż raid. And Feature co najmniej za allows 20 us lat. to design challenging, To jest tylko meaningful szkic. content. Zwróćcie uwagę, to jest tylko szkic. No. A to jest też cały feature za 20 lat. Jakaś ciekawa lokacja. Nie, to no, jeszcze nie mogliby widać już świetnego poglądać. So let me illustrate. Mogliby może Going over here. przekleić. How the depths will be split by levels. Now, stay with me on this. We're going to rattle through it quick. So let's say you're in level B01. You're running a mission, you're having a great time with the curated content I just mentioned. But down here, you'll have to do a variety of content over a period of time and over multiple play sessions. At the end of the mission, you'll find an access point, which will bring you back to the landing zone. And you'll do this loop multiple times with different mission content. After achieving the required amount of progression, your access level will be upgraded. So this time, you head down the access point elevator, and now it takes you all the way down to level B02, and you continue on with your journey. Aha, czyli taki tower. Poziomem w dół. This is your new area Diablo with 1. different mission content, new Na rewards, końcu będzie Diablo. and a new access point back to the LZ. The same as B01, you'll do this loop Na końcu będzie multiple Krzyś. times. And you guessed it, eventually you'll get access to level B02, and we continue deeper. With each level you unlock, you access new areas for new mission loops. You'll access new, more challenging, curated content. Pewnie stamtąd and będzie access lód do better craftu też. and better rewards. Pewnie tak. And this is what will Że form chcesz odpalić i coś porobić i wyłączyć. progression-based content. No i... Będziecie kąpać w gównie. So as I just described, A to już od was a 12 lat very mam. condensed No. version Na of an filmie. actual play sessions. But this still describes the unique gameplay experience. Landing zone areas which will offer long-term gameplay progression. So that concludes this section on gameplay spaces for Nie, landing nie zones. dożyjemy tych ich We're excited to show you more. All right. W So we're going to head away 2016 from był our cop robak. for now. Dzisiaj go Let's look pokazali, again zanim into the będzie, stars. potem policz sobie czas. Now we're going to Gdzie go teraz? to solar Gdy będzie, systems. to dzisiaj pokazali. All right. Oho. Stanton system was the primary system in the game. Miał być It serves Beyond as a lawful Pyro, a nie system. Before Pyro. It's protected by the UEE and will continue to be evolved and updated as we balance it with other systems. Then we have Pyro system, which we've spoken about at No, length. jest This will miejsca serve as na the jeszcze... primary unlawful 4. system No jeszcze... and is the 4, perfect no. contrast to 4 Stanton. albo 2, zależy od propozycji. Nyx? A nie, And as to we jeszcze just jeden saw, dorzucę. we have Pewnie Tera. Nyx system. Będzie czwarty, będzie Tera. czwarty. It's not Tera? a totally Tera. unsafe system like Pyro. Jak myślicie, But Tera? it depends on where you go. As it borders that Tera. new space, Tera. see that little bit of Tera? red? Magnus. That's Vandal space right Tera there. będzie Tera. And the UEE does not Teraz protect będzie this zaraz? system. Tunte. Tak, o Będzie. Protected to będzie But- teraz. We've got a little bit of trzymają space w there, haven't we? niepewności, skurwysyny. A jak tam czat zgoduje? A, teraz. Magnus? Będzie Tera.
Zobaczycie. Alright. Teraz pokażę. I thought you were saying click system then. I'm like, I'm not sure about that one. All right. But we got a bit of room at the bottom. I? So it would be a shame not to fill it in Oj, with something, reklama. right? Same konceptarty będą. So if we get a big cheer, we'll reveal the system. Are you ready? O! A Krzyś Ja w domu też. Very cool. Very cool. All right. Here it is. Oh. Co? Oh, all right. Okay. All right. All right. Okay. No to jaja w ręce. So, let's take a sneak peek at system number 4. Here it is. Odin? Gwiazdki. Well, it's awesome, right? All right. No, in order to reveal the fourth system, let me take you on a little history lesson. O. And to do that, we're going to load up our old friend, the Galactipedia. So, we're back in the height of the human-Xi'an Cold War. Tensions were at breaking point. To było na... In 2542, Na linii. Armistead Perry introduced a koncept, żeby designation właśnie line zakończyć tę O wojnę. kurwa, patrzcie co jest za Nyxem powiązane z linią. that marked Pohil. the borderlands between Xi'an Będzie and teraz. human control space. Nie idę. The United Planets of Earth designated the systems as no-fly zones and utilizing them as military staging grounds. But one system Okej, on a the to Perry ten line nieoznaczony. offered a key Kurwa! strategic To jest z OSO. for Co to z potential OSO i Pyro jest invasion połączone? into the Xi'an Empire. Poczekajcie. And that system Kastera. Astra. was Castra. Ej, ja na to w sumie czekałem na ten system, bo tam masz bazę na jakąś wojskową w górach. Ło, nie idę. Ten Olympus coś tam. A że będzie można się But wołać. luckily for us, war was averted, the Perry Pact I wojskowy was system signed, dość. which was a peace treaty between the now Odblokowali UAE dla and the Rynku Xi'an handlu. Empire. So the No, Cold War Wanter już ended. rzucił kastrę. The systems of the Perry Line were divided up Nie between teraz. humans and Xi'an. To jest krótka, And jest fast mała forward back to kastra, present day, więc humans and the są w stanie Xi'an szybko enjoy to a more ogarnąć. prosperous relations. And everyone's cool. So, the fourth system will be Castra. Nie idę. No i wykastrowali cały system. W sensie? Warkan, żyjesz? History lesson's over, so let's jump in and find out. Zajęty jest. No, zajęty. First we Więcej. have Castra 1. Here it is. Castra 1 is a dead, coreless planet because it's too close to the sun to be terraformed for human habitation. So instead, the UAE Navy used Castra 1 for target practice, giving it the nickname of Bullseye. O, All the weapon testing throughout the Mesa era has left Bullseye covered in Czyli craters. Area 51. And as you can see, it's super toxic, meaning ground exploration will require high-end environment suits. ciekawe czy będzie można And as jakiś you saw tekst in the weather znaleźć po demo, tych... raging storms will create difficulty of access, giving risk and rewards for adventurers seeking unique minables and other items. Okay. Then we have Castra 2. Mining gameplay. The second Kogoś planet tam from the radość sun is wywaliło. called Citizencon. And this was the location of the military's staging area. No. Since the system was opened up to non-military settlement, it has since become a center of trade and tourism, but is still considered an Earth-centric traditionalist system, which prizes citizenship above all else. Let's head down to the surface and check it out. Breaking through the clouds, you'll find a landscape full of Great Lakes and lush crimson forests. Communication czy coś takiego. And as you saw in the CTG presentation, you can see how we're going to make these worlds with the new technology. Nawet ja tak ładnie nie rysuję. High upon the mountain range, here at the highest A to z peak, AI. we can just make out
O, The chuj. landing zone called Sherman. Jo, Sherman. nieźle. Tylko nie Sherman. Miałem gościa w robocie, chciał i był taki cały gość, który basek. Miał nazwisko To Sherman. jest nazwane jeszcze na część tego Which is generała fondly z known by naszej its residents historii. as the island in the sky. Sherman is currently in pre-production, O, but I wanted to take the opportunity to show at least a sneak peek. Let's take a look. pre-production. O. Zobaczyć. Mnie akurat ta miejscówka jara, bo kurwa baza wojskowa... Junak, szkice się skończyły. No. Junak, szkice się skończyły. Bardziej wygląda jak animowane szkice. O kurwa, i to te wierzchołki poukrywane w chmurach. Zajebista lokacja. Piękne. Dobra, to szykujcie już pieniądze na RTX-a 5090. Trzeba oszczędzać już. Tak. Zanim wyjdzie, to wyjdzie nowa generacja. Już, a konto zostawiłem nerkę. To jest chyba koncept, tylko taki trochę Wiesz, A, dobra. w skrócie, use your right hand to lift your right butt cheek. Use your left hand to lift your left Muzyka z butt cheek. wikingów, nie? No kurde. Trochę. O, z tyłu! And open wide for Chris. Kurwa, nie, no to zajebiście to wygląda. No. Likany łykają, że hej, nie? No cóż, Jak Za są ile rendery lat nic nie baza kosztują. wojskowa, to czy będzie tam można było... Tak, no wiadomo. Ja się Jan na to jaram. To nie jest ten układ ptaków? Nie ma opcji. Nie, tam trzeba będzie taka, żeby tam polecieć. Czyli skorupę Shermana mają. Pre-production. Potwór. Nieźle. 600 jaka malutka. Oni to już wszystko mają, tylko cały czas im Krzysiek kurwa zmienia koncepcję i coś muszą zmieniać, bo jemu nie pasuje. Ten kurwa hangar No tu nie ale może być, tak jak... ten kosz tu nie może stać kurwa. Da, Idris parkuje. Ale tak jak mówiliśmy, prawdopodobnie Rich Tyrer go tam, wiesz... Biało, jak Diamato, Space Diamato. Nawet właśnie, ktoś tam powinien być, który powinien, wiesz, powiedzieć, Krzychu. Weź się Krzychu, ogarnij. odpierdalasz, Tej gry no. nigdy nie... Tak. No właśnie, z tego co tam czytałem, jak tamci O, mój byli Idris. pracownicy wychodzili, Jo. Mój Idrisik. Leci. to że Jakie ponoć działa w właśnie ogóle. Krzysiu im wszystko kurwa blokuje, nie? Jakiś- Że ta gra już dawno powinna być skończona, ale przez to, że Krzysiu kurwa zmienia swoje koncepcje A nie, po zanim pół skończy, roku, to... cieszymy oglądaniem. To jest jakiś nowy typ AA. Bo takich jeszcze nie widziałem dział. No. No coraz większej Powinni lokacji jeszcze- masz takich, żeby jeździć do... Drogi autostrady dla tych... Będzie można bajków rozjeżdżać żadnych. autka. Działa to wygląda jak pancernika tego wojennego. O. Javelin. Ło. Joła. Jo. No chłopaki na streamie, szykujcie się, 208 dni zostało. Do czego? Następnego Citizencona. Na tym, na streamie? To nie wiem. Patrz na statki, może coś nowego. Zapakowane jest tak O, Polaris leci gdzieś mi się wydaje. Ej, Polaris! No, Polaris leci. Ale patrzcie, jakie to działa, to jest bydle. No. Ale oni nas edżują teraz tak. I on wylatuje Tak. z hangaru. Blue Wall. Ja tam czekam na starą. To jak nie robił? Mówisz, że Polaris stary... ma Jeszcze własny Soul hangar. Singer może tutaj wyskoczyć. Prawda? Kurwa, nie no, lokalizacja zajebista. No. A teraz to... Jeżeli- I Polarisek Idziemy będzie flyby. A, taki Teraz chujowy. to i mi jest stanął. Mega, mega. Brawo. Pięknie to wyglądało. To liczy, że to nie jest to redaktor. Oby nie. Redacted is Star Lancer. W to wierzę. Awesome. Może Krzysiu tam Let me będzie. take you through some of the areas of Sherman you just saw.
Nie, to będzie tak The jak Sword Art dominant Online, landmark że you see twórca in the będzie center ostatecznym bossem. is Spaceport Ulysses, named after the mountain Sherman is sitting on. Ulysses. This is where they staged the bombers that were on active rotation, waiting on any sign of any aggression. But now it's mostly a commercial spaceport. The Navy still has an airbase Potem here, brody z but it's a warkoczami. great place to see some big ships. Tak czytałem niedawno o tym systemie, miałem takie, Commercial kurwa, hangars jakie are to located zajebiste, ale to inside the przecież main lata zanim A to tu nagle dostaniemy. surprise, motherfucker, This is no. a converted No, dlatego mówię, from ja naval się base, jaram. it still has an Tego. impressive military Tej flavor. kastry. And speaking No bo to- of military No kurwa, flavor, Yamato. the original AOV-9s anti-orbital cannons are still present Anti-orbital. around the defensive Ooh. walls, with most of them being Pokazać, jak decommissioned strzelają. once it became a civilian city. Over to the left of the spaceport is the Sparrows Industrial Park, home to the sprawling Solaris. cargo yards and Darling. manufacturing plants. The Sparrows has evolved from its days as a military supply and munitions depot into a bustling and modern industrial park. To the right side of the spaceport is Fort Riggs, which originally used to house the army when Sherman was used as a staging point for a potential ground assault of the Xi'an Empire. Since the area was decommissioned, it has now been turned into a business park and is the governmental center Ładna kolacja. of CASCOM, with the Governor's głodny. Council headquarters located here. As this base was built during the Mesa era, as humans were expanding their borders, this introduces a new architectural style for humans. Between the First Travarian War on one front and the Xi'an Cold War on the other, a Trochę jak new Death style Stranding, nie? called Henoism arose. With an emphasis on prefabrication and fortification, the designs were Nabiłem się. robust, durable against warfare and harsh enemies and harsh environments. And from all the locations we just saw, high up on the upper wall, you can see the commercial district, and specifically the Ansel shopping complex. Situated high above the sprawling main base below, the Ansel area originally served as the command center to Sherman's military operations. Inside this building, you'll find key areas like the Edge of Oblivion Bar, which was converted from the old officers' lounge. You'll also find Eckhart Security Headquarters, and you'll find the Mercenary Guild Headquarters. The other areas in the commercial district include the OPA towers for habitation. That's the building on the left. And on the right, it's the Imperial Sherman Infirmary. There's also the Reeves Military Museum, where you can experience the history of humanity's military and the role that Castra has played in keeping the Empire safe. And finally, we have Overlook Point, which is the name of the vantage point and park situated in front of Central Command, which has the best view overlooking the landing zone. So that's a quick overview of some of the key areas of Sherman. I think it's devastatingly beautiful, with a rich history and unique mood and vibe. Oby to nie było restricted. No by nie. Czemu restricted? No to jest ten So tourist before I zone. go, I want to thank you all. You are all awesome. All your passion, all your dedication make our lives as devs so much easier. And thanks to the CIG staff, who's the awesome work we're seeing in front of you. Aby dwa nowe systemy. Chyba, że w 1.0. To jest według dzisiejszego czasu ta rozpiska. So thanks again. You are all amazing, passionate, and enabling us to dream big. Enjoy the rest of your show. Rzeczy, The co rest się of the marzyły, show, to więc coś pokazali jeszcze dżunglę i będzie. kastry. That was awkward. Okay. We're just about at that time. Before we get there, I do have a couple announcements. Now, this time last year, I did a couple announcements and it made a couple people upset. Okay. I used this opportunity to call out a couple of people who bothered me.
Mostly I just want to say the ground floor and the first floor can be the same floor. No, we actually do have some actual honest-to-goodness announcements. Two of our partners, Scan Computer and VKB Joysticks, are doing giveaways for the people here exclusively. Now, there are numbers on the challenge coin that was in your swag bag. I'm getting this data as I'm here, so bear with me. So everybody should pull out your coins. Trzymacie kciuki za rybaka. No. Yeah. Tak. And I'm gonna call out some numbers. And if your coin matches this number, you're gonna find Dan. He's that he's that guy over there with the bouncing thing. Yeah, there you go. And he's gonna give you your prize. So the first prize is for a set of VKB joysticks. The number we're looking for is 2272. 2272. Anybody? All right, well, pass it along if you find 2272 VKB joysticks. A second set of VKB joysticks, 3404. 3404, you can head on over there and pick up your VKB joysticks. And the grand prize is a computer from Scan Computer, they're a vendor here, built into a Kovalex shipping box. Okay. So I'm going to give you 2 more seconds to pull out your challenge coins here. The winner of a Kovalex computer is challenge coin 413. 413? Nikogo nie ma z nich. What? You get it? All right. Find Dan over there. If you don't claim your coins... Ten gruby to ten drugi, nie? I'm just doing the thing. It just says the thing right there. I'm just reading the thing. All right, guys. It is approximately 5 o'clock. If you check your Citizencon schedules that were handed to you inside your gift bags, at 5:30 is our special redacted portion of the show. That gives us approximately 30 minutes. So 30 minutes to stretch your legs, to get something to eat, to buy your last piece of swag, to check I our za... challenge coins, and go and collect your swag. No nie wiemy if you jeszcze. need to. Nikt nie And wie, at co oni na koniec 5:30, pokażą. I said it before. I'll say it again. Don't let any force on this earth stop you from being in these seats. We'll see you at 5:30, everybody. Pokażą ładną 42 palcu. Rybak, albo The Judge, pochwalcie się. The Judge, Wiznar, Rybak, co tam jeszcze jest? Nowa Pioneer. Pochwalcie się, jakie macie numery, może coś zgarnęliście. To ja robię reset kompa, bo Stary, rybak pewnie ma 2 numery i obydwa wygrane. 2 puścili do tego hotfixa i nie mam nic, także robię reset kompa. Dobra, Nie przyciszymy przyszli na teraz. scenę, bo rybak ich po drodze pobił. O, będą kolejne te pytania. Pomoc RMC has been harvested. Słuchaj, skoro Vulture wygrał, To pewnie w chuj. Nie wiem, 1.500 RMC to będzie w ogóle numer z dup... Ja pierdolę. Dobra. 34 biliony. Wrzucajcie odpowiedzi na Citizencon TV albo na tym, na YouTubie, a ja za chwileczkę do was wracam. Dobra, ja też inna fajeczka. Przerwa techniczna. Tak jest.
No i nie zupdate'owała mi hotfixa, nie wiem czemu. Widocznie ja niegodzien. Okej, jestem. Tak w międzyczasie jeszcze dorzucę od siebie. Jako że lubię budowanie baz i crafting, to postaram się ogarnąć cały panel, który będzie jutro. Przetłumaczyć go na polski. No i ewentualnie coś więcej dodać od siebie, jeśli będzie na tyle informacji. Więc na pewno, jak tylko będę miał wolną chwilę, wolny czas, to ogarnę taki panel u siebie na kanale. Aha, to się powtarzają te pytania. Z tego co widzę. Commodity in the Stanton System. To znowuż będzie beryl. Ładny ten Dla mnie się gra dalej nie zaktualizowała. Ciekawe, czy ten hotfix nie był po stronie serwera. No zamiast po stronie launchera. Nie wiem, tam jest napisana zmiana wersji. Ja nie będę na razie odpalał, bo może to zabrać transfer z mojego neta i tak się cieszę, że nie ma żadnych przerw. Że nie było spadku jakości. Więc jest całkiem nieźle. Zobaczymy, co jutro się będzie działo. Jutro z tego co pamiętam, zaczynamy godzinę wcześniej, czyli od 11. Więc będę chwilkę przed 11 na YouTubie. Będziemy kontynuować. Najbardziej wyczekiwany panel przeze mnie, no to właśnie base building. Poprzedni panel z poprzedniego Citizencona jest u mnie na kanale, przetłumaczony na język polski. Nie pamiętam, czy dodawałem komentarz od siebie. To już rok minął. Ale liczę na ten gameplay. W Starfieldzie to jest chyba jedyna rzecz, która mi się podoba. Budowanie tej bazy i tworzenie tych połączeń pomiędzy planetami, jeżeli chodzi o transport, później cargo. Jak zobaczyłem te ekstraktory na pierwszej zapowiedzi, no to dosłownie troszeczkę przerobiona kopia starfieldowych ekstraktorów, które się stawiało na miejscach, gdzie po prostu był ore do wykopania. No, pytania się powtarzają. Szkoda, myślałem, że jakieś nowe wrzucą. No jak nowy system się podoba? Oj, bardzo. Herman jest klimatyczny. Ja myślałem, że Tera będzie. No, każdy myślał o Terze, ale nikt nie strzelił. Nikt się nie wstrzelił z tym. Terę raczej zostawiam na później ze względu na to, że ona chyba jest bardziej rozbudowana niż takie pomniejsze systemy. No. To jednak dużo mniej pracy. No. Przede wszystkim tam ta jedna planeta, co ma miasto typowo nad plażą, tam gdzieś na brzegu jakiegoś kurwa oceanu, więc... Ja tak myślałem, bo wcale nie trzeba by było od razu całej Tery dawać, tylko ale jakiś tam militarny prezens i od razu, wiesz, skwadron wchodzi tutaj. No. Ładnie.
No skoro zabrali Lewskiego, żeby zrobić nowy system, to raczej nie zrobią kolejnego systemu z brakującymi planetami. Ale pytanie, czy Terra w ogóle istnieje w składronie, bo z tego co kojarzę, to Terra się kręci wokół Odyna głównie. Odin System. Więc raczej bym obstawiał, Panowie, że... co wam się najbardziej podobało w tej ostatniej części? Jeszcze raz? Co wam się najbardziej podobało przez ostatnią godzinę? Sherman. Sherman. Bez dwóch zdań Sherman. Efekty pogodowe. Ale to druga część. Pierwszą już omówiliśmy. Ale nic w ogóle nie komentujecie a propos tych ról i że różne stroje, różne funkcje? Armory też, ale jakbym miał wskazać coś najbardziej, no to Sherman. Pancerze swoje. To są szkice, one pięknie wyglądały. To może być, wiesz, za lat X, nie? Ale szkice czego? Chyba że wymyślą nowy system jakiś tam budowania tych planet przez AI czy coś, to tak. Ale Sherman nie był szkicem. Nie, tam już były animacja z gry, z engine'u. Normalnie Tak, tak. z Unreal'a pewnie. Normalnie Shermana pokazali skorupę. Nikt. Tak. Może wewnątrz go nie mają ogarniętego, ale z zewnątrz go już pokazali. In-game. Znaczy, ja się tak pierdzielą cały czas z tymi systemami, że teraz dopiero pyro gdzieś będzie w przyszłym roku może, no to tak za 2 lata będzie Nyx, a za 3 lata będzie... To, że oni przyspieszają, że ta parabola produkcji tego, co wprowadzają, mega przyspiesza od tego roku. Ale nikt Chrisa nie przyspiesza, więc Chris to będzie wszystko blokował. Chris tylko liczy pieniądze, oni tam robią za niego. To znaczy możemy tylko możemy zgadywać na dzień dzisiejszy, czy ktoś pośpiesza Chrisa, czy nie, co się tam dzieje za kurtynami. Był ten wywiad z tymi ludźmi, co zostali zwolnieni w Stanach. I właśnie jeden gościu się tam wypowiadał, ten były pracownik, że Chris wszystko blokuje. Coś, co powinno być podjęte w decyzji w ciągu minut, może maksymalnie godzin, to on to potrafi po kilku tygodniach dopiero dać decyzję, czy tak, czy nie. Dobra, Że odsyłają mu tam 5 czy 6 różnych projektów i on dopiero 7 tam gdzieś po jakimś czasie dopiero potrafi przyklepać. Także to tak naprawdę to Chris wszystko wstrzymuje i podejrzewam, że po prostu specjalnie, żeby jak najwięcej kasy wycisnął z tego, nie? A powiedz mi jedną rzecz, kojarzysz datę tego artykułu? Czy to było przed Tyrerem jako game dyrektorem? To było za czasów Toda Papi, czy... Wiesz co, teraz to było jakoś niedawno wklejone na tym, no głównym tym Star Citizen na ten Discordzie. kurwy. Mocne słowa, jak 12-latkę. Przydaliście się już? O, ale lagi. Maść na otarcia? Nie dam im złamanego grosza. Warkan ma przesrane. Nie. Cię powtarzają. Słuchaj, ja im nie dam, bo nie ja kupuję tego Pico. Okay. Dobrze, to było fantastyczne podsumowanie w ogóle. O, ja płaci? Tak. Nie tak, ja powiem tak, Sandworm. Na to czekałem, bo przez to kupiłem grę. Jeżeli Pyro wejdzie, to Sandworm pewnie rok później. Więc tak powiedzmy sobie 2025 to. Może dalej. Myślisz? No przecież pokazali go typowo in-game, no nie? Wykonali tą misję normalnie w grze, tak? Więc no ale to wiesz, musi być Pyro. Potem będzie tak, Pyro, Nyx, bo Nyx jest nietrudny do zrobienia, oni już tam mieli jakieś tam podstawy do zbudowania. Pyro, Nyx, Robal. Tak bym zakładał. Mi się wydaje, że Robal wyjdzie razem z 4.0. Myślisz? Mhm. No kurde, byłoby super. Patrząc na to... Patrząc na to, co pokazali to po prostu w grze, gdzie normalnie masz te same śmieszne wybuchy statków, jak dostały gruzem i wiesz, w miejscu tak zrobiły, no to normalnie jest in-game. To jest dla mnie już typowo in-game, tak? Pokazane. Dobra, drugie pytanie. To już by chyba Mamy 16 minut 20 sekund i teraz tak, będzie Idris in-game, czy będzie Star Lancer? Nie.
Chciałbym Idrisa in-game, ale raczej będą się trzymać tego, że dopiero ze składronem wrzucą tego Idrisa. Szkoda. Bo ja bym z miłą chęcią już, wiesz, posiedział w takim jednym miejscu i się przemieszczał. Cały ten intro jest. No, Idris jest, ale niestety nie chcą go wrzucić. A powinni go razem z Polarisem wrzucić, moim zdaniem. Jest Idris i kontra na Idrisa, no nie? Chyba że zapowiedzą przy okazji składrona. No, właśnie ciekawy jest ten panel Redacted. Co to będzie? No to już pewnie jutro coś będzie więcej. No co innego. Nie, no to zaraz będzie ten, za 15 minut będzie ten panel No Redacted. to Redacted, tak. Może kolejna gra, tak? Kolejna gra. Nie, no już zapowiedzieli, tak? Wysyłałem Battlefielda. Więc musi być na sprzedaż. A w tym artykule, o którym tak gadacie, to nie wiem, czy tam nie było przypadkiem coś, że niby jakieś średniowieczne coś? Na ST Chat macie linka do artykułu. Ja go czytałem. Tam artykuły może każdy napisać. No tak, jak on ma? A, gry online. No, jeszcze jakiś inny gówno portal też to kopiował, także to jest z jakiejś chmury ściągnięte. To pisze takie artykuły, że się wydaje, że Star Citizen to jest zupełnie coś innego niż jest w rzeczywistości. A, czyli no tak, to jest w miarę świeży artykuł. Z 18 października. Bo wcześniejszy jest Przybyłka. Nie znam Jamora. No, powiedzmy, że to bardziej taka encyklopedia z tego wyszła. A w ogóle planuję iść na tego, na PGA i na pewno tam będzie siedział Przybyłek. Polecę do tego. Mnie to ciekawi, czy jeżeli ogłosiliby rzeczywiście datę premiery, to czy jakiś taki krótszy trailer pojawiłby się na The Game Awards Squadrona. To wtedy to już by można było pomyśleć, że rzeczywiście kampania marketingowa rusza. Co wiesz? Oni poszli w te same pytania teraz, tak? Tak, tak. Słabo, słabo. Jak tam Rybak pisał coś? No właśnie piszę, bo 5 minut temu pisał na Citizenconie, więc pytam go, czy ktoś z naszych miał numer z coinów. Nie znajdę teraz tego artykułu. Kurde. Brzuża nie znam. A ci co tam są rybaki? Już mnie Dante ten tutaj mieszkają zaznaczył. tam w Londynie, czy znaczy w UK, czy przyjechali z Polski? Nie, no Rybak akurat jest z UK. Nowa chyba... Nowa nie pamiętam, czy... Chyba też w UK siedzi. Z tego co kojarzę. Judge przyjechał z Polski. Chociaż Judge... Chyba tak, Judge chyba z Polski. Wiznara nie kojarzę, bo rzadko kiedy tutaj przesiaduję, więc... Nie wiem. Ja jednak mam najpierw hardware, później mogę sobie na stateczki czy innej dopelerek wydawać. Nie no, u mnie stateczki się skończyły. Jedyne co to może drobne modyfikacje w postaci CCU, ale to już nie to samo. Ja mam flotę domkniętą. Mów se tak, mów. Mówiłeś to rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu. Teraz mam zaparcie. Cię nagrywać za każdym razem. Dobrze, no teraz masz to nagrane. Więc wiesz. Bardzo dobrze. Się sam siebie coś podpierdol. Ale się tak zastanawiam, czy po prostu nie zacząć sobie ogarniać następnego Citizenconu, tak żeby się rzeczywiście tam wybrać. Ogarniać się. No 2 lata temu jeszcze bym tam był zaraz obok. Miałem dosłownie jakieś, nie wiem, pół godzinki, żeby tam być na miejscu. Zróbmy No, tak, za 2 lata wszyscy jedziemy. Poczułam w życiu, że musiałem wrócić do Polski i pewnie bym tam był, nie? Ale... W sumie to jest zarąbiste miejsce, żeby się spotkać. Ale zresztą pamiętajcie... O, dobrze to powiedziałeś, bo za chwileczkę chcę coś jeszcze powiedzieć. Ogólnie, żeby polecieć do Anglii, to są śmieszne pieniądze i gdziekolwiek tam, to jest chwila, moment, to jest tylko 2 godzinki lotu. Ale to, co powiedziałeś, żeby się spotkać, chyba nie trzeba Citizencona, co? No nie. Może zorganizujmy jakieś spotkanie linksowe.
tylko pytanie gdzie, bo to wiesz... W Poznaniu najlepiej, bo tu... W Poznaniu najlepiej. W Wałbrzychu. Z całej Polski są ludzie. W Wałbrzychu, we Wrocławiu. Jest, Tak, to jest tak na środku Polski. jest lotnisko we Wrocławiu. Nie bać Wrocław. Czemu? Fajne miasto, co ty gadasz? Nie lubię tam. Był statek flagowy. Będzie. Nie, ale serio mówię, gdziekolwiek. No, ale też tak, na pewno nie zima, nie wiosna, a latem. Latem gdzieś ogarnąć miejscówkę. Już powiedzmy sobie, może po świętach zaraz, bo święta wiadomo, każdy myśli o czymś innym. Ogarnąć miejscówkę, zrobić rezerwację. To może być nawet kurwa nad jeziorem, gdzieś z hotelem. Ognisko, coś tam, pogadać sobie, wypić piwko. Można, nie można? Czy ty organizujesz spotkanie filmowe? I będziemy... Ja mogę zrobić. Jak najbardziej. Junak, będziemy bardzo często używać ulubionego twojego słowa będzie. A, będzie. Jeszcze, żeby był szybki internet, każdy komputer z sobą bierze. Będzie dobrze. Tak. Nie, ale mi się wydaje, że po tylu latach, no nie wiem ile ja tu jestem, 4 lata może? 5? To z przerwami oczywiście, ale mi się wydaje, że już z takim czasem, z takim stażem trzeba by się spotkać. Ja mam kumpla, z którym grałem z 6-7 lat temu w Arka i on mieszkał w Anglii, ja się przeprowadziłem do Anglii, po paru latach dopiero do mnie przyjechał, mega ziomek. Dosłownie 3-4 tygodnie temu wrócił do Polski, przyjechał do mnie i dzisiaj właśnie dzwonił, musiałem przerwę zrobić z wami z gadaniem, że jeszcze raz przyjedzie, bo się świetnie, kurde, to wiesz... Ty, przerwę wam. Ojczule, jak ty masz to u siebie tutaj, kurwa, wklejony ten artykuł o tym, że u nich jest tak źle, a ja tego szukam, kurwa, wszędzie. No, I to jest świeżynka z 17 października. No, Panter wysłał na SC-czacie. Tym bardziej podobno, że No. nie mamy już lat. Już jest nas Star Citizen Leaks. Więc właśnie, no tutaj wszystko jest opowiedziane, jak pięknie Chris spierdziela całą grę, nie? No ale to od zawsze było wiadomo, że Chris ma problemy z managementem, jeżeli chodzi o tworzenie projektu. Nie tyle z managementem, tylko po prostu on sam to blokuje, nie? Za każdą decyzję chce odpowiadać, zamiast to zlecać komuś. I to jest właśnie, no, ta pięta Achillesowa, kurwa, Star Citizena też dawno powinien wyjść. Ale to wiesz, też powinna jedna osoba mieć w ręku, bo jak nie będzie odpowiedzialnej osoby, to potem wychodzą takie gry typu Starfield, czy jak ona się Ja mam tylko jedno pytanie, była czy... przecież odpowiedzialna za Starfielda osoba. Mam tylko jedno pytanie, czy Krzysiu przyklepał Master Mode'a? Jeżeli tak, to trzeba mu wytłumaczyć, że Master Mode jest głupi i że nie powinien się nauczyć. No właśnie dlatego mówiłem, żeby rybak tam wziął jajca ze sobą, kurwa, no. Jakie jajca? Zgniłe, tak? Już? Słuchajcie, ja mam tego Niech zgniłe, ale go tam obrzucać, który brzmi jak Jeszcze go wychodzenie- nie było, może ktoś to zrobi. Był na otwarciu, był. Ale może będzie jeszcze stał przy kamerach. No jutro pewnie będzie na zakończeniu. Żeby się Słuchamy go. pochwalić, co będzie następne w nadchodzącym przyszłym roku. Oczywiście nic nie będzie, no ale... No cóż, 7 minut do finału. Napisałem do rybaka, że coś ma dla młodego Dantego. On pozdrowienia. Jebany. O, jaki równy numerek coina ma. 500. No jest. Okej. Warkan pisze na YouTubie, ja myślę, że Junak to Chris in disguise. Zawsze i wszędzie wszystko będzie. Tak. Lepiej niż Kononowicz. Niczego nie będzie. Czekaj. Żeby nie było bandyctwa,
żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. I na koniec można to podsumować. Gdzie to jest? Proszę. Tak, pan już powiedział. No już 6 minut. Dobra, panowie, strzelajcie. Co to będzie? No skład, Ja stawiam na tego Lewo. Silencera. Też stawiam na to, że to będzie panel na składronie. A nie jutro? Na koniec składron? No nie wiem, no ja po prostu strzelam, bo nie wiem co może być w tym redacted. Właśnie w międzyczasie, póki jest jeszcze 5 minut, to sobie sprawdzimy dokładnie, o której jutro jest start. Dobry plan. Żeby, Zero liksów, nic, żeby nie? być na Nie ma się bieżąco. czego spodziewać. 10 BST. O. Czyli tak, godzinkę Tam jest wcześniej. godzina przesunięcia. Czyli o 11. O 11 zamiast No o tak jak 12. Tłumacz Google wskazuje, że to jest coś zredagowane. Okej. Usunięte. To tak, Słuchaj, po- nie po używaj polsku to jest- translatora, tylko wymyśl, co to może być. Jeszcze U i I. No to No wiadomo. jak zredagowane, no to o czym może być zredagowane? No jedynie przychodzi właśnie składron na myśl, nic więcej. Jeszcze masz loga i U i I. Że mogą zredagować Soul składrona. Singer. Na końcu drugiego dnia nie ma nic, co byłoby ewentualnie związane ze składronem, więc to jest... Rzeczy, których nie chciałbym zobaczyć Czyli wręcz. mamy tak. Tutaj nowy to, statek, nie wiem, może składron. Javelin w pełni wykonany. Endeavor będzie. Javelin to Endeavor. chyba nie. Mam tak, nowy statek, składron, co jeszcze może być? Panel ze statkami jest jutro, więc też Tak, bym nie obstawiał. Captains of A o Industry. której? 11:15. Tak. Czyli dla nas 12:15. Wszystko Dobra. do jest jutro, więc no to musi być kwadron. Jak myślicie, co będzie, jakie statki będą na tym Captains of Industry? No, ja nie zgaduję już. Te co już wyszły. Pytanie, czy coś więcej powiedzą o Banu, pytanie, czy powiedzą coś o Orionie, przy okazji base buildingu, o Pionirze, Galaxii, ewentualnie module do Galaxii. Właśnie taki mój dziki Banu strzał. Merchantman był 2 lata temu na tym, na takim widowisku cały czas. Chcąc to go reklamowali. Taki mój dziki strzał, to nie że się pojawi obiektywnie, tylko chciałbym, żeby się pojawiło to właśnie Albo- Rodion. Albo to jeszcze może być zupełnie nowa jakaś funkcjonalność w Star Citizen. Może też tak być. No ale funkcjonalność to są obietnice, a tutaj muszę wstawić coś, co nas zaskakuje. Warkan nie kojarzy na razie żadnych warbondów na czas Citizencona. Może jutro, jak będą mówić o nowych statkach, to tam bym bardziej obstawiał, że pojawią się jakieś warbondy i Albo koncepty. jakiś no. Natomiast dla przypomnienia, nie wiem, czy ktoś z Leaksów czytał wpisy ludzi z CIG-u na tekstowym, na czacie, na Twitchu u Salty Mike'a, ale był też jeden taki wpis, który mówił o tym, że część osób, które gdzieś tam jest fanami starych statków, starych konceptów, powinni być zadowoleni. Więc... A, to masz Captains of Industry, to tak, przepraszam, że przerywam, to O, może nie, być spoko. faktycznie, że Oriona ogłoszą, bo gdzieś już mi się obiło o uszy, że coś z Orionem będzie, nie? I jak? Dalej czekają? Pytanie, czy został w tych samych metrażach. 380 metrów miał ostatnio. Cholera wie. Także był potężny. Jak tak Chris lubi wszystko, kurwa, wiesz, blokować i do ostatniego momentu zmieniać, to może być tak jak z Lewskim, nie? Warkan, ja coś pamiętam, co mi mówiłeś. Trzymam cię za słowo. Ty ale podziel się z nami tutaj informacją, bo jestem zaintrygowany. A nie, to nie mogę się tak podzielić.
To słuchaj, to jemu rangę dasz, nie? Bo później więcej się osób podklei. Tak, mu rangę dam. Dawać mi Squadrona. Star Lancer, mówię wam. Też może się pojawić, no wiesz, I powiedz tam Captains of Industry, no to Star Starfleet. Lancer może się tam wpasowywać. A ciekawe, Ten czy Captain Industry jest opisany jako statki potrzebne do budowy baz, więc no tam... właśnie jestem ciekaw, czy Tak? do budowy baz to wtedy pokażą, czy zobaczymy. może na tym panelu o budowaniu baz. Chyba, że jeszcze w tym Industry ogłoszą Tak. ten z miska tego średniego minera, nie? Ja tylko mam nadzieję, że Pioneera nie zmienią. Że nie zmienią sumie- jego po prostu bryły, bo po prostu się wkurwia. W sumie Captains of Industry to może też chodzić o te statki flagowe, w sensie te Capital. Nie, tu jest A, podpis. różnych, Tak, jest opis. Jest opis. Też powiększyłem sobie i doczytałem. Jest opis Base Building Ships and Vehicles. No. Pamiętaj, Dobra, Wartan, 10 sekund. jak brakuje ci lubrykantów, to możesz jeszcze oleju używać. O, odliczają. 3. Sru. I 15 minut. Next Będzie count. odlatuje. Dobra, Server error, please wait. to czas na modułowy statek do górnictwa, solvingu i tak dalej. Dawaj, Jared. This is an SSN newsflash, delivering the news you need. A statement issued by the UEE Naval High Command Office has revealed that Evander Save Stanton. has been stopped. Newsflash. More coverage. Zgłaszam na maksa. No. Ciszę. Kwadron. Jo! Nie statek, widzisz, wygląda to. No, miałeś rację. Szykować jajca! O! Krzysiu! Szykować jajca! Jest Gaugan. Obrzucajcie go tam. Gargamel. Hey! I hope you like what you've seen so far in day one. Gdzie są jajka? Gdzie jest rybak? Ryba chyba. A, co tam jest Thank za you very plakat? much. Anyway, so I hope you have liked what you've seen so far at day one of Citizencon 2954. I think the future of Star Citizen is incredibly bright. We have a few more things to show and tell you about tomorrow. But let's talk about the Hornet in the room. Last year we announced that Squadron 42 is feature complete. So what has the team been doing since? Given the scale and ambition of Squadron, our teams have been focused on polishing and optimizing to ensure the game meets the high standards that I have, the team has, and you guys have. This level of quality does take time, and we're committed to delivering an experience worthy of the journey. Za 2 lata. So I'm not sure if we've Przecież to ostatnio już about mówił. gameplay time, but the story on a regular playthrough is anywhere to 30 to 40 hours in length, which is not inconsequential. Press any button to start. Okej, kurwa, demo. Oho. So Dobra, what does that look like? bingo. To show Mam, you, we chyba. thought it would be best to boot up the game Chyba mam bingo. and start at the beginning. No, mam bingo. Now, quite a few Premiera people want us to play a DM. pre-recorded video where we played it safely offline, but that's not our style. Czyli teraz będą grać w składronach. So, Oho. we are going to play this live. I've played it through many times, flawlessly sorry. Occasionally, we've had a few. Każdą something słowę będzie happens. udawany. But fingers crossed. But what you're about to see is the prologue of Squadron 42's and you, the player's origin story. And you can think of it sort of like the opening of Gladiator, but even more epic. And I want to remind everyone that we are still polishing and optimizing. Stalina? So what you're about to see in here is still work in progress and will continue to be improved. But I hope you agree it is shaping up to be something special. So to take us on this live journey, I'd like to bring Richard Tyra, Senior Game Director, to the stage to play the game. Okay. All right, Rich. Yes. Rich Tyrer. Ale co, będą demo It's in your hands. Absolutely. Fajnie było. Citizencon. So, my name's Rich Tyra.
and I'm the Senior Game Director for Squadron 42 in Star Citizen. And I think we've got a little bit to play, so who wants to start? Should we go? Szanuję, jeśli klawiatura nie jakieś pedalskie gamepody. So as Chris says, this A nie, is going to be baga na playing łeb. it as a natural Powinien playthrough. mieć customową klawiaturę, jak Hopefully ja. we don't run into any issues, but we'll go from there. Jakieś... Będzie dobrze, będzie dobrze. O kurde, ale ładne. No. And this, what you're seeing here, is the Combat Pilot Training application form that we're going to submit for your application. But once we get into the game, I'll kind of be quiet and just let the game speak for itself. Kamil! Chyba Kamil, nie? O ja. O kurwa! Jakby go podgłosili. Superman. On pamięta, że w tym będzie? Tyle lat. To jest taki geek, że pewnie się modli. No. Jak młody. FSM-kę dostał, no. Jest pewnie team liderem. Duży statek na dużego chłopa. Jeba. So should we go rookie? No, Legatus? Which one? Yeah, let's do it. Wow. Ale kliknąłeńca. Tak, składam. Emergency contact is Robert. So you will be able to fully customize your character further into the game. But in the prologue, this is how you select it. I assume you talk to all rookies that way. I assume they talk to all the rookies that way. You. Should we go? Powinno być napisane finished, a nie working progress. Jo. No będzie jedna misja. To jest co rok temu. Tak, start tak jak z tamtego Citizen. Tylko o wiele płynniej. No. A, czyli tak coś czułem, że tamto jest sobie Copy that. Archangel, this is Gary. Come back, Gary. Redirect to sector 7 Bravo Echo for immediate tasking. Copy that. On the way. Oj, będzie grane. O. Dawać backbite, psy. Jak będę jakiś po polsku skandowają. Jo. Teraz potrzebni Zawsze mam ciary jak widzę tą flotę. No. Ja teraz tej no backpipesów, nie pamiętam jak to się nazywa. Backbite, że pusto. Ale bydle. Complex.
know I just wrote you. But a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged and went dark. The word is it might be that clan that we've been battling with. Guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. I'll write as soon as I can. Stay safe. Może kryogenicznej. V-Sync jest wyłączony. Tak. Never gets old, does it? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Captain McLaren to the bridge. Captain McLaren to the bridge. Ale się ktoś skichał. Jakoś nagranie chyba jest lepsze. I saw you apply to the Flight Academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Szkoda, że nie Thank skali. you, sir. Kupuję. Ja też. Ja już nie kupuję. Ale co tu do kupowania, jak już macie? No ja mam. Ja nie. Nie wszyscy. And before we move on, Ja mam. Też mam. this is a live demo. Ja za darmo dostałem. Ja za No, it won't $20. crash. Well, we hope so. Nie. Tak. Brali. Nie miałem racji. Ecku. Awelina pokażą, tak. Wszyscy piszą, żeby V-Sync włączył. Pewnie nawet menu nie ma pod escape'em. Ma jakąś konsolę. To jest specjalnie wyłączony, żeby pokazać, że to prawdziwy gameplay. A może? O, to zachrupnięcie. Nie, ja wam mówię, to jest Half-Life kolejny. Co? To jest poziom jak Half-Life, jak na rynek wchodził. Hey, there you are. Hey, Nie wiem. where's your helmet? Can't come without it. Come on. Znajdź hełm. Rookie mistake. I gotta get to my turret. Got to go up. Dobrze, że jest ten na minimapce droga, gdzie ma się wybrać. No. Nie, no ogólnie fajnie to wygląda. Ja nie mam składrona, ale jeżeli miałbym wyjść w takiej formie, to... Ja to kopię, ale nie wiem, czy od razu na premierę. Że najpierw z piracę, żeby zobaczyć, jak to w ogóle działa. No te gry więcej niż pół roku potrzebują, te nowe. Ja mówię, po pół roku jak już wyjdzie, wtedy kupię. High command's been freaking out about having to make cuts, so everybody's taking hits. Winslow and Banshee told me they got denied on extra ammo for their main gun. Almost like the suits on Earth 1 and attack. Yeah, you should oblige, you know. And a couple of offers. Dobra, graj, a nie słuchasz NPC-ów. My sobie później posłuchamy Ja. NPC. A jakby te demo dla graczy wypuścili. O. Byłoby fajnie. Kolejny dzień już by były mody, żeby Shreka dodać. Wszyscy by Krzysiem grali. Nie będą kurwa shipować tego Richa i Chris. Zwróćcie uwagę na mapę, na znaczniki, na wszystko co jest w składronie, a co mamy w Star Citizenie teraz. To jest praktycznie to samo. Wiecie, ja jestem, czy jest tu ten ichniejszy ray tracing już. Tak w sumie to wygląda normalnie. Wygląda, że tak.
A dla mnie właśnie tak ciężko powiedzieć. O! Animacje. Poszedł za samouczek, No, Kask ma animację. Kiedyś w Ładnie. internecie przed Joyem, nie? Do założenia. Widać, że ktoś tam trenował zakładanie zbroi. Super. Wow. All set? Mudzin. Hey, you get any sleep last night? Yeah, me neither. Cały czas prosi o fałszynkę. Kurde, przynajmniej to nie wygląda jak Starfield. Mhm. Ale ubrania mogłyby mieć więcej poligonów. Nie no, ja się cieszę, no tą gierę jest strasznie. Oby to wypuścili. Oh, bad news. Heard Goofy was assigned to your rig for his last shift, so brace yourself. Your controls are gonna be screwed. This is Captain McLaren. Citizencon upgraded to orange. All reserve personnel get to your stations. Oho. This could be it. Alarmie tak wolno się przemieszczają? See you up there. You got it. To jeszcze nie jest bojowe. Bojowy był czerwony pewnie. Cieszmy się. Z małych rzeczy, bo... I teraz wejdzie do windy i się wszystko spierdoli. God damn it, Goofy, get the hell out of there. So glad you could join us. Want you calibrated and ready to fire in 5 here? Ja myślałem, że on poleci, on będzie tureciarzem. Mhm. Ale... No, No to w kampanii rozmawiam, było, że... McLaren chyba nie jest jeszcze lotnikiem. Kadetem. Że złożył papiery. Ale ładna mgła. Byłem tam. No. Ale to ładnie wygląda. Initiating. Same przeklęte Ja już myślałem, że w lewym logo jest nasze linksy. Nie, że jak wypuszczą na YouTube'a, to będą napisane. Dosłownie są identyczne, tak samo w turetach, wszystkie UI jak w Squadronie w tej chwili. I bardzo dobrze, bo to ma być jedna gra. Że w tym momencie idzie do przodu. Te same ikonki. Bardzo. Są tam na mierze. Bo to się zawsze Pięknie. różniło. Kalibracja. Kurwa, ale to płynne jest, nie wiem, mi się tak wydaje przynajmniej. No. Przepraszam za słowa, ale jestem podniecony, mimo że często nie gram. Będzie jasno. Załóżcie okulary. Nie, bajka. Dla mnie ten Skybox w tym rok temu wyglądał lepiej. To jest AD4B? Chyba nie, to się różni. Tak. Tak, tylko nie czwórki, To tylko Howard pewnie może się uczyć. 7 albo jaki numer. Bo to pewnie No, dychy. Ja Okej. czy ten Bethesda to ogląda? Druga nie? grupa to kanony. Na pewno. Ale już nie będzie Starfielda 2 przecież. Chyba, słuchajcie, chyba żeby te zielone lasery to była tylko symulacja. Nie, bo to No, jest... To jest symulacja. To jest Libros. No. Dodane, tak. No, aż samouczek, tak, więc... Ło. Tak trochę sceptycznie na to patrzę, ale ja zawsze na początku każdej gry, jak są takie samouczki czy coś, to muszę się trochę zmusić do gry i poczekać, aż się wciągnę. Też. A, to w tych nowych grach też w ogóle tak jest. Takie te, albo jest? 1000 tych Musisz etykiet, kliknąć nie? w swoim mózgu. Jak zobaczy, nie wiem, rozwój postaci czy coś. Fajnie jak jest w ogóle to przedstawione, wiesz, jako wiesz, jakiś proces gry. W pewnym Działka sensie się nie nazywają nachalnie, M9A. A nie ci wyskakuje 1000 powiadomień, nie?
fajnie jakby pokazać te Siódemki to są piątki, później. szóstki to ósemki, czy to by siódemki? Sorry, sir. About time, Chuck. Co się teraz dzieje? Nikt nic Bishop. tam- O! O? Gay Oldman. This is Admiral Bishop. Wygląda jak ksiądz jakiś, 6 nie? months now, we have faced an elusive enemy determined to see the Empire burn and every human with it. Ciekawe, czy on o tym wie. There have been battles. There have been losses. Each and every one of you has proven yourself time and again, but today I must ask for more. Today, we fight Ja mam one nadzieję, last że to battle. nie są rendery tylko, nie? Nie no, to jest odpalone. Advanced Normalnie. recon Na kompie. indicates the entire Vandal fleet has just entered the system. This means a kingship. O, ale skoczyła animacja. Albo im się wywali coś. Albo to u mnie komputer już szaleje. Nie, to u mnie. Zmieniała tekstura była twarz. Mruga. Nie, to im się chrzanią. Mruga ekran, no. Testuję coś. Jak kolesiowi Synchronizacja może być wywalić. Może Twitch o coś odwala. We will have to grieve for them later. Because 2 billion souls in this system hang in the balance. A Chris spocony jak świniak teraz. There should be no illusions about what we were up against. In the history of the UEE, a kingship has entered Trochę human mu się space gierka a handful kraszuje. of times. No, trochę bardzo. Battle of Orion, To mu na pewno PC pada. Jebnie to. Przegrzewa się. No. To jebnie. but we are the second fleet. Każdy kurwa spalał na tym pokazie. History will remember Było to odpalać na us. Intelu. Historia. Tworzy się historia jak Budda. We will not have to worry about it being kind. Już na mikrofonie mam. Because today, we will define A, ourselves Engineering through będzie Ja z pierdzielę, zaraz dostanę padaczki, nie? We will not lose the system. Hip hip hura, spadłem 42 za Już 2 teraz noise się pojawia? Ta karta graficzna pada, że... Ej, na YouTubie tego nie ma. Na YouTubie tego nie ma? Nie ma. Okej. Czyli Twitch. A, no to wychodzi. Dużo osób paliło. In the Battle of Vega, Kurwa. Ja się przenoszę. Nie wiem, czy odświeżyć stronę. I held the line. A ciekawe, czy u nich też tak jest, tylko stream. Zobaczcie na Może komputer, który streamuje, wiesz, wyjebało. I am proud to stand with you today. Może tak powiedzieć, że jadę na kilka kompów. Good luck. Bishop, Nie da się tego oglądać. Ale Na YouTubie nie ma. Na YouTube nie ma też. Dobra, to już zaraz odpalimy na YouTube YouTube'a. jest okej. any word Że from mają inny skrypt lepszy, wiesz, że wycina puste ramki. Let's get into position. Bang, bang. Dajcie mi chwilę, ogarnę to zaraz na szybko. YouTube jest okej. Co się dzieje teraz? Twitcha wywaliło. O, Go to YouTube. Już. a dalej te serwery na stacji takie słabe? Nie, to widać Twitcha akurat. Nie, bo chciałem pograć i nie mogę. YouTube działa. Tak. A powróć Mam od Twitcha. problem z zalogowaniem. O. Jest opóźnienie tak z 10 sekund, 15 Na ale- YouTubie działa. Na YouTube jest duże opóźnienie. No, W porównaniu do Twitcha. ale trudno. Nawet minuta tam jest. Trudno. Ale No, nie oglądać cię. dostaję tego. Dobra. Epilepsji. Dokładnie. Spisynka nie ma tutaj. A tak w ogóle to nie słychać, bo ja tak gadam i gadam. Słuchać. A dobrze? Dobrze. To dobrze. Ten Hammerhead w porównaniu tego silnika. Kurwa, jebany YouTube No. teraz będzie buforował. 4K. No i No, to jest koniec. Komp do transmisji im zrywa. Chyba O, sobie. Hammerhead. Dziady idą, dziady mam. Ale duże to. Hammerhead dostanie zaraz pierdol.
Będzie napierdalać. Ja wam mówię, że wszyscy co followują mnie na Twitchu dostaną taki statek na start. Oho. Xip leci? Było nas zlinkowane w tych filmach. Dobra, i teraz Zergi, Protosi, jestem szczęśliwy. Ale saj. I StarCraft Star Citizen, normalnie by była bajka. Fleet, hold fire until my mark. To mi się kurwa podoba. Nie? No. Ja lubię obcych. Ale nie, no fajnie to zrobili. prawda. Pójdzie statki Jamie Składnona finansować. Ale żeby to też nie było jak te wszystkie gry Kojimy, że tyle cutscen. To ma, no... Ale to jest jednak gra dla pojedynczego gracza, więc wiesz. Aha, filmować. Cała rodzina będzie oglądać jak grasz. Pamiętaj. Death Stranding Na telewizorze. To początek wiadomo, że ma tych cutscen. Pink Ship. Ale dzięki temu wiesz, buduje się taka, wiesz, taka totalna imersja, nie? Moim Kurwa, zdaniem. jak ja się cieszę, że ja go kupiłem. Na razie to jest tylko nadzieja, panowie, że to wyjdzie. Steam, poczekajmy na gameplay. Będzie Ładnie. kozacko. O, jest Trip safety biało. should look alive. Chuj, ciekawiło. Ja pierdolę. I have to hit him close. I want him live on launch. Podda się, jeb. Oho, działa. The big guns. Weź, tylko mnie tam brakuje w tej grze i będzie dobrze. Dęba chuje, napierdala. Dobra. Idziemy na giełdę i zobaczymy po ile RSA jest na giełdzie teraz warte. A jest na Jest giełdzie? A jest na Jest na giełdzie? giełdzie? Nie. Nie Nie, wiem. to jest dopiero Sprawdzę. King Ship. Okej. Tam to były płotki. O, Kingship. Yeah! Jakie brudno. Ja cem to, mamo. Oh god damn. Jak to tam? Ja co to? Jak to statek? Muszę kup nam statek. Najczęściej. Szef euro ma. Ja już nie wiem, czy jak jest nowy, nie wiem, czy StarCraft. No teraz wiedzie jakiś robot tego statku i umie I thought it would be bigger. No, Wiedziałem. podobny. Sytuacyjny. O. Ale kurde, inspiracja? Eś ty kurwa, Staciami? Inspiracja Baldur's Gate 3. No też tak. Serkis będzie przemawiał pewnie. Andy. To są za fitness. Mają rozmach. Halo? Nie. Wiecie, do czego bandule nie mają hełmów, nie? Bo nie mam nosa. Ship's locked, sir. Fleet's ready. Po nie krew obce. Stand by. Jak się skończył stream? Opadł na No, tym. Nie. Na YouTubie jest. Ale to jest piękne. Ja pierdolę. Teraz będzie składro, tak? Blady poszły. To jest hardcore. O, Znowu mi chleb wykipał w piekarni. A ja muszę oglądać. Wiecie co? Ale wiecie co wam powiem? Teraz na grę i markecie będą sprzedawać jak świeżo bułeczki pakiety ze składronem. No. ile jeszcze jest O zostało? ludzie, O ile są teraz? A jak można sprawdzić, czy mam składrę, czy nie? W paczce. Jeżeli w paczce masz Ja sens. jako Do ostatnią 60 paczkę bardzo. kupiłem za 65. Rozek ten z Battlestar Galactica. Pierwsza fala. Bom. pięknie. Ale to No dobra. jest sprzęt. Wszystko spoko, ale O ci gameplay, Boże. nie? Bitwa o kurs. O.
Tak. Powiedz mi, że będzie taki płynne przejście w gameplay. 3 FPS-y. No nie ma 3, kurwa, mamy No tutaj jest dużo. I o to chodzi, kurwa, i napierdalasz. Tak jest właśnie w grze, hello. To jest to. To będzie piękne. Tak jest właśnie w grze. No i teraz wracasz do swojego działku. Tak się powinno. Nawet to działa. O tak. O Go on! Też tak. A co, już jest opowiedziane? Nie? Uruchomiona Gaście, na co poszło te 700 milionów. Tak. Właśnie zużyłem piątą rubrykę. W 2030, jak nam zabiorą samochody, to będziemy nas stać już na składrona. No, wieżyczka obrywa. Pomaganie w pływaniu jest. Jak się zobaczyli Bo wiesz co, bo mam wrażenie, że oni samochody wrzucą nas do statku i będziemy śmigać. Wow. Oni robią to już Kamikaze. o tym, żeby wypuścić składron na konsolę. No, to już jest najmniejszy problem. Niech na konsolach wypuszczą betę i... Fajnie. Wiecie, za się będzie release. Nie, no myślę, że ponoć już prosiak będzie... Prosiak na Series S. Jak na tą generację mieliby wypuścić, to pamiętajcie, że jest coś takiego jak Xbox Series S. Tak. To na tym się można ominąć. Każdy deweloper... Wystarczy jedna gra na Nie. Windowsie już. Chcesz na Windowsie grać, to masz PC, a jak nie to... To taki trochę ten celowniczek. Bez Xbox Series S jest po to, żeby streamować gry. To nie jest dokładnie. do tego, tylko po to, żebyś miał z tego odpalić clouda. I film. To jest taki jakbyś chciał do auta wziąć pracę albo coś. Tak. Taki malutki. Gdzie jest... Żeby podpiąć konsolę do testu. No jest sama wbudowana, więc nie wiem, trzeba. No, Cyberpunka można odpalić na test. Krawczyk! Wystarczy. Lieutenant Krawczyk! Pokażcie te wąsy. Ale to jest piękne. Boże, nieśmiertelny jest ten Blade. O, chyba gra mu kraszła. Albo mi komputer. No, chyba, że jechali na Tordana. To jest dobre. Aha, crash. Ciul crash. Bardzo dobrze. Czyli jednak gameplay. O. No crash, no crash. Ale właśnie wiadomo, że to gameplay, tak? Ale... No właśnie o to chodzi, to jest gameplay, to nie było, wiesz. Myślę, że to było... Ja myślę, że to było za tego. Że YouTube. Zaplanowane? Nie wiem, czy widzieliście, ale tam było napisane 4 terabajta serwer, więc się przygotujcie na to. No tak. Teraz pokażą, że się załaduje w momencie, w którym miał crasha. Tak. O, Cavalry. Jeszcze raz? Też crash? Skip. Superman. Skip. So let's go to... Jak go wyśmiali. Ja współczuję gościowi, kuźwa, na takim... Jakby nie miał skipa. Ale słuchajcie, pamiętacie jakie były cyrki, jak wypuszczali tą, może się nazywa, na PlayStation Uncharted 4? To się goście na prezentacji się gra zacięła, zgubiło ten. Łącznie z kontrolerem. Jest Później checkpoint. Wydaje mi się, że oni Jest przewidzieli checkpoint, te więc crashy. dobrze. Tak szybko wrócił do gry, to i tak już... Tak. No, mogło być zaplanowane. No, Ale nie, myślę, że tak. sama implementacja, wiesz, wypierdolenia z gry, czyli logout i tak dalej, że wrócisz, nie? No. Mimo single player, nie? Nie, to Nie, będzie no, autosave'a gdzieś tam powinien być przecież. po prostu server meshing po prostu. Ciekawe, czy dostanie crasha w tym samym momencie. Chyba już przeładowuje. Wydaje mi się, że tu wyciek pamięci był jakiś.
Jeśli chodzi o to, to pewnie nie do potrzeby. Pewnie na SCLX-ach już zdążyli zapauzować i zaraz pewnie napiszą, co to tam było w crash raporcie. No już sfiksowali pewnie. Od razu tak. Ale ma zero, nie? No cóż, nie każdy może być gunnerem. Również bym się nie był na tym. Dobra, udało się bez crasha. Super, super. To misiek. Idziemy. Kolejny cinematic. Dużo filmowej akcji widzę, że będzie w tym. No tak, to ma być. Przecież wszystkie gry Krzysia to jest po prostu No. ten filmik. No. Ustalenie historii w formie I gry. po tym Henryk Gabriel powinien wyjść na scenę. Właśnie, o! Po prostu składon by się wyprzedawał szybciej niż by nadążali go dorzucać do tego. Gdzie ty składon jest? Redirect to fill the gap and take those gunboats off Integrity. A 200 tak kosztuje chyba. Ponoć GTA najnowsze ma podnieść półkę cenową. Nie no, mam ciary ogólnie. Ponad $100. Już chyba 3,5 kosztują te gry, no to ile może? Ponoć te nowe GTA może 5,5 ponad przekroczyć w Polsce. No chyba ich paliło. Tak. Javelin Bengal wysyłany. O, można gdzieś sprawdzić, czy go ma? Rory poleciały. Torpedy 12, oho. Leci mała Aurora, żeby zrobić kabob. Release the Aurora, tak? Jakby tak 400,000 euro poleciało. Push forward, let's see how strong that line is. To by ta gra wybuchła, nie Raiden, ten you're their statek. support. Tak. Idris trochę obity. Trafił, dostał wokół. Hyper. Critical hit. Multiple impacts, sir. Could have been capital ship fire. No, it's too focused. It's more like heavy fighters. Do we have a line on them? Turrets have been taken out, sir. Gauntlet, come in. We need you to sweep up some fighters on us. Pięknie, nie no. No i wracamy pewnie do swojego działka. On it, sir. Get us in close. Teraz będzie patrzeć, Jaki będzie to z tego działka? You're up, A turret gauntletem gunners. się teraz będziemy zbliżać do Krugerii, Regarding Bishop żeby here. ściągnąć. Make me proud. W momencie mi się Free Space przypomina. Tak, potem do tego albo i w Valkyrie, albo tą grę na VR. Na razie. You heard the captain? Want those dual ships fried and crispy, copy? I captain, copy that. On it, sir. Na The Impact jest już reklama Squadron, że Quantity Limited. Nudne to się robi. Na The Impact ludzie już wykupują Squadrona. Nudne to pewnie Nie może dziwię się się, nie robić jak dziwię się. oglądasz, ale jak napierdalasz to oj nie. To Howard chyba już zaczyna dać sznur, nie? Oho, friendly. No, też, że zobaczą, to oni się posrają, nie? No. Wygląda na to, że tak. Todd Howard będzie musiał zmienić nazwę, a raczej definicję swojego next genu. Tak. Ale nasza przynajmniej. Ale go potem poszatkował. A mam to w dupie, czy wyszedł ten, powiedzmy, starting, czy to, ale wiesz, to jest jedyna gra, z którą tak naprawdę możesz to porównać, co... Zobaczcie na kanał Citizencon. Są ceny tego Squadrona. Na Impauzie.
To już przekraczają 400 dolarów? Nie ma chyba. Czego nie kupi? No. Sam składron 70 dolarów. 50. A wy co nie miało żadnego denu od czegoś. A co, pojawił się składron już na tym, na stronie? Strasznie mocno. Ja się cieszę, że ja kupiłem ten zestaw założony. Ciekawe, czy po dzisiejszym dniu się pojawi składron na stronie. Coś kurde kupywałem, ale czy ja mam ten składron? Pytanie, czy Nie datę. wiem. Może podadzą datę, ale tylko rok. Bez... Nie. Jurgen. Denuvo jest... No oby nie. To może Za szybko je łamią. To musi mieć całą moc procesora. Nie może żaden jakiś gówniany. Ej, ale Poza tym zajebiste jest Denuvo to. na optymalizację podsiada. No tak, dlatego mam nadzieję, że tego nie będzie. Łatwiej grę Nie, że zoptymalizować. piractwo, tylko że... Co tu się Tak nie dzieje? wiem, czy kupię od razu tą grę, czy najpierw, no wiesz, piracy, jak będzie. Nie kupisz. Kupisz. Nie kupisz. Dobra, przyciszony. Właściwie herezję. Ja, i tak No. ludzie powiedzą, że skam, nie? No dobra, trochę kasy wyciągnęli od ludzi, ale... Teraz Todd Howard sama pod siebie. Nie, No. to Howard już się powiesił chyba. Nie, słuchajcie, u Todda Howarda to już wygląda tak, że gość To teraz to ogląda i wylatywać płacze. z nogawek, wylatuje mu z tego, z kołnierza. To jest ten poziom. No Starfield był niby No Man's Skyem zainspirowany. Powiedzcie mi, No on powie, że w ogóle planet nie pokazali, wiesz, jak grał kosmosie. Ej, w wiecie, ogóle że planet teraz nie wszyscy, pokazali, co grają w że żadnego Starfielda, planeta. to przechodzą do Star Citizena, nie? No. Jak ładnie przecięty. Będzie jep. Pięknie. Ile zbierania by było z niego. No. Krapuj się. Zobacz, szczury. Ciekawe szczury. O, to wy Listę z bulczów. wyprzedzeniem oglądacie. Warto Kultury reklamery. O tak. O jest, tak. Mogliby pokazać, że jakieś kapsuły wystrzeliwane M9 są do tego Tak. Idrysa. Pięknie. Wszyscy Salwą siedzą tak wszystkich jak na dział z burgerze. burty, jazda. Kończymy. Kurwa. No przepiękny, słuchaj. Nie wiem dlaczego, ale od razu Co skojarzyło Howard się... wyrywa sobie włosy z głowy. Myślę, że nie ma włosów. Nie, on się dowieci. Nie no ma, bujne, większe od Krzysia. Tak? No, O, to jest Howard, tak. wyjebany, bo Miał chcieliśmy. No miał, tak. Planty. Po silnikach. Zajebiście to wygląda. Tak trochę. Gdzie znajdę logo Lynxów? Ale lody po prostu są przepiękne, nie? Mam te cienie od chmur na planecie. Fantastyczna robota. Odkładajcie kasę na nowe karty. No, zabrzmiałeś jakbyś się tam już dotykał. Fantastyczna robota. Stary, ja to już szóstą Zmyślne rękodziełka. Zip, zip. Bank spermy to by miał dzisiaj używanie ze mnie. Nie wypłaciłby się. A co, tworzysz nowych pilotów? No Idrysa trzeba czymś obsadzić, tak? No tego nie zapowiedzieli, no. Kurde. Kiedyś się zbierało tę drużynę piłkarską, teraz będzie obsada Idrysa. Zamiast, wiesz, karta dużej rodziny, to będziesz miał kartę Star Citizena, nie? Tak. Będziesz chodził... Spokojnie, składron. To normalnie Dobra, idę po chleb, bo mi kupią.
Kapsuły, boarding. No. Fajnie, jakby zaskoczyli. Czyli to, tak, będzie boarding, patrz. Patrz, co się dzieje. Jest boarding, tak. Normalnie kapsuły. O. Kolejna kapsuła. Dostanie nią. O. Przeżył, tak? O. Takie wysokości. I koniec pokazu. Koniec tego dobrego, tak? Nie, Incapacitated. Press backspace. Wypaliło mu bluzkę. I make a Ale service. Javelin Nie no, obity. Bikona odpalił go, co ty? Zaraz tam wpada trauma team, nie? Ja. Aha. A, to nie tylko u mnie. Co to jest? Oho. Railgun chyba jakiś. Tak. Będzie odpowiednik O. railguna u tego w Ingrysie. Ups. Aha, jeszcze się ustawił ładnie boczkiem. Jo. Ładują Big Dick. To say hello to my little friend. Oj. Big dick. Aha. Na ten. Ale jebnie. Będzie boom. O kur... Oj. Te reklamery będą miały co robić. No. Wsteczka. Flight ops. Scramble any available support ships to pick up survivors. This thing is chewing us up, sir. Break engagement with this destroyer. Align for a run on the King ship. Weapons. I'm gonna need you to cook up a firing solution on that King ship. Hit him with everything we got. So, all of our weapons even focused? Have to do something. Right? Mr. Kraus? The Suicide Squad. The Van Duel aren't gonna blow themselves up. Tak. Wait, next time we take a hit, No, Supermana już drop our tam mają, shields and tak? extra is 30%. Hear that, Shields? On powinien wpaść, zrobić Navigation. porządek i lecieć. Adjust heading. Powinien śpiewać 10 degrees port. Aye, sir. Let's get their attention. Let's say hello. Ja. Tak ładnie. No i teraz przejście na tego. Na tutaj. I teraz będzie akcja jak z tego. Tego filmu z obcymi, że wleci w promień statek. Ale to Wandufal jest, jak chce być Wandulem. Ja też. To jest brzydkie. Fajne. A to pogadaj z cholernikiem, bo on uruchamia ruch wyzwolenia Wanduli. Od zeszłego Citizencona. Jak gówniane te se tak tłumaczą. Ja chcę być Wandulem z warkoczami. To opowiadam mały połącznik w Rosji po prostu. A w Polsce. Siemka. Co? Nie. Jedzie następny. Oj. Widzisz, Trochę za duże to działka. Hammerhead na hitaku, no nie. Ale przecież jak on spada w dół jak tam jest 0G. No chyba, że to się Ładne dzieje działać. w tym, w zasięgu grawitacji, nie? Raczej Shield generators down, sir. Star 4 exposed. O, i znowu grę zawiesiło. recoil. Co to z kwadrana pokazują? Sir, Tak, Hit them again. będzie się działo. waiting on you, Mr. Bardzo się Kraus. będzie działo. They're gonna kill us. O, Bada bum. podadzą datę premiery.
Ja się spodziewałem, że w tym roku już będzie Squadron. 2 miesiące to ułożyć. A tu... Strzelą w te działo, czy coś. A tu wychodzi Krzysio i mówi, że Quartizen na Black Friday, nie? Ładują znowu to duże. Nie strzelił tuż przed jego strzałem. Ile rakiet! O kurwa. Nawet ratulery się kryją. Jaki baraż. Jeszcze abordażowa. Kapsuła ukryta. Na locie. Go. Aha. O! Dałeś patrz. Tally ho! O, spoko. O, Superman. Oj. Też piszesz, że tym gość wygląda jak Biden. Chyba Hunter. Nie, w sensie ten stary. Retaliatory lecą. Let's say hello. Jest ten! Kwantowy wóz. Miał być No. w grze, ale nie ma. Retaliatory zaraz puszczą swoje rybki. Ja. Ej, bo my oglądamy jak to na razie film. No kurwa, no ja nie mogę ten. Ale powiem wam tak, na razie to jest więcej filmu niż gry. No tak, No, ale no, taki ma być Squadron. To jest prolog. To jest prolog. To tylko wprowadzenie jak prolog. O Boże. Pięknie. No ta gra jest po prostu przepiękna. No. Dokładnie. All copy. Shots at the ready. Stand by. Ja mam for czary. A wiem co trochę z dupy tu jest. Ready up, people. Enemy vectors inbound. Ale Hammerhead padł na hita, to mówiłem. No. Piu, i spadł. Take Charlie and Delta. Speed up those Nie flags. zaminować Tak. w ten sposób na autobusem. Powiem ci taki bitch slap, nie? all echoes. Stay on the ball. Jakby za Skanderego Canvilla Aha. był Jason Statham. Aha. O, O, w takim momencie, nie! O! Ramu brakło. Memory leak. Powinni zupgrade'ować do 64. giga. Ej, to jest specjalnie, żeby nie było spoila, Nie co się zdarzy wystrasz. dalej. Bardzo mi przykro, już nie damy rady, musimy przerwać teraz. Tak. No. Nie, słuchajcie, działo się tyle, że sorry, nasz komputer już wybuchł. O, mówię? Źle z komputerem. Something wrong with this computer, no na pewno. Komputer wybuchł. There's something wrong with this computer. It's literally, I literally played this last night full. Our QA played it. Ściema w chuj. Like 10 QA today played this beginning to end. Didn't have the crash. And this one is so annoying. Well, Should we go to... Tak, dokończcie sami w domu, tak powiem. play the battle game. You gotta play it. You know the story. Demo tak. Demo od dzisiaj w tym dostępne. I'm not doing that game. Chuj ale mogłoby to na Steamie wyjść. No. 30% trzeba tam zapłacić. Chris nie zapłaci. Ale nie, demo mogliby za frajer wypuścić. Na Steamie to Ale nie może, bo Steam nie pozwala na to. A, No, nie możesz mieć innych cen w różnych sklepach. Steam ma tam chyba pozycję, że musisz mieć taką samą cenę. Na Steamie jak gdzie indziej. A, to Musisz jeść ich opłaty. odtąd zaczynamy. Ale samo demo na Steamie wypuścić, a grę osobno? Nie, raczej nie. Ale mają launchera Star Citizen. Nie będą robić. Chris by się popłakał, jakby miał to na Steamie puszczać. Pewnie on tam by dostał mniej procent. No to wystawić, to podwyższyć cenę na RSI. To i tak nic nie da, bo i tak by nawet z wyższej ceny był Steam brał swój jakiś procent. Tak. No tak, ale
No to... Dasz wyższą cenę, to Steam dostanie wyższy profit, więc no wyjdzie. Ale powiem wam, że Epic ma chyba 15% tego staratu. W tym momencie, jeżeli chodzi o sklepy, to najlepiej wychodzi to na Epic. Tylko, że Epic nie ma takiej bazy ludzi. Masakra. A to już było. No tak, no. Tak, bo taka skrasowanie. Flight ops. Scramble any available support ships to pick up survivors. 30k było po drodze. This thing is chewing us up, sir. Wreck engagement with this destroyer. The line for a run on the King ship. Weapons. I'm gonna need you to cook up a firing solution on that King ship. Hit him with everything we got. So, all of our weapons even focused? Have to do something. Right? Mr. On Krauss? serio jak Biden wygląda. The Van Duel aren't gonna blow themselves up. Yes, sir. Ten Bishop? Wait, next time we No take a hit, ten dziadek. drop our shields an extra 30%. Hear that, Shields? Nie tam. Sir. Navigation. To jest jeden z fajniejszych aktorów Hollywoodu, wiesz? Każdy Akurat. starszy człowiek to bida. Aye, sir. Let's get their attention. Ej, bo zamówiłem tego Pico i dalej nie mam maila. Bo właśnie padły mi serwery, bo tak kupują, wiesz. Ten mail ich kompas kręcił. Tak. Się nie wylogował. Tak. A wejdę na stronę RS i zobaczę przychody na godzinę. O, na ten dialog. Widzisz, nawet nie zdążysz przeczytać tego jednego. Finish him. Albo nie, czekaj, to jest. A, czy to się tak zmienia, to nie wiem, czy to mamy dwa strzały, czy to... To jest małe działko, mało. Spazmo. Ej, Hammerhead jest przecież taki wielki, a kurwa, na tle tego Javelina, to jakie to maleństwo. Second shield generator's down, sir. Starboard 4 exposed. Czy Bengala, przepraszam. A zobacz jak on przy Bengalu wygląda. To jak, kurwa, jak pyciek. Hit them again. Waiting on you, Mr. Krauss. They're gonna kill us! Piękna walka na działkach. Jo. Powiem tak, pod względem Battle jest piękny. Centralnie, jak Free Space 2 mi się przypomina. Aby tylko znowuż nie skraszowało w nieodpowiednim momencie. Ale działa płynnie przynajmniej. Tak, no bo już są na tym etapie takiego poliszu, nie? Tak. Nie no, wszystko mówię, że praktycznie roboty są skończone na tym, na spotkaniu. Chcę zobaczyć jakiś inny rodzaj gameplaya niż ten na wieżyczce. No to nie, to rakieta. Myślałem, że to jest ten do bordażu. Kapsuła, a to tylko rakiety takie. Ale ostrzał, kurwa, no... nieziemski. Czyli będzie cloaking device jeszcze dostępny. Leć, Superman! Sru. Superman uratuje sytuację. Ja. All right, 5 seconds out to the fray. Warm up, Cal. You got point. Nowy kamień już go nie zagrał. Copy that. Tally's on me. Dobra, jak ktoś powie, że ta gra to scam, to mu wezmę na tyłka powerura. Tak. Echo Flight, prep for boost. Tak jest. Ja bym chciał, żeby nam to demo dali do ogrania. No. Prolog. Ale być głównie oglądał to. Ja bym kurwa go napierdalał pewnie z 2 razy dziennie.
Żeby później pamięciowa po prostu poszła. Musisz to kończyć, nie będziesz trzymali. No, będzie crash w tym momencie? Oby nie. Jurik, miałeś nie oglądać. Może mają ten sam problem co ja miałem. A co to za Hornet jest? Przecież Hornet nie ma takiego tyłka, 2 silników, ma jeden. Który Hornet? Hornet Gdzie? MK3. To jest coś Ty, czekaj. Nie, to jest Gladiator. To chyba Gladiator był. A... Nie no, tam są Hornety. Hornet, to. To nie Hornet? Nie. Tylko, że 2 silniki ma. Wydaje mi się, że to był Gladiator. Zaraz ten obejrzymy i zobaczymy. O, to. No wiem. Jak Hornet. Chyba, że to jakiś zmodyfikowany dla tego kolesia, dla tego Kala. Niekoniecznie. Nie, To jest jakaś gratis. Hornet I on ma takie... Ten, on wygląda 2 jak... silniki, MK2 ma jeden. Ale zobacz na skrzydła, jakie ma te rozłożone. Nie, to wydaje mi się, że to jest ten, Gladiator. To ten manewr I to może być MK2 Gladiator. kaplu leciał. A, no chyba, że tak. Padły tarcze, leci No, z już. tematem. Panowie, będziemy na Jaki kozak. Chyba, że to Wrzucił kawałkiem wandula w wandula. Tak. No bo Tym się konwencjonalnie zbyłeś, nie tym mogą się- tego rozwalić. O, No i teraz... O. Coś odpadło. Okej. Okay. Deflect. To miało odpaść? Gondola. Z silnikiem. Report! Shields are holding. Barely. That shot took out our main thrusters. No, not us, them. bum. The kingship shields are down. Yes. Ten co kręci bączki. We don't celebrate until they're dead. Hidden Weatherheads. Też możesz tak grać tym bombowcem. Boże. Yeah. Panowie, dzień niepodległości po prostu w tym momencie Tak. przeszedł do lamusa. No. Dokładnie. Bitwa o Bang, stąd. bang, 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 bang. Wow. Dziękuję, Jej. dobranoc. Nice. Odgryź mu głowę, odgryź mu głowę. Dadzą sobie po razie? Czy buzi? Oho, i teraz się pokłócą. O, Albo tu polecą jest ślimaka. kamikadze? Nie wiem, jedno z dwóch. Może zrobią autodestrukcję. Tak. O, opitolił mu berło. Berło niezgody. Albo suwenira zapomnienia, jak z Czesia. Tak. Laserowa dzida. Jeb z półobrotu. Jeb. Przekazał mu władzę. I na koniec Okej. obrotu. W maskach Wandula, nie? Tak. Laska pan Dula, Boże, jak to brzmi. To jest pytanie, czy on tu zostaje, żeby zniszczyć statek, a on ucieka. Ale skoczył. Oddał mu berło pierwszeństwo. Skoczny ziomek. Oho. Escape mode. Ale poleciał. O, to ty. Co to? Zawraca, spierdala? Czy będzie walczył? Tak. Nie, ucieka. Nie no, patrz. A
Ajajajaj. Że to Tali tak... Okej. Na poślady Taliego. Ale się tak dało zrobić. Chcę się ramować? Aha, czyli po prostu Taliego zniszczył, jeszcze tak, a dopierdolę komuś po drodze. Tak. I chodu. Ja. Żeby nie było, że tak. Mają styl Wandule, no nie? Przynajmniej jeszcze komuś muszą pierdolnąć na odchodne z liście. Taliner, już piszą komentarze, Taliner confirmed. I crash i to wszystko od nowa. Looks like they're trying to go critical. Takie długie scenki, co muszą... Save'y pomiędzy. Środku. Attention fleet. This is Admiral Bishop. You are ordered to immediately withdraw. I repeat, withdraw. All non-essential personnel are dismissed to abandon ship. Nie ma przebacz. If you want to volunteer to stay, we can sure use your help. No i pewnie nikt się nie ruszy z mostu. To jest zawsze filmowo, tak. No. Tak, wszyscy są all hands. Takim powiem wam tak, takim klasycznym amerykańskim stylu patosu po prostu się wylewa wiatr. No nie wiem, no ja się obawiam, że ta fabuła może być tak trochę kiczowana. Chociaż na razie to nie wygląda źle, ale może do tego, bo tak dużo nie gadają. Ta gra ma polegać na tym, Ciekawe to jest, że Picard wykonuje rozkazy tego Spoka, nie? Tak. Abort na ship, I repeat, abort na ship. O, jest ten, który przewrócił. Wracamy chyba do naszego ciała w końcu. Przez to są. No kurwa, przespałeś całą akcję, ziomek. Aha. I będzie gameplay z gaszeniem pożaru? Tak się tak, teraz pogasić na 1% życia stracił. No ale wszystkie... Okej. Dobra, ale postać dziwnie się przemieszcza. No i nie będzie mógł powiedzieć, że I held the O, line, tak? a Alex już chce złom zbierać. Kurwa, to nie czas na złom. Co to, medpen? Jest med... Dawaj Steampaka. Bakta. To przecież to jest do leczenia. Jak... O. No, zacięło się. Zawsze się kurwa zacina. Zawsze. O, i jeden medpen akurat w środku. No nie, how the odds. I co jest za opóźnienie? Jakimś to oglądacie? O kurwa. Szaleństwo. Jest jaszczurka. Tam była borderz, no. To wy oglądacie odświeżony YouTube, ja mam zapóźnienie. Oho. Ale nie będę teraz refreshował, bo minie nas minuta pewnie. Oj. Ojdź. Dźganko. Dźganko. Wiesz co powiedział wąż do węża? Spierdolam. Ale fajna matka. Nie no, z Wandulem to nie ma. No jak to? Ja bym tam poszedł. Wziął jakiś widelec ze stołu. Kurwa, ten widok dymu, byście to widzieli? Na pewno nie przytrzymają drzwi. Ale No, zrobione. ale chuje. Ale kutasuwa, no nie? O, dobrze, że nie poszedł. Jak to mówią, karma i sety. Ojdź. Aha, no tak. Zabezpieczenie przeciwpożarowe. Podobne akcje w Half-Life były pierwsze. No i nie no, tak chodzące drzwi to jest złowroga wróżba i zapowiedź. Przejdzie i się zamknie. Tak, 30K.
No ma trochę wycieczki. Ja podejrzewam, że jak Krzysiowi będzie brakło hajsu, to i Bengala sprzeda. A co miał być niesprzedawalny Bengal? No. Ja Bengal niby kiedyś ma być słyszałem, że niesprzedawany. może być znaleziony i odnowiony Tak, przez największe organizacje. Tak. O, Jako derli do znalezienia i naprawienia. Nie, to Jak Polacy by znaleźli Bengala, to by go zezłomowali. Tak. Odrestaurowali i oddali Niemcom. Tak. Albo Ukraińcom. Pamiętajcie, zasadniczo występuje taki trawers wszystkich tych całej elektroniki na wschód, więc pewnie praktycznie, żeby poszło tak z Chin do Ameryki, z Ameryki do Europy i później dalej na wschód. No nie widzę, żeby to był jakiś placing. Ale ta rozgrywka jest naprawdę... Będzie gaśnica. Ale gdyby Bengala dali i go by się odrestaurowało, no to kurwa, gang. Tak, i będzie, panie, lekko bity. Kurwa, lockdown. Bandul do kościoła jeździł. Stary, to orga z Bengalem to by była kurwa najlepsza orga na serwerze. Kurwa, ale ile... Panie, jak Wandule chciały go zajebać, to sam Superman wpadł go uratować. Tylko jaka załoga by musiała być na tego Bengala? 200 osób? No, gdzieś tak. Nie wiem, to lotniskowiec jest tak. Chociaż no były też wersje, co miałem pójdział. Powinien pisać admin. Hasło 4.0. Mało składowania w tym składzie. Pewnie trzeba przeszukać będzie trzeba można pewnie ziomka. Admini hasło 1, 2, 3, 4. Będzie może kapywać No, pytania, 1, patrz. 7. Nieźle. No, użyję jego mobi. A to jest ciekawe. Potencjał na gameplay fucking ten. No, No, znaczy, Welicie chyba, Welicie to w Welicie to podobnego. było. No, w Welicie to było. Że kopiujesz tą tożsamość. To jest świat, w którym jak zginiesz, to mogą cię I zaraz Bandul była. Na pewno będą krabopająki. Tak. I teraz taki trawers i jesteś w tych... Brawo ludzie! W podziemiach MSR-a. Crab, taste like crab, looks like pig. No to niezły ten Citizencon. Na czacie Jeszcze piszą, jutro a coś można. będzie. Szczerze, to jest dobra rzecz, jak wywala podczas filmu, a nie wywala podczas rozgrywki. Nie no, przy rozgrywce wywaliła raz. No na działku, no. Okej. Czwóreczka. Wandul. Proszę. Nie ma tu nikt broni. O, jest broń. Okej, ziomka można... Podnieś ją. Aha, nie, to... Chodzi Piu, to. piu, piu, piu. 20 ammo. Nie podali jeszcze. Skąd wiedziałeś? Lutuj kort, tak. No, jeden magazynek, 20 pestek. Celnie. No, 15. łącznie ma 3, także nie 20. poszaleje. A, jeszcze zlutował ziomka. Jak myślicie, powiedzą na datę premiery? Może na końcu tak. Boże, ten wandul to pancerny jakiś? To było. Panie, MK4. w głowę. Szpilę w głowę mu. Okej. Tak. 2 magi, żeby rozwalić wandula. Dobra. Ale on mu w armor strzela. Nie, bo ten pierwszy był niepełny, bo to jest P4, ona ma 45 amunicji, 20 to był niepełny. Na czym wyglądasz ty szybciej ode mnie? Ja to troszeczkę później odpaliłem. Jo, to balon różnie później daje. Ja też mam opóźnienie. Bo Twitch padł. YouTube. Wszystko wina Twitcha. Tak. No i to wygląda. Oho.
Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jebło to jebło, nie? Oho. To nie zły silnik. Leak na reaktorze. Wiele dłuższa będzie. Mówił, że 30 godzin. Czy tam 30? Ile? Że to masz latać po kilku układach. To są 2 No. godziny filmu na wstępie. Nie. Call of Duty to... Call of Duty to byłbyś już w połowie kampanii. Co nie zrobili Tak. z Call of Duty? O, tylko kał z dupy. No i cóż. Strażak sam. Ja, zajebiście. Czekał na układ i kontynuuje dalej. Jest. Teraz Alien go tak łapie. Rąk nie ma wolnych, to klasnął uszami. To co? Escape pod? Zaraz coś skoczy mu do tego, zobaczysz. A, będzie jumpscare. Jak nic. Yeah. No a jak? O. Zabierzemy O. broń. Mamy dzidę. No i chuj. Dzidą go! Aha, tak powiedzieć. O! Się wbił. No. O kurwa. O, Ajajaj. No i tyle widzieli żebra. Auć. Ojo. helmet. Jeszcze nie miał helmet. No nie no. Miał. A, miał. Miał od początku. Obudził się. Ale on jest... Szybki, nie ludzie. Spadał. A, dobra, hełm mu się właśnie sealed zrobił. Zabezpieczył. F, wciśnij, głąbie F. Tylko szkoda, bo chyba nie ma EVA. No właśnie chce się z czegoś złapać. Uda mu się czegoś złapać? Dobre. Bez kitu, będę grał w grę. Będę grał w grę. Tomb Raider. Pas. Bardzo fajny tutorial. Spoko. No, to jest dopiero tutorial. Nawet jak tego okna nie pokazali, coś się domyśliłem po tym znaczniku. Ej, ale żadna gra chyba nie miała takiej mechaniki. Dead Space. Nie ma i nie miała. Dead Space miała? Dead Space Jakiej miał. mechaniki? No tutaj To teraz w kosmosie, Dead Space miał. Dead Space? Kurwa, jakie widoki w tle. Coś tam było, no. Widoki są piękne. To jest dobrze wydane pieniądze. Bardzo dobrze wydane pieniądze. Ej, bo kupiłem tego Pico i dalej maila nie dostałem. O, dobra, mam. A nie, to zły mail. O. Twierdzenie płatności nie przyszło. Samotny. Nie. A jak wchodzisz w historię zakupów? Ktoś już musiałby napisać do supportu. No chyba. Chociaż nie, czekaj. To jest preorder. Po 20 minutach mi przyszedł mail o tym, że się zapisałem do składrona. To pewnie serwery im zdychają. No. Pewnie wszyscy się zapisują do składronu. Ale A wiesz da co? się już? Nie podoba mi się jedna rzecz. Dźwięki w Jakim kosmosie. cudem w kosmosie jest minus 5 stopni? Znaczy jak się zapisują do składronu? Dźwięki wybuchów nie powinny być. Właśnie w Dead Nie Space było powinny. fajnie pokazane. Chyba, że masz frequency module, coś tego typu. To znaczy, wiesz, w SC masz to w loże uwzględnione, dlaczego słyszysz dźwięki w kosmosie, więc... Jest taki tech frequency module i to jest, że ma odbierać jakby no coś tego typu. Jak to się zapisują do składronu? O co chodzi? Czy tylko lista newsletter? No, dostaniesz po prostu tak. Newsletter. A. Pewnie będzie. Ja akurat miałem farta, bo nie dość, że z paczką go kupiłem, UE Exploration Pack, to później jeszcze Evo dostali, boże nie Evo, Concierge dostali w pewnym momencie składrona po prostu, jeżeli mieli składrona w tamtym czasie co dawali. No i teraz już nie ma tego. No nie. Składrona dostali, czy tylko tak. dostali SC? I składrona i SC. Jeżeli miałeś paczkę składrona wtedy, to składrona też dostałeś. No. Siema! Siema.
Ja już nie pamiętam, ale jeszcze chyba w 18, początkiem 19 roku kupiłem tego składrona. Znaczy tą paczkę z Aurorą. No, bo wiesz, to było $20 tylko więcej, więc kto kupił wtedy składrona, to moje wszystkie 3 paczki, które miałem odłożone ze składronem, poszły. No, odkupili ode mnie. Składrona. No to nie, to ja aktualnie mam paczkę z... 100-200 zł. Teraz powiem wam tak, skalperzy właśnie zostali milionerami, tak? Tak. To znaczy, ktoś, kto kupi teraz składrona, to moim zdaniem przepłaci. A dopóki CIK nie wrzuci tego na stronę, to ja bym nie kupował nic. Na razie to cały zewnętrznych. czas film jest, nie gra, nie? Ja mam aktualnie paczkę z Star Citizenem i Składronem i LTI, więc... Ale powiem wam, patrzcie się, ile tego gameplayu jest, kuźwa. Właśnie to chciałem powiedzieć, strasznie długo. No, dobrze. Mówię, Prolog. No to jest prolog. Na tam na E3 i tak dalej, na Gamescomach. Ile to oni nie, tu po 5, po grę 10 robili? minut. No. A już mówili ewentualną datę wydania? Nie, jeszcze nie ma. Ewentualny tego czas nie gry wydadzą, to jest 30-40 tylko godzin. spam. Jeszcze nie wierzę. Na razie mają tylko prolog tylko, gotowy. że no, koniec. zostało im polonizowanie. Fajny byłby dubbing. Polerka 5 Ale lat. Alex przetłumaczy nam. Ja to bym stwierdził, że ja się zatrudnię jako ten aktor głosowy. A ja też tak mówię. Jeszcze 30 I pro, co, i nie ma 34% nie ma tlenu. O2. Nie ma tlenu, nie ma tlenu. No. Zostanie mu 0, Crash, 0, 0. nie będzie tlenu, to crash będzie. O kurde, ci Naliczyłem jednego, nie wiem jak wy, bo mnie nie było chwilę. Klimatycznie. Klimatycznie Nie, to ładnie to wygląda. No taki high life w kosmosie, no. Oxygen lol. Okej. Co to było? Mączek. No co, EVA? Nie wytrzymał. Gdybym mnie znał, to bym nie powiedział, że to UX, nie? No to ogólnie, jeżeli chodzi o całość do tej ładnie. pory, to... Busta potrzebował, busta. Pięknie. No i teraz już koniec pokazu. No i teraz stop, nie się zmieniaj. O, nie, windy. I teraz Windy. crash. O. Elewator, uwaga! Jest! Winda zabija. Winda zabija. Nie no. Kurwa, chociaż tam windy działają. W 90 też nam wszystko działało. Chciałem zauważyć. Nawet tekstury były, których nie było nigdy. To już są. Ale winda działa. Winda Na działa. mostek. O, ja od razu dostałem to powiadomienie. To, że możesz kupić już? Nie, że zarejestrowałem się na składrona. A składrona mam od ojca kupionego. Thought I was the only one left. So did I. Look, I need your help with something. Follow me. We're running low on power, so I have to reroute our I energy. to Guardian jest wszystko Force. tutorial. To jest wszystko tutorial. To jest tutorial. Monolog. No. No to będzie dolna gra, nie? Zajebiście to wygląda. To nie będzie Call of Duty No. w kosmosie, panowie. Pamiętajmy. Mówię, to jest... Jedna misja na Miałem rok. takie porównanie, że Infinity War tylko robione przez 12 lat, a nie tam 3, czyli no. Ale War poczekaj. to zostało skreślone na kolanie przez chyba Okej, rok. będziemy prowadzić Jeśli reszki mówimy o Javelina. Call of Duty, to mi się podobał ten właśnie w statkami kosmicznymi. Zajebisty był. Wiecie co? Chodzę Ładnie na to staranie. Ty, on steruje nim. No. No. Czyżby był misja samobój? Łoko. To jest jakaś dżownica kosmosowa. No, Tak. Może na tych Kamikaze. kapitalu. Dżownica w kosmosie. Ja pierdolę. Ale fajny ten kurs. Caterpillar Max? Trasa podejścia dla Caterpillara. Nie no, ale mają fajną wizję na tą grę, moim zdaniem. Tylko pytanie, jak naprawdę gameplayowo będzie, nie? Ale pierdolnie. Zramuj go! Zramuj go! No, czytywanie. Ramowanie w hyperspace. Ten, Gwiezdne Wojny pokazały, że Jak się to da. wygląda, jak się leją tu po lewej. To fajnie, Tak, że ma tą pięknie. trajektorię lotu przy tak Jest. Porami, ewakuacja. Pewnie Na razie to jest całe gameplay, demo... naciśnij F. Naciśnij F. Naciśnij F, kurwa. Pewnie całe demo skończy się tym, że Przepraszam Javelin bardzo, pierdolnie nie w było. Kingshipa. Shifting power Pewnie back tak to będzie. shields. Ale i tak będzie downgrade, na pewno, nie wierzę. Dobrze, wiecie co? Na Starhangarze najtaniej jak widzę dostał do składrona to jest chyba $90.
This is the way. Not before it takes you out. Ile? 90 dolarów. Ale to sam Kwadron? za sam szwadron, czy tylko ten? Na starter pack ze składaną. A, Wiecie jak tam McLaren zginie teraz. I to jest jedna z tańszych ofert, jest 120, 110. To pewnie jego córka jest, nie? O. Ups. aha. Dobrze. Flota inwazyjna. To są abordażowe? Tak. Tak, no dobra. To sami abordażowymi strzelają w rozwaloną sapę. A nie, A, I to było w zeszłym roku. Pokazali, tak. Nie fajnie. Na razie pokazują rzeczy, co już pokazywali tak naprawdę. Lockdown. Muga, buga, buga. Jaka bubu? Abor. Ty? I'm about to have company. Oho. I've got to Coś try and tu divert as czuję. much energy as I can. Oj, oj. Ten. Oj, oj, oj. So I'm gonna need you to hold them off. Wieścika ją włącza. Coś się zbliżyło. O. Pani kapitan To jest jest hologram. niewyraźna. Dobrze jest, są apteczki. Na YouTubie Bo nie jest. wzięła rutinu z Po karbiną. jednej wysuwa. Wyraźnie. Pięknie, pięknie. Skrajna witamina C. Kwadron 42, 30 godzin filmu. Disabling safeties on the reactor to give us some extra juice. Ty, za plecami chyba idą. No tak powinno być. Gdzie on kurwa się patrzy? On już wie. A, Normalnie Call of Duty! Dobra, już leży, ale noob. Kogo oni zatrudnili do grania? Ty? Ile w głowę mu? Ziomek, ogarnij się. Z drugiej strony Przeładuj. No więcej tym pistoletem robi niż ty. Aha. Gida w plecy i... on wybrał najtrudniejszy. Gillian wie jak strzelać. Tak. W głowę. Brawo. Że tyle czasu spędziła w Archium Mix, więc... Jakie uniki. Wie jak sobie z obcymi poradzić. No to wymagania minimalne 7800 X3B, nie? Nowe Intele w przyszłym roku, więc spoko. Już nowe Intele są za 2 tygodnie, za tydzień chyba. A będą eksplodować jak ostatnie? No. No może na 60. urodziny wyjdzie, kurde. Nie to. No to ma tego amo tyle. Ja za 30 lat na emeryturę przechodzę, może zdążę zagrać. No, no. Nie no panowie, jak on to na laptopie Byle odpalił, do to i nam to emerytury. pójdzie. Jak Byle on to do na emerytury. laptopie odpalił, to i nam to pójdzie. Penawalną? I pogrzebał go siebie w dupie. I zupełnie nic. No ładnie, ładnie. Kurwa, zajebiście. Dobre to było. I need you to manually override the Nie door. dawaj mu rifle. Aha. Aha. O. Give me your Oj. Oj, Fajny rifle. What's the status on the door? no taki udaje trochę, nie? Oj tam będzie udawać. Okej. Żadni będą udawać. Się zawiesiło. Ale po takim czasie pierwszy bug. Ej, to było No. słabe, to musiało być w scenariuszu. No czemu czarne? Ekran? No bo zawiesiły się drzwi, nie otworzyły się. Zbagowało się. No. O dobra, jest taki slider. A ja cię tam widziałem. Oha. Stałeś. I do solemnly pledge, mind and body, I will defend the Empire. Nieprawda, lustra nie działają. Jeszcze. Przerwana reklama. Application to the Flight Academy has been reconsidered. Captain McLaren had submitted a letter of recommendation on your I behalf. tak mam rozmach, ja pierdolę. Jedna misja na całe 11 lat, to jest bardzo dobrze. Dobra. Mają to rozmach tylko z skóry. To rok będzie nowe DLC z nową misją. But the work we do matters. Welcome to the Stanton. Tak przebiją z Starfielda, nie ma loadingów. Spokojnie. Bardzo podobna muzyczka jak w Star Treku. No. Ale Mi to kurde, bardzo- obsada jest po prostu bombastyczna. No.
Sir, who the hell are you? I'm your new Ja mi Zaraz pod brakuje. koniec kogoś dadzą. No, ja tam widzę już miejsce na Karolaka i tak dalej, więc... ten co z windy wychodzi. Nie no, jest to ładne. Zobacz. Jeszcze taka muzyka jak to... Panowie, my mamy po 40-30 lat, a my się jaramy jakbyśmy mieli 5, nie? Przepraszam, ja mam 26. Ja mam chyba. Nie ma znaczenia. Może jeszcze będę jaja. Zadziłem. Ja jestem taki stary. O, ta misja z zeszłego roku. Masz rację, po O, 30-40 cyndusy. pomiędzy młodych siurków. Tak. O, masz pak. O, kurde. Oj. Ładny. Były na końcu. Statek. O, to jest normalnie scena z DZW. Patrz. Jak leciał nad ziemią. Kiedy? w pustyni. Ulop. No w 42 roku, spokojnie, doczekałem. 2026. No, raj, 2026, ej, ładnie! O, przed Wietnam. Przed Wietnam na pececie. O, jest Krzysiu. Kurwa, ale się nagrał, kurwa, oglądał. Zmęczył jakby tydzień grał. Pewnie jeszcze obsuwa do 7, więc... Ale ja myślę, że ten zapycha jest trochę mu w brzuchu. Risking the demo gods, and they brought their wrath down on us. Coś dużo je, Robercik się trochę nie. Zapuścił za te pieniążki. You didn't die, that's true. Kurwa, mało ich nie ma. You also got the part where she doesn't give him the gun at the end. So anyway, To nie kończ I hope szkoły. you all enjoyed the first gameplay reveal. There's a lot more that goes on in Squadron 42 after that, Ja but skończyłem that szkołę, sort nie of mam sets czasu. up where you came from, and from there you go in to become a pilot and start serving on a smaller ship, the Stanton, which I think we've shown a little bit before. A szefki powie, nie, bo ja idę na but, you urlop know, grać there's Star Citizen, a ty rób na in the game mnie, than żeby we were just kurwa showing Zeusa there. kupić. And, Dzień dobry. it also, I think, Dobry. Dajcie chwilę Krzysiowi, niech się wygada. stable for me when I was playing these last few weeks. Ile już kłamstw było? You know, as I said at the start, we have 30 to 40 hours of gameplay, and you know, we're confident we can bring the quality of the game up to the level we've just shown and more without crashes. And both the team and I are confident of giving you this game in 2026. Obviously, you can see it's not going to be tomorrow because I saw a few crashes there. And speaking of the team, a lot of them are here tonight, and I'd like to extend a huge thanks to all of them for their hard work, love and passion and talent in crafting Squadron 42. So a lot of what you saw is all their love and passion. So thank you guys very much. You're amazing. And you know, thank you for supporting us and allowing us to build such a ambitious game. I mean, crashes aside, there's probably not another game that has a prologue that has that much action. I mean, mostly there aren't movies that have that much action in the... Nie no, ale ładnie, mi się Gladiator podoba. has 3 minutes of Rzadko battle widziałem, and 8 to, minutes of prologue. This was like an hour. Dawno nie widziałem tak of dobrego crazy prologu, stuff. jeśli chodzi o Thank you for allowing us to build something so zaangażowanie widza, nie? amazing. And I can't wait for you all to be able to play it in the moderate future. And with that, I'll bid you good night, and we'll see you tomorrow to talk about the future of the verse. And I think there's some amazing stuff that Rich and the team are going to show that is going to blow you away. And we're going to talk about kontrast, nie? how we're bringing Zobacz sobie Star Toda Citizen Howarda, home, jaki jest chudy, a jaki Robert jest gruby. On ma na to wyjebane, bo wie co on robi, nie? A to czwarty idzie spinać i wie. But I am listening to Tyler and Jared next time, and we'll have a gameplay video. I co, coś mówili? Kiedy, co? All right, thank you all and good night. Ale lipa, Nie powiedział chyba. Niedobrze, bo liczyłem, że powie 25 i przesunął na 26, a tak 26. Wyobraźcie sobie teraz, że wychodzi Star Citizen, w tym samym momencie przykładowo co GTA 6 i Star Citizen bije na łeb GTA 6, nie? Nie ma takiej opcji. No. Jest nie opcja. Nie, ale pamiętaj, że masa kopii. To są dwa różne gatunki. Pytanie o to chodzi, jeżeli chodzi o sprzedaż, to nie ma najmniejszych szans, żeby była. Nie chodzi mi o stan techniczny i tak dalej, tylko chodzi mi o sam development, jak długo trwał, nie? No podobnie czasowo tak już jest. No i Rocket Star wydał już 2 razy więcej na GTA.
niż... 2 razy większym budżetem. Tam się mówi 2 miliardy, nie? Aha, Tutaj się no. pierdalają o 700 milionów. No, ale cóż, to jest, wiesz... No, ale to myśmy finansowali wcześniej, czysto teoretycznie, a tam wiesz... No tam się no, po oni prostu sami poprzednia sobie, gra finansuje kolejną. No. Krzysiu nie zrobił Dokładnie. wcześniejszej gry. No i ty, podobnie, to jest finansował. podobnie, bo teraz Citizen też się monetyzuje w pewnym sensie jakoś, tak? I Squadrona robią dzięki temu, tak mi się wydaje. Biorą pieniądze z Citizena i No tak. No, Squadrona. dlatego coraz mniej mam na koncie. Jest w tym jakaś zależność. Ej, bo wiecie co, kupiłem tego Pico i dalej nie mam potwierdzenia. Bywa. To na stronie? Dobra. W No płatnościach? już zrobili tą grę, że można już grać, że już się skończyło. A nie, Właśnie to... kasę wzięło, a potwierdzenia nic. No to chwilę No, się pisz to czekać. support. Już godzina chyba. Ale kto kupuje Pico podczas takiej prezentacji? Przecież Pico można było kupić zawsze. Nie, bo to jest ten limitowany. Ty za Pico kupujesz. Ten blackout wersja. Okej. Dacie linka? Czekaj, zaraz go znajdę. Nie zdążył kupić Pico. Okej, dobra. Dzisiaj w sumie nie będziemy sobie robić żadnego podsumowania, jeżeli chodzi o te fantastyczne 8 godzin na streamie, więc jutro się widzimy od... Jak kurwa nie? No nie, no... Czemu na to? Nie, musi. No dobra, chcecie? Dobra. Nie no, żartuję. Na kanale. Ale ja zawsze czekam z utęsknieniem na filmy. Ja bym ewentualnie to zrobił jutro na koniec, jak już wszystko pęknie, jak już o wszystkim nam powiedzą, jak już zobaczymy bazy, jak już zobaczymy statki do baz. No i fajne, to kurwa. jak ma wyglądać 1.0, bo to też będzie bardzo ciekawy panel na sam koniec. No i przede wszystkim jak zapomnimy o tym, jak się naglądaliśmy tych cutscenów, które trwały ponad godzinę i zaczniemy myśleć o tym, co faktycznie było w gameplayu, czy co będzie zaproponowane. Bo dużo było scenografii, bardzo dużo. Chodzi ci o Ale on Squadrona? sam powiedział, że to jest prolog chwilowy. Tak, nie? no to Że jest prolog, jest tak więc... zrobiony specjalnie, sam- że jest 40 minut chyba samego wideo, a gameplayu jest mniej. O, sam Krzysztof wideo było mega dużo, nie? No, ale Wystarczy, to- że a zobaczycie kurde, to mi się misje, podobało. które pokazywali rok temu. Rok temu było dużo więcej chodzenia, więcej po prostu Chodzenie jest grzebania w nudne. itemach, przenoszenia. Jak No. było to demo pokazane Squadrona, no to dużo było tam po prostu misji takich, w Z których założenia uczestniczysz. możesz się, że tak powiem, spodziewać tego, co jest w Alfie, nie? Tak naprawdę w tym naszym głównym Star Citizenie, tylko bardziej rozbudowane pod fabułę, nie? Tyle. Dla mnie i tak to było Ja do tego- na tyle wciągające, że ja pierdolę. No ja to oglądałem, wiesz, szedłem do sklepu, kurde, po chleb, to na telefonie co oglądałem. Mówię, ja pierdolę, nie wierzę, kurwa. Wszystkim powiem ci, sąsiadom że- pokazywałem Star Citizen, kurwa. Wszystkim W ostatnim sąsiadom. czasie tylko żaden taki gameplay nie był wciągający zapowiedzi niż to. No. Ja już tatuaż co robię, Squadron 42, nie? A ja powiem wam, mimo tego wszystkiego, co fajnie wyglądało, tak nie ma się czym podniecać. Sam Juri, gameplay ja mam logo- wyglądało to Ja normalnie. mam logo Transformersów Ej, wytatuowane, to co, Star Citizena to nie wytatuję. Tatuję, kurwa. Przynajmniej Ale- dam zniżkę na Zeusa. Sam super lecimy. No dobra. Filmiki spoko, nie? Gameplay taki Nie. normalny. No, Pokażesz kupuję, Chrisowi kupuję, tatuaż i da ci link do ekskluzywnego statku, żeby możesz kupić. Ekskluzywnego Tak. statku, tak. Złote F8. Złoty Idrys. Złoty Idrys. Ale jak, słuchajcie, jak wchodzę sobie w RSI na stronie główną i zjeżdża ten panel i pisze mi gry, to w Star Citizen składam. Na Star Hangarze Squadron stoi $89 już. Ale Właśnie sławny pokazywałem. co rok temu miał już być. Jak to sprawdzić, czy ja Do to czego mam? się odnosisz? Gdzie to można na koncie sprawdzić w ogóle, czy to istnieje u mnie na koncie? Ja to taki tępy trochę z tego. Wiesz, to nie wiem, czy było oddzielnie. Ja mam starter pack, Mustang Alpha, Squadron 42, coś takiego. Ja też. No, ostatnie paki musisz przejrzeć, czy masz zmienione. Wyjdzie w tym samym roku co GTA. Ja też miałem takie obawy, bo wydaje mi się, że jednak Squadrona o wiele łatwiej będzie zrobić, że i tak go przesuną na to, żeby w tym samym momencie wyszedł co Star Citizen 1.0, żeby ludzie od razu mogli wskoczyć. A jednak Ja nie wiem, Squadron gdzie to wydaje kurwa mi się, jest. że o wiele szybciej mógłby wyjść.
Jurix. Ja mam tą paczkę Lecimy na z Red dystrybution. Festivala. Lecimy na Im więcej dystrybution. czasu do premiery, tym Muszę większa odreagować. szansa, że Chrisowi Nie. coś się odmieni. Ja się odmieni. wyciszam Farming. i zostaję na chwilę jeszcze na YouTubie. Teraz wejdźcie sobie normalnie. Okej, dobra. To w tej chwili zostajemy tylko na YouTubie. Żeby nam chłopaki nie przeszkadzali. Rok temu co teraz i ile dowieźli? No praktycznie rok się jeszcze nie skończył, więc jeżeli oni z końcem roku wypuszczą 4.0, to praktycznie z tych 71%, które jest obecnie względem tego, co obiecali na poprzednim Citizenconie, może się zrobić dużo więcej procent. Więc ciężko mi się odnieść do tego teraz. Patrząc na progres i patrząc na to, jak to wyglądało rok do roku, to 71% realizacji na obecną chwilę tego, co pokazywali rok temu i mówili, no to jest bardzo dużo. Więc tu jest... Okej. To nie wiem dlaczego tylko Ewa zauważyłeś z tych rzeczy, które dowieźli. Jest bardzo ładne porównanie. Oho, nie. Fuck you, reklama. Także, no cóż, no może takie podejście ma Sławny, no może zauważył tylko jedną rzecz, no. Nie będę wnikał. Każdy widzi, co się dzieje. Jeżeli chcesz ewentualnie, to mogę ci podesłać link do całego arkusza, gdzie są rozpisane rzeczy, w którym momencie zostały wprowadzone do Star Citizena, z tych, które zostały zapowiedziane i w jakim patchu. A o Master Mode to ja się nie będę wypowiadał. Każdy lubi, co lubi. Mam nadzieję tylko, że Master Mode się jeszcze zmienią. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Także, jak coś, widzimy się chwilkę przed 11. Pewnie tak na 20 minut wcześniej zacznę streamować, no chyba, że na Twitchu puszczą wcześniej streama. Chociaż nie wiem, czy Twitch, czy YouTube jeszcze zastanowię się, co puścić tak, żeby ewentualnie też te reklamy się nie pokazywały, więc może w trochę inny sposób to będę udostępniał. Natomiast dzięki wam wielkie za te prawie 9 godzin, które spędziliśmy w sumie na streamie. Jutro będzie trochę krócej, ale bardzo jestem ciekaw, bo to będą w sumie takie ważniejsze dla mnie tematy, jak właśnie budowanie baz. A tymczasem jeszcze raz. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do następnego. Hej.